nowo odnowionych, tylko kilka miesięcy temu otwartego obiektu w naszej pięknej Bydgoszczy, młynach Rotera. I szanowni Państwo, przed tym jak przekażę słowo już dla słów oficjalnego powitania, chciałbym bardzo wszystkich zaprosić do w przerwach, w czasie wolnym do naszych warsztatów, które odbywają się tutaj za ścianą Lardala. Można spróbować zdobyć naprawdę bardzo wysoce nagrody. Również zapraszam na pokazy dronów, sprzętu nurkującego na dole. Nasi partnerzy z firm Lardal, z firmy Sroka, a także z firmy, która reprezentuje latające drony, oczywiście przygotowali dla Was specjalne pokazy. Do słowa powitania zapraszam prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, konsula honorowego Ukrainy, pana Krzysztofa Sikorę. Dzień dobry, wszystkich Państwa bardzo serdecznie witam. Witam pana wojewodę Ramlała, witam organizatorów, przede wszystkim całą brać w Polsce WOPR Kujawsko-Pomorski i brać z całej Polski i z całej Europy. Witam serdecznie pana Klausa Wilkensa, który jest naszym gościem od wielu wydarzeń, które tutaj są w Bydgoszczy. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tej konferencji. Przede wszystkim całemu teamowi pana profesora Aleksandra Skalija, podziękować Urzędowi Wojewódzkiemu za wsparcie wydarzenia, Urzędowi Marszałkowskiemu, no i gospodarzowi tego miejsca, czyli Urzędowi Miasta. To miejsce jest absolutnie unikalne. Bydgoszcz jest specjalnym miejscem na mapie Europy, bo łączy wody, rzeki, jeziora, kanały z zachodniej Europy z Europą Wschodnią. Z Hamburga, z miast nad Atlantykiem można dotrzeć poprzez Bydgoszcz i tylko poprzez Bydgoszcz do Kijowa w Europie Wschodniej. Chciałbym, żebyście Państwo poczuli się w tym miejscu, w tych zabytkowym miejscu młynów i spichlerzy Rotera w sposób specjalny, ale jednocześnie, żebyście zapamiętali to cudowne miejsce, centralne miejsce bydgoskiego węzła wodnego. Życzę Państwu, żeby te wszystkie kontakty, relacje, które podtrzymacie, dawały Wam w przyszłości dobre efekty. Żeby nie wymieniać wszystkich 20 państw, które uczestniczą w tej konferencji, powiem tylko, że są tu goście z Kazachstanu, z Irlandii, poprzez naszych serdecznych przyjaciół z Niemiec, wielu innych krajów Europy, Europy Centralnej, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej. Ta konferencja zawsze służyła, tak jak bydgoski węzeł wodny, łączeniu najaktywniejszych ludzi w obszarze ratownictwa z Europy. Życzę Państwu, żeby to kolejne spotkanie po tym paskudnym okresie pandemii, a teraz w czasie wojny dawało Państwu satysfakcję i oddech na przyszłe pozytywne działania. Pozwólcie Państwo, że jeszcze wymienię
naszych gości, którzy tutaj są, uczestniczą w tej konferencji. Szczególnie serdecznie powitam rektora Uniwersytetu z Charkowa. Witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy dyskutując o sprawach ratownictwa również dyskutowali o sposobie, w jaki sposób pomóc broniącemu się przed brutalną agresją dużemu, dobrze zorganizowanemu do 24 lutego, ale i teraz również krajowi Europy, jakim jest Ukraina. Życzę wszystkiego dobrego, miłego pobytu w pięknym miejscu bydgoskim węźle wodnym i młynach Rotera. Wszystkiego dobrego. Welcome for you. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Do słowa powitania zapraszam wicewojewodę województwa kujawsko-pomorskiego, pana Józefa Ramlau. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie przedstawiciela rządu w terenie na Waszą dzisiejszą konferencję. Nawiązując do uprzejmych słów powitania pana konsula, pragnę podkreślić jeszcze bardziej to, że znajdujemy się w miejscu właśnie w Bydgoszczy, jedynym miejscu, które łączy wschód z zachodem w sensie komunikacji wodami śródlądowymi. Tak jest, pan konsul ma rację, że tylko i wyłącznie przez Bydgoszcz, przez ten przesmyk, który tutaj się znajduje w bezpośrednim sąsiedztwie, można z miast, dawnych miast hanzeatyckich dopłynąć do Kijowa. Można również, i na co bardzo liczymy w przyszłości, dokonywać wymiany handlowej wobec towarów, które nie wymagają szybkiego transportu. Szanowni Państwo, pragnąłbym również uhonorować, i to będzie osobny jak gdyby rozdział naszego dzisiejszego spotkania, osoby zasłużone medalem wojewody kujawsko-pomorskiego. Tematyka dzisiejszego kongresu jest tematyką rzeczywiście nośną, bo żyjemy w czasach, w których nawet w najczarniejszych scenariuszach, oczywiście one były brane pod uwagę, ale zawsze myśleliśmy, że są niewielkie szanse na to, żeby ten czarny scenariusz mógł się ziścić, mógł się zrealizować. Niestety, realizuje się on w najgorszej postaci właśnie na naszych oczach. Jeszcze nie z naszym udziałem, ale naszym obowiązkiem jest udzielanie wielorakiego wsparcia bohaterskiemu narodowi ukraińskiemu, który został napadnięty i z którym zaborczy sąsiad postępuje w sposób bestialski, bo nie jest to żadna cywilizowana wojna, tylko to, czego się Rosjanie dopuszczają na Ukrainie, jest w najczystszej postaci zbrodnią przeciwko ludzkości. Więc naszym obowiązkiem, i cieszę się, że pan konsul również do tego nawiązał, że jakakolwiek pomoc jest rzeczą cenną i nawet dzisiejsze państwa spotkanie, dwudniowe spotkanie poświęcone szeroko pojętym sprawom bezpieczeństwa na wodzie ma również wymiar, bo musimy się przygotowywać i nasze działania ustawiać w takim celu, żeby móc ewentualnym niebezpieczeństwom, które w tej części Europy mogłyby wystąpić, dać skuteczny odpór. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, życzę owocnych obrad i organizatorom dziękuję za stworzenie dobrych warunków, szczególnie, tak jak tutaj pan Aleksander powiedział, o tam jest pan Aleksander, że jest to miejsce, które dopiero przed kilkoma miesiącami zostało oddane do użytku, nawet czuć klimat. Bardzo polecam spacer po tej galerii, czuć tam nie tylko atmosferę młyna, ale również i tego starego, ale odnowionego drewna. Zupełnie niepowtarzalne wrażenia zmysłowe. Życzę wszystkiego dobrego i proszę o
dalsze kontynuowanie z moim udziałem. Tak, pan wojewoda zostanie i chcielibyśmy skorzystać z tej okazji, że mamy tak wspaniałe grono z całej Europy i ten moment uroczystości powitalnej wykorzystać do tego, żeby przekazać szczególne nagrody, medal pana wojewody dla następujących osób. Poprosimy pana doktora Klausa Wilkensa. Jest to medal wojewody kujawsko-pomorskiego przyznawany na specjalne okazje, a pan dr Klaus Wilkens jest honorowym prezydentem Europejskiej Federacji Ratownictwa i Bezpieczeństwa, uznawany za jednego z najważniejszych twórców niemieckiego ratownictwa DLRG, przez wiele lat był jego prezesem, a od 2008 roku jako bardzo znacząca figura na polu europejskiego i światowego ratownictwa wodnego wspiera rozwój ratownictwa wodnego w Polsce, w tym wszystkich naukowych inicjatyw, które odbywały się tutaj w Bydgoszczy, ale i nie tylko. Od 2011 roku osobiście uczestniczył i obejmował patronatem honorowym Kongres z ratownictwa wodnego realizowany w naszym województwie. Przyczynił się do ogromnej promocji, a także do znaczącego zwiększenia uznawalności naszego regionu na ratowniczej mapie świata. Dziękujemy. Pan wojewoda przyznał również medal panu doktorowi Detlefowi Morowi, którego dzisiaj nie ma, ale jest online z nami. Za chwilę będzie miał swoją prezentację. W jego imieniu poprosimy o odebranie tego medalu sekretarza generalnego ILSE, pana Joachima Kalemaja. Detlef Mor, prezydent Europejskiej Federacji Ratownictwa, jako osoba zarządzająca Europejską Federacją wielokrotnie wspierał międzynarodowe inicjatywy o charakterze ogólnoeuropejskim realizowane na terenie naszego tutaj województwa kujawsko-pomorskiego, ale tym samym w stopniu znaczącym przyczynił się do promocji naszego województwa jak w Europie, tak i na świecie. Bardzo dziękujemy. Kamera. Przepraszam, gdzie jest kamera? O, tutaj stoi. Okay, Detlef, this is for you and stay wealthy. Thank you. Poprosimy teraz pana konsula honorowego Krzysztofa Sikorę, który jest również prezydentem WSG, konsulem honorowym Ukrainy w Bydgoszczy i jest założycielem Wyższej Szkoły Gospodarki, to trzeba podkreślić, i działa na rzecz oczywiście międzynarodowej współpracy gospodarczej i turystycznej regionu. Został prezydentem Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz konsulem honorowym Ukrainy. Od lat rozwija ideę Uniwersytetu Przedsiębiorczości jako organizacji działającej w modelu uczącej się, który działa już jako uniwersytet czwartej generacji i swoimi projektami, inicjatywami obejmuje wiele krajów. Dosyć istotne jest to, że w tej ostatniej historii kilkumiesięcznej ta szczególna tutaj aktywność jest poświęcona idei agresji rosyjskiej na Ukrainę, kiedy WSG tak naprawdę zostało jednym z wojewódzkich centrów pomocy uchodźcom z Ukrainy i bardzo aktywnym do dnia dzisiejszego. Dziękujemy i gratulujemy. Kolejna osoba to Terje Stakset. Terje Stakset. Norweskie Towarzystwo Ratunkowe, autor unikalnej i najbardziej rozpoznawalnej na świecie metodyki nauki pływania niemowląt Swim with Love, w którym ma ponad 40-letnie doświadczenie. Od wielu lat skupia na nauce pływania niemowląt i dzieci, występował w licznych międzynarodowych konferencjach, forach i kongresach. Realizował liczne międzynarodowe kursy i szkolenia w Finlandii, Szwecji, Danii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Niemczech, Polsce, Austrii, USA, Singapurze, Chinach,
Australii, Ukrainie, Kazachstanie, promując ideę nauki pływania z miłością. W 2006 roku otrzymał swoją pierwszą międzynarodową nagrodę Virginia Hunt Newman Award w Światowej Galerii Sław Pływania na Florydzie. W 2012 roku drugą nagrodę otrzymał How to Teach Kids to Swim, uważany za najlepszego instruktora nauki pływania niemowląt na świecie. Jedyne miejsce, które odwiedza corocznie regularnie od 2006 roku, to jest właśnie Bydgoszcz. Prowadzi tu kursy właśnie głównie dla niemowląt, ale i dla instruktorów, którzy dalej potem uczą te niemowlęta. No i poprosimy teraz profesora Andrzeja Ostrowskiego, naukowiec i wynalazca, instruktor WOPR, autor wielu książek z żeglarstwa, pływania, sportów motorowodnych i bezpieczeństwa. Bardzo ceniony w Polsce i na świecie. Poprzez aktywną działalność innowacyjną w latach 18-22 uzyskał, drodzy Państwo, 28 patentów. 18, a wynalazek, który dzisiaj będzie prezentowany, katamaran wielofunkcyjny z wymienionymi pokładami, zdobył złote medale i nagrody specjalne na największych wystawach innowacji na świecie. W Japonii, Francji, Kanadzie i w Polsce. I teraz nowość, dosłownie miesiąc temu, maj 2022, nagroda w Paryżu, medal na światowych targach, który otrzymał miesiąc temu. Gratulujemy. I ostatnia osoba w tym rozdaniu, ale nie taka można powiedzieć, tutaj jest gospodarzem, siadł specjalnie z tyłu, to jest profesor, dla mnie profesor Aleksander Skali, gospodarz tej konferencji, organizator, pomysłodawca, ambasador kongresów polskich, dyrektor Instytutu Sportu i Kultury Fizycznej WSG, instruktor WOPR. W latach 2012-16 był przewodniczącym Komisji Edukacji ILSE, pomysłodawca i organizator Kongresu Rescue. Od 2011 regularnie, cyklicznie przyciąga wybitnych ekspertów, naukowców i menadżerów w dziedzinie ratownictwa i bezpieczeństwa z całego świata. Aktywny działacz w Bydgoszczy, w regionie, ale też i, można powiedzieć, i w Europie, i na świecie. Prężny, szanowany, ekspert w dziedzinie ratownictwa, nauki pływania, sportu. Jest mi przyjemnie, że jesteśmy tutaj u Ciebie, Aleksander, i że otrzymałeś ten medal od wojewody. Gratuluję. I oddaję Tobie, Aleksander, głos, ponieważ Ty jesteś tutaj gospodarzem. Bardzo dziękuję za prowadzenie tej części. Szanowni Państwo, idziemy zgodnie z programem i do słowa powitania mam przyjemność zaprosić prezesa Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego, pana Zawsze przyjąłem zasadę, że my musimy mówić krótko. Musimy mówić krótko. Nasza akcja ratunkowa trwa 6 minut i tyle powinienem mówić, żeby nie przedłużać i rozpocząć. Dziękuję za zaproszenie, za pomoc w zaproszeniu w sumie najważniejszych osób w ratownictwie w Europie, czyli zarządu ILSI. Mamy nadzieję, że Bydgoszcz będzie się Wam podobała, ładne miasto. Przepraszamy za kłopoty w czasie transportu, pogoda była kiepska. Natomiast, Szanowni Państwo, Kongres Bezpieczeństwa Wodnego. Przez dosyć długi czas pracowałem w administracji rządowej, gdzie okazało się, że bezpieczeństwo wodne to również i susza, bo to też jest problem z wodą. Natomiast Kongres Bezpieczeństwa Wodnego w odniesieniu do nas, do WOPR-u, czyli do organizacji ratującej życie, jest rzeczą bardzo ważną, ponieważ tu są nowinki, o których nam się czasem nie śniło. Potrafią Wy, którzy siedzicie tutaj, którzy przyjeżdżacie z całej Europy, z całego świata, potraficie wpaść na tak ciekawe pomysły, które potem możemy zaaplikować do nas do pracy, które są pomysłami dosyć nowatorskimi
Niektórym się nie śni, cały czas myślą, że ratownik to jest człowiek w kąpielówkach i z gwizdkiem i w czapeczce. Natomiast takie kongresy powodują to, że ratownictwo idzie naprzód, idzie z nowościami, a ponieważ są tutaj również, widzę, znajomych, którzy zajmują się zawodowo produkcją takiego sprzętu i nowych technologii, mam nadzieję, że będziemy mieli to jako ratownicy, czyli jako nasi ludzie, dostępne to do używania. Dziękując wszystkim za zainteresowanie administracji rządowej, samorządowej, uczelni, szczególnie witam członków ILSI, Detlef, ciebie szczególnie, bo jesteś daleko, i życzę owocnych obrad. Jesteśmy do dyspozycji, z ILSI się jutro widzimy na zarządzie i tyle, 6 minut chyba minęło. Dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Z nami jest obecny prezydent Europejskiej Federacji Ratownictwa, doktor ILSE, doktor Detlef Mohr, i dzięki temu, że tak prężnie działaliśmy, pan prezydent będzie miał troszeczkę więcej czasu na powitanie i przedstawienie swojego wystąpienia. Dear Mr. President, my congratulations for you with your award, and now you have the few words for invite people to our Congress and also your speech. Now we see it. One moment, please. One moment, please. We do not hear your voice. Please let me know if you... It's okay now. Now it's okay. Yes, thank you, Alexander, for the introduction. Thank you all for the honors. And dear distinguished guests, dear members of the life-saving family, dear participants of the conference Rescue 2022, you all are together in the room with the same interest. We are engaged in the fight against drowning. Unfortunately, I can't be together with you in the beautiful old city of Bydgoszcz due to a serious health problem. Please apologize, I was not able to travel. I'm very proud to represent the International Life-Saving Federation of Europe, to represent about 5 million aquatic lifesavers, to represent 54 national federations working in the field of water safety in Europe. The whole life-saving family and the drowning prevention community are very grateful to Professor Alexander Scali and the University of Bydgoszcz, the organizing committee, and all the volunteers helping to make this event remarkable. I feel honored to open this international conference. Thank you for inviting me. This gives me the opportunity to present to you an overview about the situation of drowning and drowning prevention in Europe. But let us not forget the tragedy, what happens in Poland's neighbor country, the Ukraine. While we are talking about drowning in leisure time, people are dying and suffering in a military aggression. We feel with our friends and the whole people of this country. Let the war stop, and may it soon possible to reinstall the peace. The 75 years of peace in Europe
have been so important for the whole mankind and our own development. Still, 23,000 people are drowned every year in Europe. Our vision is a world free of drowning. In every hour, in average, 3.5 people drown. Male much more often than females. Drowning is the second leading cause of death for children between 5 and 14 years of age. Drowning is also in Europe still a topic. It is one of the leading killers. 12 years ago, the death rates in the 3 countries with the highest rates are 23 times higher than in the safest 3 countries. The drowning rates had a span from 0 to 10. In the last 10 years, this situation could be a little bit more improved. Now we have a span between 0 and 6. So the drowning figures are still too high. If we are looking into the distribution, then we see that in the top of the ranking, there are several countries which don't have life-saving federations. We should found life-saving federations in these countries to help to reduce the drowning figures. It's a scientific conference, and I might to remind you that in the statistics you find only the fatal drownings. But according to the definition of drowning, we have also non-fatal ones. A lot of people rescued suffer lifelong need treatment and care. So it is important not only have a view on the fatal drownings. Usually in the statistics, we find under fatal drownings only the accidents with drowning and submersion according to the International Code of Diseases, W65 to W74. But it's only a small part. It's not a half of all the fatal drownings. A lot of cases are hidden in other groups of the statistics. And we have to figure it out, to analyze the reasons why it happens, to prevent drowning. Our main message is every drowning is preventable. And prevention and rescue, information, training, and rescue. These are the key elements to reduce drowning figures. I believe we all in Europe have national data we can analyze. But let's have also a look into the other fields, how we can be successful in Europe. So it needs a governmental prevention strategy and also law. A lot of countries are together, member states in the European Union. And so we have also European and national law and regulations already for employers, operators, manufacturers, and also for education and training. We need further a national water safety plan with a steering board. And in this steering board, you should integrate also
these NGOs which are familiar with life saving. So let me explain you a successful field. Drowning at work could be reduced nearly to zero. It was a huge problem 30 years ago. But now we have a European law for occupational safety and health. It is obligate to fulfill risk assessments at workplaces. The employers are responsible for these risk assessments, and they have to take measures, technical measures, organizational measures, and also the personal measures, like wearing PFDs. And we have also programs for individuals under special risks. Also in the field of consumer protection, we have a European law for product safety. Only safe products can be traded on the European market, like leisure boats, sport equipment, personal floating devices, inflatable toys, and so on. And also here, the manufacturer has an obligation to make a risk assessment. He has to declare the remaining risks which could not be avoided. And safe products will get a CE signage. So market surveillance is now a strong field in the politics, and we have state authorities to enforce these European laws and regulations. But we have also in Europe regulations for private landowners. They have to care for hazards. Municipalities are responsible for places with public access. Operators of designated bathing areas, operators of marinas and pools, hosts and organizers of public events, all these are responsible. And we have also authorities for enforcement of the regulations. And this was a successful story in the last 25, 30 years in the European Union. But still there are private pools without fences. And we need an access management, barriers that children are not falling unintended into the water. What we need is also a social awareness of drowning and its risks. The NGOs familiar with water safety, as I mentioned already, should be integrated into the politics. The ability to swim is a main point, and it's important for all parts of the population. So we need policies and programs for certain target groups, and we need also an efficient system for information, training, and rescue. The life-saving federations, together in ILSE, could help. So developed the state-of-the-art risk assessment, and risk assessment at beaches means more information, more lifeguards, more rescue equipment, and in total, more safety. So we defined risk assessments for designated bathing areas, for marinas, for pools, also for life-saving championships. We had serious drownings in Australia at the championships. So we need also risk assessments for our own events. We have a signage of safe beaches or lifeguarded beaches, warnings at spots with high risk, information tables, and in Ireland they made a lot of efforts and had a lot of success
also to reduce suicide at those spots where the likelihood is very high that people are jumping into the water. We also need risk assessments for events, for water sport events, for mass events near to the water, also for crowd control near waters. And what is also important, alcohol management. This is the main topic in Europe. If we are comparing Europe with the other regions of the world, we see that the drowning mortality of males between 30 and 49 is the highest, higher than in Africa, in Asia, in America, in the Middle East. So we have the problem, and we have to fight against risky behavior. This is a major risk factor in drowning. And we should not behave risky, not swim alone, always at lifeguarded waterways. We should wear life jackets when boating or doing other aquatic activities. And as we already did in the past, in many countries, we have programs for target groups like migrants, like children in the kindergarten, primary schools, secondary schools, also for the parents, for the teachers, also for the water sports societies. Yes, we have also safety regulations for ferry operators, training lessons for target groups. This could help to increase the knowledge about drowning and how to behave. The information of the public is important. The life-saving federations now have standardized flags and signage around the globe. And we have also standardized information tables. We are informing about risks in storm, flood, and other critical situations via TV or via push mails in our phones. So we need more activity also for civil protection and disaster prevention. The floods will become more and more due to the climate change. So the citizens should be prepared for flood disasters, not only the life-saving federations and the rescue operators. 75% of these deaths in the floods could be avoided. Last year we had in Germany such a flood in the western part. There was a warning of the public, but the people, they could not believe that the water level will increase around 11 meters. They didn't left the homes. And then we had 190 deaths. They could be avoided. The citizens must know also how to alarm emergency services. We need also public rescue equipment at certain spots with high risk. We erected lifeguard stations at beaches where there's a high level of public use. And we provide appropriate technical and medical equipment to the lifeguard stations and the public services. Our governments, they deliver to the European Union also those beaches where a lot of people are bathing. They're checking the water quality, but not all these spots are lifeguarded.
And we have also to know these places, they are already identified by our governments. This is a distribution of these 20,276 designated bathing areas in 30 countries of Europe. And it is not to understand that in some countries, the life-saving federations don't know if these beaches are lifeguarded or not lifeguarded. We should concentrate on these spots where the people are used to go for a swim, go for water activities to reduce drowning. We should watch our children. This is very important. And we should know that the ability to swim is a human right. Every child has a right to learn to swim and should also know water safety skills. So, in summarize, what we are observing, and sometimes we're getting the impression that it's worse as ever. Less swimming lessons in the school, lowering numbers of public swimming pools, less interest in parents, lower education level is also a problem, and also low income. And so in 2018, the number of drownings has dramatically increased. In some of the European countries, up to 25%. It seemed to be a general lack of societal awareness of these problems. And the number of those children who are not able to swim increases constantly. So 90% of these deaths among children could be avoided. We have to raise the politicians' awareness of their obligations. We have to start initiatives in a simple, economic, and effective way. We should undertake preventive action and act intersectoral and ensure safe water environments. Yes, and we were also successful, as I explained. We have certain programs which were very successful in the past. I remember, or I like to remind you, that the 25th of July, since last year, every year is the World Drowning Prevention Day. And I believe everybody could do something to prevent drowning. I believe that UN General Assembly resolution will be part of the discussion in the conference, and I there's no need to concentrate on that. The ILSE, the life-saving federations, we are especially active in these two fields of 10 possible action fields to prevent drowning. 1 minute, Mr. I'm President. ready. And so this is where you all should take action. We all can take action to stop drowning. Train safe rescue skills, be able to rescue, and then is our lesson. Every non-swimmer becomes a swimmer. Every swimmer should become a lifesaver. And I like to ask everybody to support us, life-saving federations, in our fight against drowning. Please support us to make Europe safer, and please support our prevention programs. Thank you for your efforts and attention, and I wish you a lot of success, good discussions,
And I hope that this will give us a new start in the future with a lot of energy and strength. Thank you for listening. Thank you and good luck for the conference in the next 2 days. Thank you all. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President, for your speech, that you was with us. We wish you quick recovery and back to health. Thank you again. Thank you, Alexander. Teraz pozwolę sobie zaprosić z wielką przyjemnością do słowa doktora Klausa. Ladies and gentlemen, dear friends, Dieter Mohr has already given an introduction to my special speech. Therefore, I can shorten my introduction. Only one additional point. He has spoken about the fatal drownings, but by the experience, the non-fatal drownings have 150% more than the fatal drownings. This is very important to know. Looking to the age of the drowning persons, the highest rate we see of drowned children at the age between 0 and 5 years. Therefore, DLRG, in cooperation with NIVEA, developed a set of methods to reduce these problems. The base is the DLRG NIVEA Kindergarten project, which is added, for example, by the DLRG NIVEA beach parties and the project Learn to Swim with NIVEA. Doesn't work? Okay. Now we look at the DLRG NIVEA Kindergarten project, which contains a 2 hours program. Around about 1,200 events every year are realized in Germany. These facts are the base of the project. Warum funktioniert das nicht hier? Now it's again. Okay. These facts are the base for the project. The DLRG drowning statistic showed year by year a high number of drownings of children aged 0 to 5 years. A lot of these accidents happened at home, in garden pond and in pools. For example, drowning in Germany graded by location and the age of 0 to 5 years. I have started with a statistic of drowning in 2005. There you see 8 persons drowned in the ponds in the private garden. Rain barrels, 1. 3 in swimming pools, lakes, 5, and in channels, 1. In total, at that time, 21 children died in the age of 0 to 5 years. These figures could be reduced in Germany in a very good way by our DLRG NIVEA Water Safety Action Program. A responsible permanent supervision of children in and at the water, safety prevention when playing in and at the water, for example, with
BEMA Schwimmflügel at the arms, early child-oriented information about the dangers of water, learning by playing, for example, in the DLRG Nivea Kindergartentag, a day in the kindergarten. The concept for a 2-hour program in the kindergarten compromises information for the parents, also to the parents information about DLRG and the work, but in the center we have the work with the children, and there's playing and experimenting in the center. We see, and I will explain the different parts, the song about the swimming rules, active games about the day of a lifeguard, talking about and learning the swimming rules, active game with a parachute about how to use the equipment of a lifeguard, Punch and Judy show about the swimming rules. These elements are now explained. The song about the swimming rules is very nice. I have an example here. I will present to Alexander later on. He can show it. The song runs through the project. Music and words are exclusive for the project. The kindergarten keeps the CD for further learning. Selected swimming rules are going to be explored and colored. You see how nice they are working there and presenting their results. The junior lifeguard program and game, in this the children get an idea of the work of a lifeguard and they learn some rules for swimming and self-rescue. Another game is playing with the parachutes. The children shall get little experiences with this life-saving equipment, and you see the different kinds of life-saving equipment on the pictures here. And they are playing in the parachute ocean, a little world for the children. Very attractive is the Punch and Judy show. The puppets do not know and obey the swimming rules. The children are supposed to correct them and they shall say and cry, stop. In this way, the children show what they have just learned. It's very attractive and a very nice idea. Our efforts with Nivea in Germany cover in addition beach parties at the Northern and Baltic Sea in summer, learn to swim with children in the whole year, and special information tables on the base of ISO 2712 at more than 300 beaches at the Northern and Baltic Sea. That's the highest number of these tables in the world. And the tables have information about the risk of the beach, but also the possibilities to swim or to enjoy. And the specialty in our tables is that under this information for the parents, there's a special information for children, separate part, and there's also integrated what you have seen by Detlef, the lifeguarded beach, the head of a lifeguard, which shows that there was a risk assessment. In Germany and Poland, the number of drownings of young children could be strongly reduced. In the age of 0 to 5 years, the figure could be reduced to about 10 to 12 children per year. That's 50% less than before. But in the Baltic area, we have a much bigger problem. In Latvia and Lithuania, these drowning figures are around about 10 to 15 times higher. In this eastern part of Europe, our efforts must be increased very strong. Already with simple methods, the lifesavers can help in drowning or other water accident situations. There are various measures on different levels which help to reduce the number of drownings worldwide. Citizens and politicians, regional and central,
governments are requested to develop an extensive system of drowning prevention and put into praxis in their countries. Good luck. Good morning, ladies and gentlemen. What an honour it is for me to follow my good friend Dr. Klaus Wilkins in making the next presentation. Thank you, Klaus. For those who don't know me, I'm from Great Britain, but I'm the ILS event director, so I'm responsible for managing and directing the major championships and life-saving sport events that we have. And I want to talk about what it's like when you're trying to organise this during a pandemic. So I'm going to talk about the logistical challenges that we face in managing our events, adapting event rules to deal with COVID, and the impact particularly on competitive lifesavers and how it affects them. And finally, learning some lessons about how to react next time a major pandemic hits us, because believe me, it will at some point. But first of all, let's touch on why life-saving sport is so important. It's important because of this. We have to be fit to save a life. That's what we do. We're primarily life-saving humanitarian organizations before we become sportsmen. And this is what we do. And what we try to do is to encourage young people to become lifesavers, because they learn the skills that they need later on. We turn them into the lifeguards of the future. So it's good to hear that all, or a lot of organizations are relying on getting young people in, and we use sport as a way of encouraging them to participate, because they're young people with access to so many different kinds of opportunity, activity, particularly sports, that could actually give them greater financial reward than they would get through being a lifesaver. So it's really important that we have life-saving sport. It's fundamental to what we do. So where were we in March 2020 before COVID, BC, before COVID? Well, we were 6 months out from the World Championships in Riccione. We just got over one major hurdle where they decided to close the airport in Bologna to resurface it during when our events would be on, and we had to try and find a way around that. And then COVID became evident. It's the event planner's nightmare. And Italy was the worst affected European country from the start of the pandemic, as you all know. That's where it really branched out in Europe, and we all felt the effects, and Italy was hit probably the hardest. So that's where we were, and then COVID hit. So over an intense period of 3 weeks, we monitored the spread of the global spread of COVID-19, other sports. The Olympics, which was the big sort of major sporting event of the world, had not been postponed at that time. And so we were saying the same thing. Yeah, we don't see any reason, we won't, it's still 6 months away. But then within about a week, it all changed. And so we had a big meeting and decided we had to postpone it. So as you see, Riccione 2020 became Riccione 2022.
A lot of people said, why are you not why are you postponing it by 2 years? Why not 1 year? I think experience shows that we did the right thing, because in 1 year we could not have held it in Italy. But it was a major headache. So the immediate problems that it caused, of course, everybody wanted their money back right away. Accommodation and entry fees, that was a big nightmare. And also, Italian emergency law only allowed for the use of vouchers valid for 1 year. So that was to protect their tourist industry and to protect their economy. So we were saying to people, no, you can't have your money back. You can have a voucher, though. It'll be good for 1 year. But of course, we've postponed by 2 years. So we had to persuade the accommodation providers to make the voucher valid for 2 years. We had angry reactions, obviously, from those who had their events cancelled, and they thought we'd taken the decision too early. Major reorganisation of our World Championship events, because we had an event already planned for 2022. We moved it to 2026. And also, you couldn't get event cancellation insurance for love nor money after that, because clearly a pandemic had happened and government regulations had come into force. So it caused problems for a lot of our national federations, who, again, as I stress, are humanitarian organisations first, life-saving organisations. And this little devil here, this COVID virus, caused great problems. So national federations saw great loss of income right away, because all events they had were cancelled. All lifeguard courses, they were all cancelled. They couldn't be run. All training activities ceased. They had to close their offices, work from home where they could. Basically, the job they're there to do, which is to save life, they couldn't do anymore, because they couldn't go out and train people and also save life when people were out. Living with these restrictions, all pools were closed, and some have never reopened. So a real source of income for some, and also an environment to train people. Lifeguards couldn't maintain close contact with victims, and that even affected them on attempting CPR. Lifeguard patrols, when they did start and open up, became more advisory than action or physical support. You could tell somebody where not to bathe, but could you go and rescue them? Could you actually get in close contact with them? Could you perform CPR? Training manuals had to be adapted to enable lifeguard certification to continue, because some of the activities that needed close contact in the certification process couldn't be carried on. Volunteers often stepped in to replace professional lifeguards who were not deployed by the authorities in the early stages. As COVID restrictions began to be released, huge surge of people heading for beaches, particularly as lockdown was relaxed. And that led to more incidents on crowded beaches. Some of the shots that I saw, some of the news footage I saw, where beaches were absolutely packed. I don't know why people still went there, but they could see a packed beach, but they still went onto it. You know, I would have gone home and found another beach, or not gone to the beach if that was the case. There was also a big impact for life-saving competitors. For many of them, access to their training environment was immediately denied. Even if they weren't an elite competitor, but for elite competitors, that's all they had, and they couldn't do any training in water at all. On social media, we could see that morale was very low, and mental health was certainly affected. Some federations, fair play to them, they set up virtual challenges that people could do in their garden or the house. Spanish Federation had a good one. It was really good. We promoted it around the world as far as we could. And also other people posted online what they were doing to say how they were trying to keep fit when they couldn't even go outside the house because of lockdown. Very difficult for competitors. In 2021, some domestic competition did start. The World Games, for instance, have been rescheduled to 2022, with the Olympics going to 2021, and we had to qualify people for the World Games. So we had to get approval from the World Games Association and set up a series of national events and time trials that could be used over the year in COVID-secure conditions with limited numbers of competitors.
35 events were held globally and 1,000 ranking times were posted. But we had some difficulties because nations were at different stages in the pandemic, and countries such as Australia and New Zealand could not qualify for the World Games because they could not move their competitors from one state to another. In New Zealand, they had a pool in Auckland, but all the competitors were in a different region, couldn't cross the border to go into the Auckland area. Same in Australia. In 2021, our colleagues in Spain, well done to them, they put themselves forward to host a regional competition. And this showed me, as the ILS event director, what could be done. So the European Championships were held in September 2021. But some of the things we had to do, we had to extend the number of days, for instance. It was additional costs for the teams and the organisers. There was temperature testing on the pool entrance. You can see everybody's wearing a mask. Social distancing, mask wearing, mandatory one-way entrances and exits from competition. So there they are going into the cirque, as you can see, the German team, and they're wearing masks as they leave the lock-up to go into the competition area. There's part of the cirque. One of the competitors is still having to wear the mask because they're on the pool deck. Obviously, they can't wear them in the water, but so the cirque was modified to reduce physical contact with victims. And all equipment was disinfected, starting blocks, rescue tubes, mannequins, all the way. Even at the beach, you can see the officials there having to wear masks. And even out in the boat, where you'd think, well, they're miles away from anywhere, there they are, they're wearing masks. That's what it was like. But well done to Spain for holding it. 14 countries attended, probably 2/3 of what we might expect. So this got us thinking about our World Championships in 2021. And we had quite a lot of planning to do with our colleagues from Italy. In November 2021, we had to take the position 10 months out from the World Championships in 22. We had to cancel 5 of the 8 championships because the Omicron variant was growing, and where we thought we were getting better, suddenly the surge was on and it was getting worse. So after a promising summer of 2021, there we were. So we cancelled 5 of the 8 World Championships for various logistical reasons, particularly in the pool where space restrictions are very tough. There's only Masters and national team events are going to take place. So 4,000 of the 6,000 participants haven't got an event. We've extended the national teams events by 2 days to give us the time and space to run it. We've cancelled the cirque because in Italy, the lock-up situation that we had in Spain, we're not able to do. And we've had to give full refunds, of course, to those whose events have been cancelled. Space management of the pool is really, really tight. The restriction of everybody having 5 square meters of space in the water, that's quite something. And 12 square meters of space per person inside the pool building, reducing the capacity in the pool to 30%. And that includes all the participants, including the officials, the pool operators, the time people, etc., everybody. COVID-19 testing was going to be mandatory every 3 days for all participants. We've got a limit entry to events so that we keep people outside the pool and only let them into the pool when they do their events. And also the number of coaches and team officials that can accompany the competitors into the premises, that's limited. And in Italy, particularly, all participants going into the pool had to show proof of full vaccination. And that could have prevented some from participating because negative tests that they might have done would have been insufficient. So that really was where we were in November last year. Mandatory mask wearing to FFP2 standard in all environments. Mandatory one-way systems for athletes and permitted coaches and technical officials. Sanitization of all the equipment before every race. Spray all the starting blocks, spray the mannequins, spray the rescue tubes, spray all the boards and skis at the beach. Keeping athletes in bubbles, including transportation, very difficult to do. The green COVID pass that they had in Italy to access any venue that was needed. We had to redesign the ocean arena so that there was a one-way in and one-way out
system, and medal presentations, as in the Olympics, you have to present your own medals. Even catering as social arrangements, no parties for a start, and no catering at the venue. So you have to take people back to the hotels, then back to the venue. Transportation becomes a problem when that happens. As I say, no closing parties, so no, in Spain, after the European Championships, they all drove home. They didn't even stop to have a drink. And the opening ceremony would be limited to a number of people per nation, and no parade of teams. And closing ceremony obviously had to be held in the open air. So those were the things that we were doing from that point of view. And then transportation, we had to get people from Riccione to Riccione from Bologna, which is about an hour's transfer, because Bologna is the main international airport. And the capacity of vehicles has to be reduced by at least 50%. Public transport couldn't have been used. And in the city of Riccione itself, local transportation relies on only provided transport, no public transport to be used, and only 50% capacity. Presents huge problems when you're trying to manage a huge number of competitors. So we did encourage teams to bring their own transport. It's easy for those in Europe. Of course, if you're coming from Australia or America, then you can't do that so much. And also the cancellation of the in-venue catering requires you to go back to hotels and return to venues for the final. That was then, but now move on another 6 months where we are, or 7 months as it is now. So Italy has lifted quite a lot of those restrictions, but there are still some that remain, more so than in other countries. They're very cautious, and that's their government has decided on that. So access to the country still requires either a full vaccination or now a negative test. So that's helpful. But Italy has a condition itself, the federation, through their FINA links, that they've got to have a negative PCR test done within 48 or 72 hours of arrival at the accreditation centre. So it's not just a question of showing your vaccine certificate and waltzing into the country and then thinking you can go straight into the competition. You have to show a negative test before you can do that. And 2/3 of our competitors don't have any events now because we've cancelled them. And there are still some space restrictions within the pool. And whether we can allow spectators into the pool is still a debate. And mask wearing inside will still be compulsory. So, it's not completely gone away. And spending a day in the pool, in the hot environment of a pool, or the humid hot environment of a pool, wearing a mask, it's not pleasant. If you're a competitor, at least you can take it off to race. But when you're there as an official or a spectator or whatever, you've got to wear it all the time. And it is, a lot of people had a mask rash in the end, I think, after the European Championships. I know I did. The events do take longer to run as well. And although we can allow in-venue catering, we have to take longer to run them. But there is going to be a World Championships. So just in summary, in learning the lessons, we have to be prepared for anything. I think there should be a infection control, pandemic control team on standby for all major events in future, because who knows, this is now COVID, but it could be something else quite soon. We need to encourage more social distancing, allow longer to run events, keep spectators outside as other sports have done, and where space restrictions apply, restrict the entrance. We need to amend the rules where required, reduce the number of technical officials to a minimum, and disinfecting equipment is possible. We know that can be done now. Most competitors will accept those restrictions if it means they can race, and they know that they're put there in place for their safety. So that's good, but we still need to check the mental health of competitors. It's a real problem when they're denied access, and that is it. Thank you very much, John Martin.
going to talk a little bit about medical response for maritime emergencies for kayaking. And I think I went the wrong direction. There we go. Nope. So I started a nonprofit college, so a couple of disclaimers. The College of Remote and Offshore Medicine, we focus on medicine in austere environments, and we have collaborations with the University in Lublin as well as Ternopil State Medical University. Thanks. As well as the university in Ternopil, Ukraine. And I'm board of directors of another nonprofit, SMS, which runs the Prolonged Field Care Working Group. So prolonged field care, it's a problem with distance. And here is a map of your country, and all of the red areas are showing where you have at least 40 kilometers to the nearest emergency department. And look at that, it's lovely, it's green. You guys are doing very well with having short access to an emergency department. If this was a map of my home country of Ireland, it would be a lot of red areas and not nearly as much as far as green. So the distance to getting a kayaking casualty, a maritime casualty to the emergency department causes problems. So here in Poland, the majority of your waterways look like this. It's lovely, isn't it? There's not a lot of risk of hypothermia, risk of drowning, but not a lot of problems. But you do have this. This is Catsfin Falls. If I have my maps correct, it's about there. Catsfin, I think that's the way to pronounce. One of my faculty is Polish, and she's teaching for me in Malta. She was kind enough to send me a recording of how to pronounce Catsfin, so I hope that's correct. So if you look, this waterway is in a very much a remote area. This is at least 30 to 40 kilometers from the emergency department. So my discussion this morning is how you can treat this casualty and keep them warm and safe and keep them from getting more harm whilst you're waiting for the helicopter or whilst you're waiting for the ambulance to get there. So here are some of the main injuries that you're going to find with kayaking and with any of these maritime water-based activities. Most of these I've seen or have done, including drowning. I had a shallow water blackout when I was doing Special Forces training. We had to swim 50 meters underwater, and I blacked out and drowned, but they pulled me out. I don't think I have any brain damage, but my wife might have a different opinion on that. So these are the types of injuries that you need your medics, your rescue personnel to be very good at, because this is what you're going to see. And then treating them is one thing. So first aid is first aid, or medicine is medicine, and we all follow kind of an ABC format. These are 2 pages from the field guide that my college produces that will walk you through the ABCs or the CABCs. And because if you're in a prolonged environment, you have your casualty for a long period of time, you need to do a few extra things than just scoop them up and put them on an ambulance. When I've worked on ambulances, I seldom have my casualty for more than 10 minutes, 15 minutes, and I get through my CABCs and maybe down to circulation disability, and then we pull into the hospital, and I throw the patient into people who are a lot smarter than me on how to deal with them. In a prolonged environment with your maritime injuries, your kayaking injuries, you have to deal with environment as well. There's hypothermia and hyperthermia. And we add 3 more at the very end, and it's not just to prove that we can know our alphabet all the way up to H. By going all the way down to Hitman is when we automatically roll into dealing with this casualty for a long period of time. So prolonged field care is treating a casualty that you're going to have for a while. So in a best case scenario, in the map of Poland, we saw lots of green areas. So if somebody has a kayaking emergency or a water emergency, you stabilize them, ambulance shows up, and they're in the hospital in 10 minutes. That's perfect. But as you've seen in the map of Poland and throughout all of EU, there's many areas that are red that you are going to have a casualty for longer periods of time. And there are some
things that you can teach your rescuers that will help them deal with that. And we use the mnemonic Hitman. This is something I've learned from the SAS in the UK. I taught them in 2008 or 2009, and they discussed this and how they approach a prolonged casualty, and now we're implementing that in academia as well. So Hitman is just 6 main topics that you need to deal with when you have a casualty for long periods of time. So head-to-toe exam, just to make sure you didn't miss anything. Infections. If you have a casualty for longer than 6 hours, you have to deal with infection. So in a perfect world, they're in the hospital by then. But if you have them for a while, or like overnight on a mountain rescue or something like that, you may have to wash out the wounds and treat the wounds a bit. Tubes, as medics, we love to put lots of tubes in the people. In your first responders are going to put tubes down the mouth to help them breathe. So we got to make sure they remain clean if you have them for your casualty for long periods of time. Medicines, you got to think if you're with a casualty for overnight, the medication you gave them, the paracetamol or something for pain might wear off. They're going to want another one. Administration is basically keeping your paperwork up to order. But the last one is the one that's really important for the lesson this morning. So the nursing care of a casualty is something that you need to tell your medics, your first responders. And so my nonprofit, we got together, we tried to come up with a way to have a mnemonic to deal with all these nursing problems. And I don't know, 33 years of being an EMS, if I had to do it over again, I would have started as a nurse. They're far smarter than me, and they have all the nursing skills and the knowledge that will be needed. So for those of us who aren't nurses, we have to relearn this. And so we came up with sheep vomit. Now, that's not the best option. So another Green Beret works with me, Jason Jarvis, and he and I sat down, and there may or may not have been some pints of alcohol involved, but we were trying to figure out the mnemonic for these nursing emergencies. And he came up with sheep vomit, and I tried really hard to find something better. I couldn't. So these main things that your casualty is going to have a problem with can be addressed with this. So the skin protection, you got to get the wet clothes off. If they're in a hot environment, you got to protect them from the sun. If they're in a cold environment, hypothermia is definitely an issue with water injuries. The elevating of the head, this is something that we're just not supposed to do as paramedics, are we? But in a prolonged environment, by raising the head, you're going to reduce the pressure for a head injury. But more importantly, they're going to be less apprehensive, and they won't complain as much. I don't like complaining patients. I will do everything I can to keep them quiet and happy. So elevating the head will help. Passive range of motion, so if you're going to have them for 6 hours and they're just laying like this for 6 hours, it's not very healthy. I kind of do that when I watch Netflix for 14 hours. That's not very healthy, is it? So you do need to get up and move around a bit. The P's are the most important thing. How many of you would be willing to lay on this concrete floor for 6 hours? You're going to get pressure points, and your patient will complain. Right? We don't like complaining patients. So if you had a choice between laying on the hard floor or laying on a nice, comfy couch, you would want to lay on the comfy couch. So for your prolonged care of a kayaking, while you're waiting for the helicopter to come or the ambulance to come, you need to make them comfortable, because within 30 minutes of laying on this hard floor, you're going to have ischemic injury. You're going to start having some pressure sores. Maintaining vital signs. Over 6 hours, we want to watch the vital signs, and if they start going down, I'm losing cool points. I've got to do something to keep those vital signs stable or better going up. That's a happy day at the office when the vital signs go up. So oral hygiene, if you have a casualty overnight, you want to brush your teeth, right? So for your casualty, it's also just a comfort for them. And massage, keep them from having DVT. Ins and outs as far as maintaining that they have food in and food out. And this is a contentious for those of us working in remote environments. Do we feed them or do we let them drink? And that's up to the doctors who are running
your rescue organizations to discuss. And the last one is turn and cough, and your lungs like to move. So if you have a casualty that you're stabilizing for long periods of time and they're not doing deep breathing, it's better to get the lungs to move. So this is kind of a quick overview of the prolonged field care options for your kayaking casualty or any of your rescue emergency casualties that you're going to see. If you have any questions, you can send me an email, but thank you. It's been an honor to be here this morning. Chciałem Państwu w miarę przedstawić, co robię w czasie wolnym od pracy, a przy okazji namówić do współpracy w zakresie tworzenia nowych rozwiązań w zakresie ratownictwa, bo ten temat jest z tym związany i taki jest mój cel, by tym, co potrafię, to przekazywać. A z wykształcenia jestem ślusarzem, więc trochę mi jest tym łatwo to wykonywać. Chciałem jeszcze nadmienić, co tu nie widzę, ale powinno być, że moje przemyślenia i działania są wsparte przez moich kolegów z innych środowisk. Mam tu na myśli pana profesora Stanule, pana profesora Skalskiego, pana profesora Skaliego, pana profesora Wisnera, którzy kiedy tylko potrzebuję jakiejś opinii, wsparcia, to służą pomocą. Każdy z nas wie, że na obszarach tak zwanych wyznaczonych zgodnie z rozporządzeniem należy mieć na wyposażeniu łodzie wiosłowe, w mniejszej ilości łodzie motorowe. W związku z powyższym ten sprzęt był podstawą do moich przemyśleń i próby zmian wprowadzenia bardziej po prostu skutecznych i wydajnych urządzeń. Problem w ratownictwie wodnym, jeśli chodzi o łodzie wiosłowe, to jest ich kształt, bo to są łodzie wypornościowe, o skośnym dnie, wysoka pawęż i, jak mówiłem, związana z tym wąskim kadłubem stateczność. Nie wspomnę o ilości miejsca na pokładzie, które jest ograniczone i ławkami, jak również szerokością kadłuba, jak również też skośnym dnem. W większości, nie u wszystkich jednostek. No nie wspomnę o tym, że wyciągnięcie człowieka na pokład z wody to jest kwestia ciężaru osoby wyciągającej i wyciąganej. Nie wspomnę o tych aspektach, jak również o stateczności tej jednostki, no i innych jeszcze uwarunkowań. Rozwiązaniem tym może być między innymi moja łódź wielofunkcyjna Laura w wersji wiosłowej, bo ona ma jeszcze funkcje inne, o długości 4,26 czyli 14 stóp i szerokości 2,8 metra o kształcie skośnym, lekko skośnym dnem warunkującym stateczność poprzeczną. Łódź ta ma prawa ochronne na wzór użytkowy uzyskany w Urzędzie Patentowym RP. Tak ona wygląda i jak Państwo widzicie, mając jeszcze do dyspozycji wyciągane z dulek wiosła, można je wykorzystać do przedłużenia rufy i do właściwie wsunięcia osoby poszkodowanej na pokład, a brak pawęży nie ogranicza tej czynności, jak również szerokość łodzi nie stwarza dużego zagrożenia po prostu przechyłem i wywrotką. Można wciągnąć jedną osobę i udzielać jej w jakiś sposób pomocy na tej jednostek, szczególnie, że ławka wioślarza jest mobilna, można ją przesuwać. Jakby ktoś się uparł, to można też to robić w 2 ratowników i 2 osób poszkodowanych, mimo że łódka ma tylko 4,26 długości. Tutaj akurat jest zdjęcie, kiedy stateczność łodzi pozwala nawet na zastosowanie podania koła rzutem.
widać, że ona nie traci stateczności mimo tam jakiegoś wysiłku przy tym rzucie. Ale jak wiemy, łodzie wiosłowe mają to do siebie, że są wolne i przez to mniej mobilne. Więc rozwiązaniem są łodzie motorowe. No, łodzie motorowe mają swoje zalety ogromne, to każdy sobie zdaje sprawę. Jednak na wyposażeniu tak zwanych wyznaczonych miejsc do pływania i kąpieli, czy kąpielisk, to się wiąże z ceną i nie wszyscy gestorzy są w stanie posiadać wystarczająco dobry sprzęt, a przez to drogi sprzęt. Jeszcze przy innych sprzętach jest to, że mimo że są skuteczne, to jednak udzielanie pomocy wymaga wsparcia drugiego ratownika, wymaga też siły tego sternika, żeby miał, jeśli jest sam, wyciągnąć drugą osobę na pokład, załóżmy skutera, dlatego też mimo że są super, świetne, to jednak jakieś ograniczenia w tym zakresie występują. Natomiast jeśli są małe jednostki motorowe, tak jak ta, która tam ma silnik 2 konie, 2,5, co niedużo jest, to jednak kiedy sternik siedzi przy rufie, przy silniku, to raz, że przeciąża tę rufę i dziób się podnosi do góry, ma ograniczoną widoczność, to jeszcze dość często zamiast zajmować się obserwacją terenu, to co chwilę skręca głowę, patrząc jak ten silnik mu pracuje i tak dalej. Dlatego też te czynniki były dla mnie wyznacznikiem, by coś wymyśleć innego. No tym innym czymś to jest moja propozycja łodzi Laura w wersji motorowej z silnikiem 10 kW, czyli ten silnik, który w naszych przepisach prawnych nie wymaga uprawnień. I przy tej długości kadłuba 4,26 szerokość kokpitu wynosi 1,80 m, czyli dorosły człowiek może w poprzek się na tej łodzi położyć, natomiast długość kokpitu mimo siedziska, czyli konsoli, wynosi 2,40 m, czyli miejsca na pokładzie jest wystarczająco dużo. Tak wygląda ta moja propozycja tej łodzi motorowej. Szczerze mówiąc, to moim celem było ją tu przywieźć i pokazać. Zacząłem się przygotowywać od września, czyli będzie prawie rok. I jak się okazało, brakło mi tygodnia, żeby połączyć cięgna i po prostu wziąć ją na wodę na pół dnia, żeby sprawdzić, czy moje założenia są dobre. Tu wszystko jest zrobione przeze mnie. Znaczy przeze mnie nie do końca, ale wszystko, co jest tutaj, to jest jakby moje zachcianki, bym nazwał, wykonane czasami przy pomocy wspólników, kolegów. I tutaj, jak Państwo widzicie, ilość miejsca na pokładzie jest duża. Tu jeszcze będzie obudowa śruby, żeby nie uszkodzić osoby, która by tam była w pobliżu rufy, bo wyciąganie czy komunikacja na zewnątrz do wody jest między silnikiem a burtą. Zamiast jakichś lin, które biegną wzdłuż tej burty, są uchwyty, ale te uchwyty, wszystkie jest ich 8, są poza obrysem łodzi, także właściwie na łodzi nic nie wystaje, o co się można uderzyć, czy skaleczyć, czy potknąć. I z przodu jeszcze jest schowek na materiały typu tam powiedzmy medycznego, czy jakieś inne. Tu z tyłu też jest schowek. Tam pod siedziskiem też jest schowek na akumulator, na paliwo, także mniej więcej taka jest propozycja tej łodzi do użytkowania. To jest widok z drugiej strony pokazujący, ile miejsca i w jakim zakresie jest możliwy transport do środka. Jednak jak tutaj widzicie Państwo, ta komunikacja tyłem ma swoje zalety, jak również wady. Wadą jest to, że jednak mimo wszystko jest silnik i w wyniku emocji ratownika może w jakiś sposób tę osobę uszkodzić, czy spowodować jakieś tam powiedzmy niedogodności. Nie wspomnę, że tutaj na tej łodzi można założyć, mimo tej konsoli, co jest z przodu, czyli siedziska dla 2 osób, można założyć jeszcze siedzisko obok i prowadzić dulki, czyli traktować to jako łódź wiosłową bez demontażu, bo te części, które tu Państwo widzicie, można zdemontować tam na 2 śruby, na tej zasadzie. Jedna jest na naciągu, tam widać taką poprzeczną, a druga jest schowana
w części środkowej tej konsoli przykręcona do skrzynki mieczowej, bo po usunięciu tej części ta łódź może pełnić funkcję żaglowej. Rozwiązaniem tego problemu związanego z transportem między rufą a pokładem jest katamaran z ruchomym pokładem. On został zgłoszony do Urzędu Patentowego jako wynalazek przez nas dzięki współpracy z Wyższą Szkołą Gospodarki. Parametry są w miarę podobne jak w łodzi Laura, długość podobna, szerokość podobna, ale ma opuszczany pokład. I ten pokład opuszczany można regulować pod dowolnym kątem, bo to jest kwestia przełożenia bloczkowego i lin. Poprzez bloczkowe ułożenie, wykorzystanie bloczków, opuszczenie, podnoszenie po prostu nie wymaga, w ogóle to przesadzam, ale nie wymaga dużego wysiłku. I to tak mniej więcej wygląda, czyli ten pokład po opuszczeniu nie przeszkadza w pływaniu, bo woda przechodzi pomiędzy tymi szczeblami i właściwie jest jakby durszlakiem. Wystarczy nawet napłynąć na kogoś przodem i go wciągnąć przez to na pokład. Także taka jest idea. Jest tam też miejsce na sprzęt, który jest przewidziany dla łodzi ratunkowych i przy silniku tam te 10 koni, może jakby ktoś się uparł, można założyć większy. Może pełnić wygodną funkcję do opuszczania i do podnoszenia. Poza tym informuję, że pan profesor Skali na dole uruchomił film z takiej animacji wykorzystania tej łodzi do ratownictwa wodnego, także jeśli ktoś nie widział, to zapraszam do obejrzenia. Ta osoba może sama wejść na pokład, może ratownik zejść po tym trapie, nazwijmy, czyli opuszczonym pokładzie i wspomóc, potem wrócić i systemem bloczkowym, linowym wyciągnąć na pokład. Jak się okazało, zgłoszono ten nasz projekt, bo to jest projekt. Łódź Laura jest zrobiona, gotowa prawie fizycznie, natomiast ten katamaran jest w projekcie i teraz, jak już wcześniej wspomniano, miesiąc temu występowaliśmy na targach innowacji Stowarzyszenia Francuskich Wynalazców i Producentów i nasz projekt zdobył złoty medal, także jakoś tam się udało. Ale jeśli komuś to się nie widzi, to może zrobić sobie coś innego na przykład. O. To też moja robota. Ale najważniejsze w tym wszystkim, żeby pływać tam, gdzie jest bezpiecznie, czyli na kąpieliskach, miejscach wyznaczonych, a szczególnie w wodach, które mają duży wypór. To jest przykład Morza Egejskiego w Grecji. To tyle mojego przedstawienia, dziękuję. I jeśli ktoś jest zainteresowany, to służę informacją dodatkową. Jeśli ktoś jest zainteresowany współpracą ze mną, to też będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Andrzeju Ostrowskiemu, który zawsze nas zadziwia swoimi pomysłami. Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy pierwszy blok do przerwy. I teraz z przyjemnością chciałbym zaprosić Państwa do 2 stoisk na przerwę kawową. Większe stoisko znajduje się po mojej lewej ręce w przejściu, drugie stoisko znajduje się tutaj na sali, ale również bardzo bym prosił skorzystać w tym czasie z próby reanimacji naszego partnera Lardal, który znajduje się za tą ścianą, przejście po lewej. I również na pokazy działań dronów podwodnych, nadwodnych na parterze. Przed gmachem tego budynku wystawiony sprzęt ratowniczy. Chcę przypomnieć, że konferencja, głównym organizatorem tego kongresu, pomimo Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, oczywiście jest WOPR, a w szczególności WOPR Kujawsko-Pomorski, który wystawi dzisiaj sprzęt do pokazu, a jutro ten sprzęt będzie nie na lawetach, a będzie działał bezpośrednio w wodzie na pokazach. Szanowni Państwo, przerwa do godziny 12:05.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter
but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy.
Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter, but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć je tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter,
but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake, and it's pana profesora, doktora habilitowanego Arkadiusza Stanula z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach z wystąpieniem efektywność holowania wybranymi sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym. Czy poproszę pomoc techniczną włączenia mikrofonu? Raz. Dzień dobry Państwu. Na co dzień pracuję w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, konkretnie w Zakładzie Pływania Ratownictwa Wodnego. Zajmuję się różnymi rzeczami związanymi z wodą, ale kiedyś wspólnie z kolegami, których tu macie Państwo wymienieni, taki temat podjęliśmy związany z oceną efektywności holowania różnymi sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym. 2 lata temu podczas konferencji w Szczecinie prezentowałem wyniki z części tych badań dotyczące analizy kinematycznej, natomiast teraz przedstawię jakby takie całościowe wyniki, które jeszcze objęły część fizjologiczną. No wiemy, że teraz te umiejętności specjalne ratownika nabierają coraz mniejszej roli, ponieważ są wypierane technikaliami, łodziami, skuterami, różnego rodzaju sprzętem. Natomiast w naszych przepisach prawnych w dalszym ciągu w programach nauczania są godziny poświęcone na to, by uczyć i doskonalić różne sposoby holowania, czy to bez sprzętu, czy ze sprzętem. Tutaj jakieś są wytyczne właśnie z rozporządzenia, ciąg dalszy. No można mieć czasami wrażenie, że tych sposobów holowania, które w naszym polskim ratownictwie uczymy, jest ich bardzo dużo. Tutaj tylko na tym schemacie są wymienione sposoby holowania tonącego bez sprzętu. Do tego dochodzą jeszcze różnorodne sprzęty typu węgorz, bojka SP, koło ratunkowe itd., itd. Bardzo często widzimy, coś się zacięło tak jakby.
bardzo często widzimy w mediach, że jednak te umiejętności holowania są przydatne, czego potwierdzeniem jest wiele różnych akcji dokonywanych, czy to przez zwykłych śmiertelników będących nad wodą, czy to osób będących w służbach mundurowych, w policji, w straży, gdzie jednak udaje się uratować w takich warunkach zaskoczenia, gdzie ktoś tonie. Udało się również i mnie kiedyś taka sztuka, na co mam potwierdzenie medalem od prezydenta RP za uratowanie człowieka w wodzie, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym holowaniu. Proszę Państwa, to holowanie jest jakby najbardziej obciążającym elementem całej akcji ratunkowej. Tutaj na tym schemacie widzimy wyniki badań podczas symulowanej akcji ratowniczej, gdzie rzeczywiście to holowanie na dystansie 80 metrów trwa ponad dwukrotnie dłużej aniżeli bieg czy dopłynięcie do tego tonącego. I tutaj u góry widzimy częstość skurczów serca, czyli tak jakby fizjologiczną reakcję tego ratownika na wysiłek i jest ona na najwyższym poziomie. Czyli można powiedzieć, że to holowanie w największym stopniu obciąża tego ratownika. Jest ono któreś tam w kolei w strukturze akcji ratunkowej i od jego skuteczności, umiejętności może zależeć w końcowym rozrachunku życie ludzkie. Tutaj wyniki innych badań, które pokazują od takiej strony fizjologicznej wartości maksymalnego pochłaniania czy minutowego pochłaniania tlenu. To jest taki parametr, który najlepiej ilustruje to, co się dzieje w organizmie ratownika, ponieważ dostarczony drogami oddechowymi tlen dystrybuowany jest za pomocą krwi po całym organizmie i widzimy, że podczas holowania aż 40 ml na kilogram masy ciała na minutę tego tlenu jest pochłaniane, co jest prawie dwukrotnie większą ilością w stosunku do zwykłego wiosłowania. To też już kiedyś pokazywałem, tu mamy jakby dwa zapisy częstości skurczów serca dwóch ratowników, którzy różnią się tym, że mają różną wydolność. U góry mamy ratownika o przeciętnej wydolności i widzimy, że cała ta symulowana akcja ratunkowa jest mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o częstość skurczów serca. No jest bieg, dopłynięcie, to holowanie rzeczywiście jest najwyższe, ale później RKO trwające 8 minut też jest na stosunkowo wysokim poziomie. A tutaj z kolei jest zapis częstości skurczów serca ratownika o bardzo dobrej wydolności. I widzimy, że później to RKO jest na znacznie mniejszym obciążeniu, a więc można tylko domniemywać, że on popełni mniej błędów i ta reanimacja będzie skuteczniejsza. No, taki łańcuch ratowniczy, którego kiedyś byłem autorem. Z czego się składa akcja ratunkowa? No, po pierwsze rozpoznania zagrożenia życia w wodzie. Chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej. Kolejnym etapem jest przerwanie tego procesu tonięcia, no to albo dopłynięcie, albo w jakiś sposób dorzucenie sprzętu. Następnie jest ważny moment ewakuacja tego tonącego z miejsca zagrożenia, czyli to holowanie. Następnie kwalifikowana pierwsza pomoc i ewentualna opieka szpitalna. No, siłą łańcucha jest jego najsłabsze ogniwo, czyli jeżeli w którymkolwiek momencie zawiedzie jakiś element, no to nie ma co ratować, bo będziemy po prostu odholowywać martwą osobę. I celem tych badań, o których na wstępie mówiłem, jest ocena efektywności holowania tonącego wybranymi sposobami stosowanymi w ratownictwie wodnym na podstawie kinematycznych i fizjologicznych wskaźników. W badaniach wzięło w sumie 20 ratowników, ale dwóch ze względu na niekompletne wyniki wyeliminowaliśmy z końcowej analizy, stąd też mówimy o 18. Schemat był taki, że w pierwszej kolejności za pomocą takiego specjalnego testu 7 razy 200 metrów ocenialiśmy jego maksymalne pochłanianie tlenu. Robiliśmy to z pomocą urządzenia do bezpośredniego pomiaru gazometrii, czyli wydychanego i wdychanego powietrza. No, to się odbywało w basenie, myślę, że na tym filmie będzie to lepiej widoczne. To jest właśnie fragment tego testu 7 razy 200 metrów. Tak właśnie przed chwilą, przed wystąpieniem obliczałem,
ile razy musieliśmy przejść ten basen. Otóż 7 razy 200 metrów to jest 1400 metrów. 1400 metrów to jest 56 długości pływalni, razy 20 ratowników to jest 1120 długości pływalni, a więc 28 kilometrów trzeba było przejść z tą wędką i z tymi badanymi. Także praca badacza jest naprawdę bardzo ciężka. Tak. Po tym teście oceniającym maksymalne możliwości każdego z ratowników stosowaliśmy taki wózek, do którego były doczepione dwie kamery, jedna nad wodą, druga podwodną. No i równolegle wraz z tymi ratownikami ocenialiśmy czas pokonania takiego 5-metrowego odcinka w środkowej strefie pływalni, na pierwszej, na drugiej długości pływalni. Z tego była wyliczana prędkość, liczbę ruchów napędowych kończynami górnymi, dolnymi, kąt natarcia i wskaźnik spadku prędkości. Tutaj takie zdjęcia, to właśnie była ta strefa 5-metrowa, w której ten czas obliczaliśmy, mniej więcej tak ten kąt na podstawie punktów zaznaczonych na wystających częściach kostnych ciała. To nam było potrzebne do tego kąta ataku, czyli pochylenia w stosunku do powierzchni wody. No i myślę, że na filmie będzie to dobrze widoczne. Każdy ratownik przepływał 50 metrów jednym ze sposobów. Holowali jednorącz. Holowali oburącz. No, w polskiej nomenklaturze ten sposób taki troszkę dziwny miał być sposobem holowania żeglarskim, ale z uwagi na to, że jest to manekin, nie dało się przełożyć pod ramiona ratownika. No i jednym ze sposobów ze sprzętem był sposób z wykorzystaniem pasa Bydgoszcz. No i teraz jakby przejdę do analizy. Nie będę się skupiał na wartościach, bo one jakby w tak szybkim czasie i tak Państwu niewiele przedstawią. Tu są wyniki tego testu progresywnego, tu są wyniki tych gazometrii. Ale co nas interesowało? Nas interesowało obliczenie, jaki procent w stosunku do tych maksymalnych wartości zarejestrowanych podczas tego testu 7 razy 200 przyjmują wskaźniki fizjologiczne i te kinematyczne. No, na przykład widzimy, że w przypadku holowania oburącz ten procent maksymalnego VO2 max wynosił 81,2%, w jednorącz 88%, w żeglarskim 88% i w węgorzu również 88%. Też na tych wykresach nie będę się skupiał, bo tych wyników jest bardzo dużo, natomiast jakby finalnie chcieliśmy wykazać, który z tych sposobów jest taki najefektywniejszy, czyli tą efektywność rozumieliśmy pod tym kątem, że z jednej strony najszybciej można tego człowieka odtransportować z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne, z drugiej strony przy relatywnie niskim zużyciu tlenu, niskich wartościach pozostałych wskaźników fizjologicznych i kinematycznych. Jest taka metoda zwana w ekonometrii, ona się nazywa uogólniona miara odległości, General Distance Measure, albo znana bardziej w takim kręgu ekonomistów jako porządkowanie liniowe. Polega to na tym, że mając zestaw zmiennych, co do których trzeba mieć merytoryczną wiedzę, które wybrać, żeby były jakby najbardziej informatywne. Minuta. Okay. Wybieramy te, które są destymulantami, czyli w całej analizie ich najniższa wartość jest najkorzystniejsza oraz te, które są stymulantami, czyli ich najwyższa wartość jest korzystna. I później po podstawieniu do odpowiedniego programu, program nam to wylicza w takiej skali od 0 do 1, gdzie 0 jest tym wzorcowym takim wynikiem. No i widzimy z tego wszystkiego, że na podstawie wartości średnich sposób holowania oburącz jest tym najbardziej efektywnym. Następnie z pasem Bydgoszcz, z pasem jednorącz oraz żeglarskim. Kiedy wziąłem wartości maksymalne, czyli te, które ratownicy najlepiej uzyskiwali, to widzimy, że zdecydowanie najlepszym sposobem jest sposób oburącz.
węgorz, jednorożc żeglarski. Czyli to jest dla tych ratowników, którzy mają doskonałą wydolność, doskonałą technikę. No i dla tych najsłabszych na podstawie wartości minimalnych, jakby kolejność się nie zmieniła, ale od wzorca ta odległość jest dużo, dużo większa. Dziękuję bardzo. Czas zakończyć. Dziękuję bardzo. W kuluarach służę do dalszych wyjaśnień. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Przepraszam za... У нас сейчас принято говорить, мы с Украины. Тяжело говорить о состоянии, которое у нас в стране. Но вот если вы видели вот, кадры из-под Киева, Буча и другие, где все разбито, так у нас Салтовка – это микрорайон, в котором проживает где-то 400 тысяч, он тоже такой же, как Буча. Вот это наши братья с нами такое сделали. Ну, я хотел поблагодарить прежде всего за приглашение сюда. Я думаю, что наше общение будет и дальше расширяться. Мы уже с университетом сделали одну хорошую работу по раку молочной железы, залезы, и готовились к выполнению второй грудничковое плавание, но война все перечеркнула, и вот мы в этой стадии. Я долго думал, о чем можно или какой доклад сделать. У нас много слишком наработок по спортивной подготовке. В ВУЗе довольно-таки много преподавателей, если не все занимаются наукой, но я хотел как-то вклиниться вот в этот конгресс, потому что он необычный для нас, как таковых, которые еще не занимаются этими вопросами, которые сегодня здесь рассматриваются. Поэтому мы решили остановиться на общепедагогическом направлении, которое, я думаю, в какой-то степени будет для вас, может быть, интересно. Уровень подготовленности тренера должен быть разносторонним, охватывающий все сферы воздействия физических нагрузок на организм и в то же время глубоким, позволяющим понимать процессы, происходящие в организме. Еще в 1968 году Каусмен отмечал необходимость для тренера знаний по биомеханике, физиологии, психологии, а также говорил об умении делать логические выводы на их основании. Лев Павлович Матвеев в качестве общепрофилирующей дисциплины системы специального профессионального образования выделяет теорию спорта. Этой же позиции придерживается и наш ведущий научный науковец, это Владимир Николаевич Платонов. Ее значимость теории спорта определяется не только тем, что эта дисциплина синтезирует наиболее обобщенный широкий комплекс научно-технических положений, но вместе с тем способствует приобретению научно-прикладных профессиональных знаний. Наряду с этим существует мнение о том, что тренеры, работающие с детьми, не могут довести спортсмена до олимпийских медалей. Однако основы, заложенные в детских спортивных школах, имеют исключительное значение для спорта высших достижений. В то же время тренеры, работающие со спортсменами высокой квалификации, не могут в полной мере осуществить решение задач, поставленных на этапе начальной подготовки. Это может свидетельствовать о том, что для работы
с различным контингентом спортсменов необходимы различные подходы, знания, личностные качества и другие составляющие подготовки. Таким образом, работу тренера можно сравнить с работой компьютера, в которой должны вводить данные, отражающие все стороны подготовки спортсменов. Эти данные подвергаются обработке и выдаются на этом основании соответствующие тренировочные программы. В связи с этим компьютер, то есть тренер, обобщенно, должен быть снабжен программами, которые смогли бы обработать все данные и дать наиболее эффективный ответ. Поэтому эти программы должны предусматривать определенный багаж знаний, на основании которых производился бы анализ и принимались наиболее эффективные решения. Ограниченное содержание программ сужает ограниченное или же вообще не дает возможности для принятия действенного решения. В спортивной науке много внимания уделяется подготовке спортсменов. В то же время эту подготовку осуществляют тренеры, от уровня подготовленности которых зависит спортивный результат их учеников. То есть первичным является подготовка тренера. То есть это наша работа вузовская, которая предусматривает подготовку тренера. В связи с этим необходимо четко определить критерии уровня подготовленности тренера, работающего с определенным контингентом, и с учетом этого разработать образовательные уровни подготовки. Принято выделять 4 уровня подготовки спортсменов. Есть различные трактовки, но я остановился на этом. Это группы начальной подготовки, учебно-тренировочные группы, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. В связи с этим следует рассматривать разноуровневые по значимости составляющие подготовки, которые различны в зависимости от контингента спортсменов. Кроме этого, по нашему мнению, диапазон управленческих действий тренера включает педагогические, медико-биологические, организаторские, материально-технические аспекты уровня подготовленности, которые различны по значимости для отдельных групп спортсменов. Педагогический аспект подготовки тренера предусматривает комплекс знаний, позволяющий осуществлять процесс становления различных сторон подготовленности. Данный аспект подготовки тренера занимает ведущее место в занятиях с группами начальной подготовки, где-то порядка 80%, поскольку именно в этот период требуется преимущественное использование как общедидактических, сознательности, активности, наглядности, прочности и других, и общих принципов физического воспитания, всестороннего и гармоничного развития личности, оздоровительной направленности, связи с трудовой и оборонной деятельностью, так и дидактических принципов, связанных с обучением, движением, целесообразности и практичности, управляемости и подконтрольности, систематичности, смысловой и перцептивной наглядности и других. На последующих уровнях подготовки спортсменов большее значение имеют специфические принципы спортивной подготовки, направленность к высшим достижениям, углубленная специализация, единство постепенности увеличения нагрузок и тенденция к максимальным нагрузкам, единство взаимосвязи и структуры подготовленности и другие. Роль медико-биологического аспекта подготовленности возрастает на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства порядка до 10% от всех аспектов подготовленности. Основные его компоненты приведены на слайде. Тренеру необходимо знание особенностей формирования специфической функциональной системы для конкретной спортивной деятельности, а также взаимосвязи и взаимодействия этой системы. Отсюда концентрация внимания на главных его составляющих, освобождение от избыточных степеней свободы и объединение их с другими компонентами на основе тех степеней свободы, которые вместе содействуют получению данного конечного результата. Учитывая, что функциональная система
образующая в результате определенной физической нагрузки, включает в себя три звена – афферентное, центральное, регуляторное и эфферентное. Поэтому тренеру необходимо знать, прежде всего, механизмы, составляющие афферентный синтез, который зависит от характера и величины направленности и координационной сложности нагрузок. Очень важным для тренера является знание особенностей формирования эфферентного звена функциональной адаптивной системы, включающей в себя скелетные мышцы, органы дыхания, кровообращения и других, поскольку от правильного подбора упражнений, режима и характера их выполнения зависит эффективность данного звена специализированной функциональной системы. Зная закономерности формирования функциональной системы, можно различными средствами эффективно влиять на отдельные ее звенья, ускоряя приспособление к физическим нагрузкам и повышая тренированность, то есть управляя адаптационным процессом. Наряду с этим тренеру необходимо знание расположения и композиционной структуры мышечных групп, принимающих участие в выполнении конкретных упражнений с целью целенаправленного воздействия на них. Важным также является знание системы энергообеспечения мышечной деятельности и ее функционирования, которое зависит от рационального питания, строго увязано не только со спецификой вида спорта в целом, но и с направленностью нагрузок как в занятии, так и в серии занятий на развитие определенных физических качеств. Это связано с различными источниками энергии, преимущественно используемые в спортивной деятельности. Организаторский аспект деятельности тренера включает комплекс составляющих, позволяющих решать аспекты педагогического процесса. Значимость их различна на отдельных этапах многолетней подготовки. Если на первых этапах наибольшее значение имеют факторы, формирующие личность спортсмена, то на завершающих этапах более ценными для тренера являются аспекты, обеспечивающие условия и качество проведения тренировочного процесса, связанные прежде всего с работой со спонсорами, рекламной деятельностью, качественным инвентарем, экипировкой и другими. Материально-технический аспект подготовленности в большей степени касается тренеров, работающих с квалифицированными спортсменами. Он включает два направления данного аспекта. Первый связан с материальным обеспечением тренировочного процесса и участием в соревнованиях. Второй касается современных методов контроля за различными сторонами подготовленности, обработки этих данных с использованием новых компьютерных технологий и инструментальных методик педагогического, медико-биологического, психологического контроля. Минута. Поэтому на уровне подготовки бакалавра формируется базовая основа подготовки тренера для работы с группами начальной и предварительной базовой подготовки. Подготовка на уровне магистра предусматривает работу тренера на уровне специализированной подготовки и высшего спортивного мастерства. Учитывая вышеизложенное, совершенствование дифференцированной подготовки тренерских кадров для работы с различными возрастными квалификационными уровнями спортсменов является актуальным вопросом, решение которого позволит повысить эффективность подготовки спортсменов на каждом этапе многолетнего тренировочного процесса. Я хотел бы завершить доклад на родном українському языке, поскольку он сейчас очень актуален. Шановні друзі, вже більше 3 місяців в Україні триває війна. З перших днів війни спортивні функціонери, керівники спортивних об'єднань, тренери, спортсмени мужньо стали на захист нашої вітчизни. Харківська державна фізична академія стоїть також на захисті. Здобувачі вищої освіти та викладачі зараз героїчно захищають Україну в лавах Збройних сил України,
територіальної оборони або здійснюють волонтерську діяльність. Ми повинні пам'ятати тих героїв, які ціною власного життя захищали нас від ворога. Вони віддали найцінніше – життя і гідні пам'яті та слави. Події останніх місяців об'єднали нас, пробудили у кожного почуття широкого і глибокого патріотизму, відчуття причетності до загальнодержавних справ. Боротьба за перемогу стала всенародним рухом. І слова «Слава Україні», «Героям слава» наразі набули особливого значення. Жити далі і продовжувати цю справу – це наш обов'язок, і ми з цим зараз живемо. Бережіть один одного, це буде добре Україна. Дякую всім. Уважаемый господин ректор, от имени Организационного комитета я хочу поблагодарить физическое воспитание с Украины, что в такое сложное время вы согласились, нашли возможность приехать и посетить нашу конференцію. Дуже вам дякую. Мусив говорити мовою російською, тому що маємо переклад мовою російською. Мені було дуже складно доповідати, бо я дуже хвилююсь за тією ситуацією, яка є у нас. Дякую. Шановні панство, Przygotowywał się do prowadzenia kursu, bo poszerza swoją właśnie ideę swim with love, wpływania z miłością na cały świat i ten kurs miał się odbyć 22 stycznia. Już miał zarezerwowane bilety, no ale sytuacja, która na Ukrainie cały czas się pogarszała i faktycznie odwołała ten wylot, ale mamy nadzieję, że ten kurs dla ukraińskich instruktorów również będzie przeprowadzony. Dla Ciebie słowo. Hello, dobre. Maybe you think it's a bit strange that we are going to speak about babies when we are having a life-saving congress. But the baby is the most important person in the world. And I'm going to speak about the swimming line from baby to toddler. I was honored with an award in Swimming Hall of Fame in 2006. It was Virginia Newman who started baby swimming in the world. So she put up an award, so they thought I was so gentle with the babies, so I got this award. And another award about a film I made about toddler swimming, how to teach young children to swim. And that film got the first prize in Swimming Hall of Fame of how to teach children. If we are going to save the world, and if we are going to reduce the drownings, we should start with the babies. Here's the book I have written about baby and toddler swimming. It's in 3 languages for now, and maybe more coming up. We have to start with very gentle with the babies.
we start with just a little water down their face on a signal. Often we start with less water than we have on this picture because 20% of all people are highly sensitive. And if you take too much water, they will react very negative. Here we see a baby stretching out for a toy. And the next picture, happiness, I got it. And why are adults so serious? Have you seen adults walking outside? Like this? And what do children do? Yes. So, when you leave this room today, everyone should do this. Yes, I saw a lot of smiles. And what will happen outside? A lot of smile on people seeing you jumping like a child. For a long time, people thought they should learn the babies to enjoy water, and they put them underwater. And they was frightened. In this picture, I say, they tried to drown the baby. At this picture, we can see his feet is clenched, and his eyes spilled out. He's very stressed. A lot of stress for the baby. So instead, we come up with really love. We have the baby on the side in the pool and learn him to hold his breath as we do. You don't use any diving reflex. Here we'll see a little film clip where we swim with the face in the water. Only a little deep, because when we are going to learn children to swim, it is in the surface, not underwater. They don't learn to swim underwater. They are going to swim in the surface. And we continue the progression. In my speech now, I'm going to have the baby to be a toddler in 50 minutes, and he's going to learn to swim in 50 minutes, so I have to go really fast. We communicate a lot in the beginning, and just in the surface, all the time in the surface. And it's important that the children can play with the water. When children play, there is the serious work. And then we start to swim through a hula hoop. When the children see this hula hoop, they understand what's going on. So if they have a bad day, they tell us way before we start that they don't want to do it. They who want to do it, they put their head down and swim through. You see, they close their eyes when they come near the water. When children, babies close their eyes, they also close their throat. Also, you do that. If you close your eyes, you will feel it in your throat. And older, they have their arms stretched forward. And then we start on the noodle on the back. And there is Christopher waving to the fish in the water. If they wave too much, we say, oh, don't frighten the fish. And if they wave too little, we say, I don't think the fishes see that you wave, so they do fine. An arrow on your back
this girl is so relaxed on her back, close her eyes and float like an angel. Christopher has an arrow on his stomach. Christopher is 3 years old. Floating on his back, he could be there for probably to tomorrow. And now, Superman. And now, Christopher as Superman. And when Superman gets tired in this arm, he have to change to the other one. Christopher without the noodle on his back. And some funny life-saving. This is Martin, 4 years old. And I think, suppose that Martin is swimming better than most of you. We will see. When he breathes, he's turning around and go back on his stomach again. And at the end, I have a bonus track from my DVD. Years old. Thank you so much for your attention. One moment. I think now the time to introduce your new book. Here, please. Chciałbym Państwu powiedzieć, iż dla kursu w Ukrainie nasz uniwersytet, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, nasze wydawnictwo przetłumaczyło książkę Terry'ego, znaną w całym świecie, na język rosyjski, z tego względu, że wielka część wschodu rozmawia w języku rosyjskim i teraz ta książka już jest wyprodukowana, z czym i gratulujemy Terry'ego. Congratulate you. Thank you.
Thank you so much. Before I start, I think it's time to wake up all the lifesavers in this room. Could you please all stand up? This is something I learned just previously. Okay, I want you to turn the first row, turn to the second row, and the third to the fourth, and say hi to your mates in this room. Because I know how it feels to be sitting on that chair the whole day and listening to us from this podium. Well, my name is Claire-Anne Vieska Alfonso, a very Norwegian name. I'm not originally from Norway, but I'm basically kind of grew up in Norway. So yes, you have made the presentation already. It is actually nice to come up here after Tadia because my background in life saving started as a baby swimmer mom. Nothing else. I'm not a lifesaver. In my ordinary mortal life, as I call it, I am still a lawyer. But I'm not working as a lawyer anymore. I'm into the life saving. I'm going to talk to you a little bit about water competence and teaching water competence. Norway is one of the countries that actually have syllabus in their school with water competence. So why do we teach water competence? Because it's a survival skill for a drowning prevention aspect. Everyone knows the next slide that is coming up, right? The survival chain of the drowning survival chain. So where do we want to be here in this picture, in this chain? Every time we do a course in our federation, we say we want to be on the green circle. That is because every preventive work should be done on that. Our lifeguards, if they come up to us and say, okay, I did a rescue today, and proudly do that, it's hard to be a president and say to the 18-year-old guy that, well, you didn't do your job. Because a good lifeguard is a dry lifeguard. Water competence. What is water competence? What do you think, guys? Anyone, any suggestion? When we use that word, what comes up in your mind? Dirk? Able to swim and survive. Like this guy. Swimming, yes, that's a fundament of the water competence. Every swimmer is a lifesaver. Is it? Do you all agree on that? I see someone refusing to accept that message. Because it is true. Not every swimmer is a lifesaver yet. But it's a basic fundament to be a competent in water area. I would say in Norway, we see that 80%, probably around that number, people who drowned in Norway, fatal drowning, they can swim. What happened? Where did we fail? So we were thinking in the Norwegian Life Saving Society, which is an organization established since 1906. Our main target and our main focus in Norway is to teach everyone water competence in Norway. So swimming is not enough. We need something else. Moran defined water competence in drowning prevention context. It says here, it's the sum of all personal, take note, personal aquatic movements that helps prevent drowning, as well as the associated water safety knowledge. Attitudes, values, judgment, behaviors that facilitate safety in, on, and around water. So swimming is not enough. You have to have good attitude, values, and you should know your own capability. So why do we teach water competence? Water competencies applied to drowning prevention by our good friend Salman, who couldn't be here today, but he really would have loved to be here. He said, water safety attitudes and values is important. Swimming competencies indoor
and open water competencies as well. Coping with the risk. Assess your own personal competency. I think the last one is a very important aspect in water competence. How do we do this in Norway or any other countries? Probably even the Nordic, this is a typical way of doing it. Creating a safety environment. So every teacher or anyone active leaders that take children out in water environment, they have to create a safety environment. And how do we do that? We do that by doing a risk assessment before taking them to that areas. Fun-based learning, that's always the fundament when we have teaching in Norway as well. And learning in your local environment. So if the area is filled with water environment, that's where we do our lessons. An introduction to some of our life-saving sport. When we do this, when we start with some of the easiest life-saving sport aspects, the children, they're already sold. So this is one of the features. Remember, I'm from Norway, one of the coldest area in Europe, but we are outdoor swimming. Achievement goals, okay. In 2008, we started a political movement in Norway, or lobbying from the Norwegian Life Saving Society, where we wanted to move the, transfer some of the swimming education from the indoor pool to the outer pool. Why? It's cold. I mean, when can we actually swim in Norway? Well, basically you have 2 weeks to do that if you want something warm enough. But the thing is, most of the drowning, or probably almost all of the drowning that happens in Norway, it happens outdoor. It's not in the pool area. So, what do we lack? The ability to cope with our natural environment. So the achievement goals were actually started in school, getting it in the syllabus, getting the children to know how to cope with the outdoor swimming. But not only swimming, but also the activities. Remember, it's in, on, by water. So after the 2nd grade in Norway, the children should practice water safety by the water. They're not in the water yet. They usually have activities on the water area, reaching water on their knees, or ankles, not knees. And they also have to learn to call for assistance. If something happens, they learn how to call for assistance. And then we have the BTM principle. I translated this. In Norwegian, we call it the BEMS. But in English, BTM principles. It is, you have to be better than yourself. Not your friend, not your neighbor, but yourself in water competence. Develop competence within water safety. This is the 2nd grade, people. Then, on the 4th grade, be able to swim. So what is the definition of being able to swim? I think this is a Nordic definition, isn't it, Christina? Fall in a deep water, swim 100 meters on your stomach, then you dive, pick up something on the bottom, and from that point, you stop and rest. Remember what Tarja showed you, floating. To float is to survive. And then back 100 meters on your back and exit the water. This is what the achievement goals for our 4th grader. Develop competence in drowning prevention swimming skills. So, be able to swim, but your swimming skill has to be preventive in drowning. 7th grade, develop fundamental technique in swimming. Stomach on your back and underwater. So swimming is a very fundamental ability that you have to have. Then you have to assess what safety in outdoor activity. Also being able to practice water safety. Competence in coping with water environment. It is always a focus on own water safety. Your own safety first.
Remember, when we are on the plane, when you have that mask, put your mask on first before helping others. You have to have your own ability to save yourself before even considering jumping out in that water and saving someone else's lives. And then the 10th grade. It's a little bit difficult goals in the 10th grade. You have to be able to swim with different strokes over a distance based on your own personal ability. So if Dirk could swim 2,000 meters, I would probably be doing 500 meters, right? Be able to understand and perform life-saving in water environment. And take note, people, outdoor. It's not in the swimming pool, it's outdoor. Understand and be able to perform first aid, including drowning situation. I'm gonna bring you back on that chain of survival when it comes to drowning. Remember the green one? They also learn how to perform the red one, which is the first aid. And be able to perform risk assessment of the environment they will have their activities on. I think that's it. Wow. Thank you very much, Mrs. President. First of all, I would like to thank to conference organization to invite to me to be here today. I'm going to make a presentation entitled I Compete at Home, a different way of a standard sport culture during lockdown. As all we know, in the last quarter of 2019, in Spain and Europe, we start to receive the first news about coronavirus. Incident was growing really fast. In December 2019, the first cases were confirmed in Spain. And during the first month of 2020, the incidents, in the same way that in other countries in Europe, increased really fast. So the population began to be nervous, to be worried, and little by little, some recommendations were published to try to decrease the rate of the virus. In March, in Spain, some regional government initiate some restrictive measure, like other countries in Europe. Finally, on March, our national government decreed a national lockdown. This national lockdown forcing stop all activities and forced people to stay at home. So we had to learn to live a new lifestyle. And obviously, we have an unprecedented event in Europe. So schools were closed, companies were closed,
sport facilities were closed, and obviously we have to stop all life-saving sport activity. We have to learn in a different way, acquire new habits such as teleworking or virtual teaching for students, and obviously lockdown had some positive aspects. For example, reduced pollution. We could spend more time with family. We discover other forms of communication. We really value other important aspects in our life that before we didn't. But obviously we live other experiences that were not so possible. For example, we're at home, spending 24/7 with the same people, lack of social interaction, and I think the most difficult part was reconciling work and family in the same space. This increased level of stress, anxiety, depression, and obviously decreased physical activity level. We did, from Royal Spanish Life Saving Federation, we asked ourselves what we can do to make easier this situation to our athletes. From this easy question, born a project that gradually would take form, answer this question, what we can do. And if we propose some kind of challenge for our athletes, but pools are closed, but we can adapt our event to do at home, of course. And we are going to include 2 beach events, okay? But if we are going to do, why not to create a ranking? And if we have a ranking, why not to create a championship? Okay, now we have our championship. We have our technical team, our referees, but why not offer to other people, to other athletes in Spain? Why only in Spain? Why not offer to all countries in the world? What age? No limit. With this idea, we create the event I Compete at Home. For this event, we designed 4 events which had some relationship with life-saving. Some of them because the actions are similar, but others only because the muscle group involved are the same. We designed 2 pool events, medley and tow with fins, 2 beach events, big flash and ski. We give the instructor like other official championship. We create a calendar. We create a competition rule and regulation. We use the official registration we use in all our championships. We publish a star list, technical and referee team. We publish results, and we award the winner in each event. Also, with the competition rule and regulation, we create some videos in order to give an example to participants. This is the example for pool event, medley and tow with fin. All people who record the videos are members of our national team. Easy movement, all people can do it.
ambit flags and ski. Explanation before and an example. The sound head down. We have not an ski obviously at home, but all we have an stick. Each days have different number of repetition because obviously a child of 2 years don't know to count 14 or 15. This proposal received a great institutional support, for example, from the Spanish government, from European and international federation, and from Olympic Committee too. I compete at home had a great participation in all events. People had to send a video during the event, and we have received a lot of, here's some example. As you can see, small children. But not only child, a lot of people. We have participation from 2 to 78 years old. Here our youngest participant and our older participant. The idea was create something easy that allowed all kind of people to take part if they want. Number, how many people took part? Finally, we had 841 participants from 16 countries, from 3 continents. 8, as I told before, from 2 to 78 years old. That means we received 2,342 videos. All videos were reviewed, managed, and analyzed for a great group of people, technical and referee. Obviously, without them, that is not possible. But this is not the best part, not the number. The best part for us is we give something to the people who was at home. And we receive a lot of comments. It's a good idea. Thank you for create something like this. It's another way
to be involved with life saving. It's another way to practice life saving with family, not only for athletes, parents, grandparents, babies, all kind of people could take part. This is our prize. And thank you. Thank you, and for this nice presentation. Very interesting. We all feeling this time, and as usually, your organization have a very big success, as usually. Thank you very much. Szanowni Państwo. Ratownika wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz patenty sternika motorowodnego i płetwonurka w ramach projektu dofinansowanego z funduszy europejskich pod nazwą Ratownik wodny – nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Proszę wszystkich o powstanie. Całość baczność. Paweł Mowiński, Izabela Cichulska-Kułas, Filip Korneliusz Kłodawski, Staniszewski Filip, Karolina Anna Mowińska, Łukasz Kułas i Przemysław Różycki. I proszę pana prezesa Zarządu Głównego WOPR Pawła Błasiaka w asyście koordynatora służb ratowniczych WOPR województwa kujawsko-pomorskiego Tomasza Wojciechowskiego o przeprowadzenie uroczystego ślubowania. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Nowych ratowników proszę o wyciągnięcie prawej ręki z 2 palcami w kierunku sztandaru oraz powtarzanie za mną słów roty ślubowania. Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę. Ślubuję, dopóki zdrów będę i sił mi wystarczy, bez względu na warunki, rzetelnie wypełniać obowiązki ratownika WOPR. Ratować osoby, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia na wodach.
dbać o sprawność, doskonalić umiejętności ratownika WOPR. Wszelką wiedzą i doświadczeniem wytrwale przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa na polskich wodach. Dziękuję. Gratuluję. Możemy siadać. Dziękujemy. Musicie wiedzieć, że no nie każdy kurs kończy się takim uroczystym zaprzysiężeniem przez osobę pana prezesa. Także to dla was dodatkowy zaszczyt, a za chwilę jeszcze będzie kolejny dodatkowy zaszczyt, ale to za momencik. Całość, baczność. Sztandar WOPR województwa kujawsko-pomorskiego wyprowadzić. Dziękuję. A teraz zgodnie z tradycją woprowską zostaniecie lekko zaprzysiężeni przez kapitana Sławka Woźniaka. Zapraszamy. Prosimy się nie bać. Ponoć są osoby, które przeżyły. Nicole. Proszę, tu do prezesa najpierw. Tomasz Jan Żmich. Wiktor Marcin Pączek. Marek Żeglicz. Paweł Mowiński. Izabela Cichulska-Kułas. Filip Korneliusz Kłodawski. Staniszewski Filip. Karolina Anna Mowińska. Łukasz Kułas. Przemysław Różycki. A jeszcze jeden, panie kapitanie, tak. Dobrze. Serdecznie dziękujemy prezesowi za wręczenie uprawnień oraz kapitanowi Sławkowi Woźniakowi za tradycyjne przyjęcie do grona członków WOPR. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim za dotrzymanie regulaminu.
Przypominam, iż nasz kongres jest transmitowany na żywo przez YouTube, oczywiście można to oglądać. W tej chwili doszliśmy do momentu przerwy obiadowej, kilka słów muszę o tym powiedzieć, a kontynuacja drugiej części, na którą oczywiście zapraszam, odbędzie się o godzinie 15:00 na tej samej sali. Szanowni Państwo, podczas rejestracji, to kilka informacji organizacyjnych, podczas rejestracji dostaliśmy zaproszenie na obiad członków boardu oraz specjalnych gości. Ja będę czekał przy głównym wejściu, bo muszę Was zabrać do restauracji, w którą zaprasza Was wojewoda kujawsko-pomorski, aby poczęstować obiadem. Uczestnicy, którzy mają specjalnie bony, zapraszane po lewej stronie od głównego wyjścia jest ładna restauracja, karczma młyńska nad wodą, więc zapraszam udać się tam osób, które posiadają oczywiście specjalnie bony do żywienia. Chciałbym podziękować wszystkim i szczególnie pogratulować nowym ratownikom. Rozumiem, że oczywiście ten pokaz, który tutaj odbył się, ma charakter przede wszystkim lokalny i oczywiście, że jako ciekawostka takiego, w jaki sposób mogą odbywać się takie wręczenia. Natomiast chcę również wszystkich serdecznie zaprosić na to, co będzie odbywało się wieczorem, bo wieczorem planujemy ring naukowy, na który każdy może sobie wymienić się swoimi poglądami, jeżeli chodzi o budowanie bezpieczeństwa na wodach w Polsce, Europie i na świecie. Szanowni Państwo, zapraszam na obiad i ogłaszam przerwę. Dziękuję bardzo. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. To
bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love just kept on increasing. Teraz pytanie, czy coś do Ciebie wchodzi? Suma jakaś. Of my studies, I managed to work online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter, but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli ci czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she made the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter
but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff, as they always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter.
but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy.
Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter, but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawlik i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tachenda Mugaza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter,
but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy.
Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she made the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter, but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she made the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter
but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff, as they always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli ci czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy.
Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she made the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter, but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafazo. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she makes the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter.
but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They're always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy.
Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she made the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online. I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter, but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff. They always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci, idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. Ratowniczej przy wykorzystaniu różnego rodzaju sprzętu. Celem nadrzędnym badań było określenie doboru sił i środków ratowniczych w zależności od warunków hydrometeorologicznych oraz odległości do miejsca zdarzenia. Celami etapowymi były określenie wyboru sprzętu ratowniczego w zależności od sytuacji i dookreślenie granicy pomiędzy strefami B i algorytmu postępowania i dostosowania intensywności prowadzonych działań pod względem optymalizacji oraz zapisów dokumentacji zaleca się stosowanie podziału na strefy ratowania, potocznie nazywane strefowaniem. I tutaj strefa A dotyczy, jak pewnie Państwo wiedzą, jako doświadczone osoby, że strefa A dotyczy kąpieliska, strefa B jest to strefa poza kąpieliskiem strzeżonym, do której ratownicy mają szybki dostęp poprzez wykorzystanie sprzętu podręcznego, a strefa C to już jest teren, który wymaga udziału jednostki motorowodnej lub łodzi wiosłowej. Metoda badań badawcza i model akcji ratowniczej. Przy tworzeniu ostatecznej wersji modelu, już Państwu pokazuję ten model.
i może po prostu na modelu będzie też trochę szybciej. Przy tworzeniu ostatecznej wersji modelu akcji ratowniczej wzięto pod uwagę strefę ratowania A i B, odległość od skrajni kąpieliska, odległość na wodzie od linii brzegowej, rodzaj sprzętu używanego na kąpielisku, kompetencje ratowników. W akcjach używano sprzętu ratowniczego motorowodnego IRB, płetw ratowniczych, deski ratowniczej, łodzi wiosłowej. Ostatecznie przyjęta akcja ratownicza odbywała się na odcinku 350 metrów plaży, z czego 150 metrów plaży znajdowała się poza obszarem strzeżonym. Każda akcja rozpoczynała się gwizdkiem, kończyła się złapaniem białej boi przez ratownika. Założono, iż poszkodowany to osoba w stanie hipotermii łagodnej, trzymająca się obiektu pływającego. Na sygnał dźwiękowy gwizdka ratownik startował do akcji. Sposób użycia sprzętu był uwarunkowany jego specyfiką. W kolejności ratownik wykonywał dobiegnięcie do sprzętu, chwyt sprzętu, bieg ze sprzętem lądem lub bieg ze sprzętem wodą, użycie sprzętu w wodzie, dopłynięcie do boi, chwyt boi. W przypadku łodzi wiosłowej BL miejscem startu był pas bezpieczeństwa za bojami czerwonymi. Na środku 100-metrowego odcinka kąpieliska strzeżonego. W przypadku łodzi motorowodnej był to środek 400-metrowego odcinka plaży strzeżonej, czyli 200 metrów od skrajni kąpieliska. W przypadku płetw i deski ratowniczej oba te sprzęty znajdowały się przed wieżą ratowniczą 50 metrów od skrajni kąpieliska. Schemat akcji był powtarzany wielokrotnie, a jego różnica polegała na 3 zmiennych. Rodzaj sprzętu, odległość od granicy kąpieliska oraz warunki hydrometeo. Pomiary czasowe dokonywane były za pomocą stopera oraz użycia lornetki umożliwiającej określenie momentu chwycenia boi. Wyniki. Ja może zostawię ten schemat, to będzie też łatwiej sobie te wyniki przełożyć na to, co też Państwo widzą tutaj. Biorąc pod uwagę kierunek wiatru, w badanym okresie dominowały kierunki północny-zachód, zachodnio-północny i południowo-zachodni, a w przypadku fali przeważał kierunek południowo-zachodni. Przypominam, że w przypadku fali mówi się południowo-zachodni, czyli jak fala napływa, a nie skąd przypływa, tak? Podstawowa analiza danych prezentuje ogólną charakterystykę czasu reakcji ratowników, którzy do akcji ratowniczej wykorzystali różnego rodzaju sprzęt, płetwy, deskę, łódź wiosłową i IRB, aby dotrzeć do poszkodowanego na różnych dystansach 50, 100, 150 metrów w oparciu o wybrane miary położenia oraz dyspersji. Najkrótszy średni czas, i tutaj mamy już wyniki, najkrótszy średni czas dotarcia na 3 dystansach na dystansie 50 metrów do poszkodowanego miała łódź wiosłowa BL, a nie IRB. I było to 61 sekund. Na dystansie 100 metrów już potem weszła IRB, 68 sekund i na dystansie 150 metrów także IRB 73 sekundy. Czyli oczywiście była to pojedyncza próba, bo tych prób było bardzo dużo i po prostu w badaniu nie wzięliśmy pod uwagę powtarzania prób, ponieważ chcieliśmy sprawdzić jak największą ilość sprzętu podręcznego, który ratownik używa. Natomiast badania trwały kilka dni i mimo tego, że próby były pojedyncze, to one trwały jakby dosyć długo, więc tutaj zatrzymaliśmy się przy jednej próbie, przy danych warunkach. Jest to pewnego rodzaju zaskakujący wynik, że łódź wiosłowa była wcześniej niż IRB, jeżeli chodzi o czas dotarcia do miejsca zdarzenia. Najdłuższy średni czas dotarcia na 3 dystansach, 50, 100 i 150, miał ratownik w płetwach. Kolejno na dystansie 50, 100 metrów i 150, aż do 124 sekund się to wydłużało, tak? Więc można sobie tu porównać, o ile szybciej był sprzęt wiosłowy w porównaniu do ratownika. Czyli można powiedzieć, że ratownik w płetwach będzie docierał na tych poszczególnych odcinkach najdłużej do poszkodowanego. Mimo tego, że próba była pojedyncza na tych odległościach, to jednak przy 3 powtórzeniach na różnych dystansach za każdym razem płetwy po prostu były na końcu. Zarówno w przypadku IRB, jak i łodzi wiosłowej współczynnik zmienności pokazuje, że wyniki są porównywalne we wszystkich dniach badawczych. W przypadku zastosowania łodzi motorowej IRB czynnik ludzki ma najmniejszy wpływ na różnicę w czasach dotarcia do poszkodowanego. To też jest zaskakujące, ale tak wyszło z korelacji. Czyli można powiedzieć, że łódź IRB ważne jest, żeby się prowadziła, tak? Natomiast trochę mniejsze znaczenie, albo nawet po prostu znaczenie miało to, kto tą łódź prowadzi, co było dla mnie również zaskakujące. No ale to tak wyszło statystycznie. Biorąc pod uwagę korelację w oparciu o współczynnik,
rang Spearmana zauważono, iż znacząco wydłuża się czas dotarcia do poszkodowanego w przypadku użycia płetw, deski ratowniczej i łodzi wiosłowej, w zależności od wysokości fali znacznej. Czyli w przypadku, kiedy mamy gorsze warunki, to te 3 rodzaje sprzętu czasowo nam siadają, tak? W cudzysłowie oczywiście. I to też jest istotny wynik dla nas jako ratowników na dystansie 50 metrów. Na odcinku 50 metrów dla sprzętu ratowniczego typu IRB kierunek falowania był korzystny. Jeżeli chodzi o czas dotarcia, to w tym konkretnym przypadku był korzystny, tak? W przypadku użytych płetw ratowniczych czas dotarcia na odcinku 50 metrów znacząco się wydłużył, co oznacza, że dla tego typu sprzętu ratowniczego kierunek falowania był niekorzystny. Na odcinku 50 metrów dla sprzętu ratowniczego typu IRB występujące w okresie badań kierunki wiatru, które już wcześniej odczytałem, czyli wszystko zachodnie z każdego z 3 kierunków, miały niekorzystny wpływ na czas dotarcia do poszkodowanego. W tym przypadku były to kierunki przeciwne do kierunku ruchu motorówki. Na szybkość dotarcia do poszkodowanego z użyciem deski ratowniczej i płetw mają istotny statystycznie wpływ warunki hydrometeo. Czyli w przypadku tych sprzętów te warunki hydrometeorologiczne mają wpływ największy. I wnioski. Skupiając się na określeniu strefy działań ratowniczych, należy uwzględnić, iż działania ratownicze przy użyciu IRB lub łodzi wiosłowej w obrębie do 50 metrów od skrajni kąpieliska będą miały podobny czas reakcji. Wszelkie działania poza 50 metrem od skrajni kąpieliska umownie możemy nazywać działaniami w strefie C, ponieważ najszybciej docierającym tam sprzętem jest łódź motorowa IRB. Badane symulacje użycia sprzętu ratowniczego były przeprowadzone przy jednokierunkowym działaniu, co jest istotne tutaj, bo to osłabia te badania bardzo mocno. Ale taki był zamysł, żeby zrobić to na skrajni z jednej strony kąpieliska. Zasadnym byłoby zrobić to samo badanie i powtórzyć je od strony wschodniej przy podobnych warunkach hydrometeo. I tutaj powodowałoby to, że te badania byłyby dużo pełniejsze. No jednakże badający tego nie wykonał i należy tutaj mocno zaznaczyć, że poprzez to był to tylko wycinek badań, więc jest obszar do tego, żeby to sprawdzić przy podobnych warunkach hydrometeo właśnie z drugiej strony skrajni, gdzie ta fala jest o podobnym kierunku, podobnie napływająca. Natomiast każde wyjście ratownika jest już w kierunku przeciwnym do tej fali, niż była w przypadku tej części zachodniej, kąpieliska zachodniego, tak? Tym bardziej, że badania były prowadzone w takich dosyć dobrych warunkach ze względu na to, że było to kąpielisko duże, jedno z większych kąpielisk w Polsce, czyli w Międzyzdrojach i można było faktycznie to zrobić dwuetapowo, no ale nie zostało to zrobione. Należy powyższe prace uzupełnić o symulacje dwukierunkowe, to również jako wniosek tych prac. Także teraz mamy, przepraszam za szybkość czytania, ale jestem pewien, że Państwo tutaj większość kwestii wyłapali, jeżeli chodzi o poszczególny sprzęt. Natomiast chętnie odpowiem na wszystkie pytania, bo we wszystkich tych badaniach uczestniczyłem i nimi koordynowałem. W związku z tym chętnie odpowiem. One były co prawda 3 sezony temu, ale dosyć dobrze je pamiętam i jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pytania o jakieś szczegóły nawet, to myślę, że bez problemu udzielę odpowiedzi. Także teraz mamy 4 minuty chyba na to, żeby porozmawiać albo oddać czas kolejnemu prelegentowi. Nie widzę pytań, więc jesteś dostępny w kuluarach? Zostaniesz? Jestem tak? dostępny. Myślę, że jeżeli się nasuną jakieś pytania, to podejdą zainteresowani do Ciebie, a ja poproszę kolejnego mówcę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Polskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Dziękuję za zaproszenie. No i takim, powiem, moim konikiem i tym, czym zajmuję się na co dzień, jest sprawność fizyczna
Na końcu, ostatni. Tym, czym zajmuję się na co dzień, jest sprawność fizyczna ogólnopojęta, jak i specjalistyczna, jeżeli chodzi o przygotowanie i żołnierzy, i ratowników, i różnych osób, które chcą zacząć się ruszać albo się już ruszają na dobrym poziomie. Badania były prowadzone w 2019-2020. Jest to wycinek dysertacji doktorskiej, którą będę miał przyjemność niedługo omówić. I chciałem właśnie tutaj w tej chwili podziękować szczególnie profesorowi Skalskiemu i profesorowi Stanuli za udział w tych badaniach oraz w opracowaniu całego testu autorskiego, na którym to się opiera tak naprawdę. No i czym jest nasze ratownictwo teraz, szczególnie kiedy to wszystko się rozwija i idziemy głównie w ratownictwo sprzętowe. Mamy nowoczesny sprzęt, są drony, kamery, jakieś wyciągi, drony nawet podwodne, szybkość dotarcia do miejsca zdarzenia, to co podkreśla pan profesor Skalski często, że musi być to szybkie dotarcie, szybkie udzielenie pomocy i szybkie zainicjowanie działania. No i odpowiemy też sobie na pytanie, czy dobry ratownik to suchy ratownik, takie nasze powiedzenie branżowe, które cały czas jest wszędzie. No i czy te wszystkie przesłanki stanowią o braku wskazań do doskonalenia pływackich technik ratowniczych oraz sprawności fizycznej ogólnej. No i czym jest ta sprawność fizyczna w ratownictwie wodnym, w jego kontekście tak naprawdę. Tutaj zdjęcie zapożyczone z pływalni, no, na szczęście nie naszej w Polsce. No i czy przez sprawność rozwijemy dobrze zrobioną, wyrzeźbioną, że tak powiem, sylwetkę, szybkość w pływaniu, najlepszy wynik w biegu na 200 metrów po plaży, jednoosobowe wyciągnięcie skutera lub łodzi, tak? Czyli mamy wszystkie zdolności motoryczne, siłę, szybkość i wytrzymałość. No i profesor Gilewicz określił sprawność fizyczną jako gotowość organizmu ludzkiego do podejmowania i rozwiązywania trudnych zadań ruchowych, których w ratownictwie, że tak powiem, nie brakuje. I na co dzień w służbie ratowniczej spotykamy się z tym, że te zadania życie przed nami stawia i musimy je rozwiązywać. No i te zadania wymagają siły, szybkości, zręczności, gibkości, zwinności i wytrzymałości, jak i również szeregu nabytych i ukształtowanych umiejętności i nawyków ruchowych, opartych o odpowiednie uzdolnienia stanu zdrowia. I sprawność fizyczna w kontekście ratownictwa wodnego to zespół zdolności fizycznych i predyspozycji psychicznych, czyli łączymy dwa w jednym, że jest sprawność fizyczna i predyspozycje psychiczne, pozwalających na ich wykorzystywanie, powodujących podejmować klasyczną akcję ratowniczą z minimalnym ryzykiem dla ratownika. Mówimy cały czas o klasycznej akcji ratowniczej, czyli akcja ratownicza jest bezsprzętowa. Odnosząc definicję sprawności fizycznej do ratownictwa wodnego, podkreślając szczególny udział nie tylko stanu ustroju, ale także umiejętności determinujących zaradność życiową danej jednostki, nasuwa się konkluzja pojmowania sprawności w aspekcie uwarunkowań psychofizycznych, to co mówiłem wcześniej. I osoba podejmująca misję, obowiązki ratownika wodnego swoją podstawą wobec dbania o sprawność fizyczną, a więc będąc człowiekiem kultury fizycznej, szeroko rozumianej, powinna stanowić przykład realizacji tej kultury i zadań polegających na stałej gotowości do podjęcia działań. Klasyczna akcja ratownicza charakteryzuje się brakiem sprzętu, wymaga przygotowania technicznego i sprawnościowego. Osobiście prowadząc szkolenia w ratownictwie wodnym, charakterystyczny jest fakt niechęci do aktywności fizycznej wśród młodych adeptów ratownictwa wodnego. Wynika to z faktu, że populacyjnie ta sprawność fizyczna się obniża bardzo mocno, jednakże ratownictwo wodne jest misją, w której sprawność fizyczna ratownika ratuje nie tylko poszkodowanego, ale też jego samego. Należy podkreślić, iż stosunek do podejmowania aktywności fizycznej w znacznej mierze determinuje poziom sprawności. Jest to cecha wolicjonalna oraz zależna od wieku. Uświadomienie kandydata o potrzebie posiadania ciągłej sprawności powinno być elementem priorytetowym na szkoleniach z ratownictwa wodnego. Sprawność fizyczna oraz podstawowe metodyki dbania o nią, a także elementy wychowania fizycznego powinny stanowić ważną składową kursu.
w ratownictwie wodnym, szczególnie na stopień instruktorski. Ratownictwo oznacza działanie, na które składa się sprawność ruchowa oraz intelektualna i też predyspozycje psychiczne głównie. Ratownictwo wodne niesie za sobą ryzyko utraty zdrowia na rzecz życia, dlatego wykształcenie umiejętności i potrzeby kształtowania podnoszenia sprawności ogólnej oraz specjalnej podnosi poziom bezpieczeństwa. W metodologii badań celem głównym podjętych badań jest ocena stanu sprawności fizycznej oraz ustalenie relacji, jaka zachodzi pomiędzy prezentowaną przez badanych sprawnością fizyczną a skutecznością klasycznej akcji ratowniczej. Grupę badawczą stanowiło 100 ratowników, 50 kobiet i 50 mężczyzn z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego. Badania przeprowadzono w sierpniu 2019 i w lipcu 2020. Byli to ratownicy ze stażem w ratownictwie wodnym od 2 do 33 lat i średnio wieku 35. Była użyta metoda eksperymentu badań, którą techniki były testy pływackie, a narzędziem test autorski opracowany przeze mnie, jak i panów profesorów, mierzący skuteczność akcji ratowniczej oraz 5 prób testu Eurofit. Autorski test jest zunifikowany, można go przeprowadzić wszędzie, w każdych warunkach. Na sygnał start ćwiczący wykonuje 20 powtórzeń zleżenia przodem do stania, czyli popularne ćwiczenie o nazwie burpees. Polega to na położeniu ciała i wyskoku w górę z tej pozycji. Jest to ćwiczenie po to, ażeby na wstępnie wywołać wstępne zmęczenie, które symuluje dobiegnięcie do miejsca zdarzenia. Następnie przepływa 100 metrów sposobem ratowniczym, dopływa do osoby tonącej agresywnej. To należy podkreślić, że ta osoba tonąca jest agresywna i opanowuje tę osobę. Po opanowaniu holuje 100 metrów do brzegu. Po doholowaniu układa osobę w pozycji umożliwiającej udzielanie KPP i po ułożeniu wykonuje znowu 20 powtórzeń burpeesów. Po co 20 powtórzeń? Po to, ażeby zasymulować często prowadzenie RKO też przez samego ratownika, który jest już wycieńczony po samej akcji. Zgodnie z definicją sformułowano hipotezy, ich jest 7. Głównie dotyczą sprawności fizycznej i korelacji, które występują w teście. Przykładowe wyniki 15 osób od 8,28 do 12,16. No i wyniki badań, analizy statystyczne przeprowadzono przy użyciu statystyk jako program. Poziom istotności przyjęto 0,5, statystyki opisowe do miar tendencji centralnej i dyspersji w badanej próbie wykorzystywano następujące miary, czyli średnią, medianę, odchylenie, współczynnik korelacji Pearsona, test prób niezależnych i analiza regresji liniowej, statystyki opisowe mierzone zmiennych dla próby, zgodnie z... Tak. Test autorski, czyli to wszystko zajmował średnio 640 sekund, co jest 10,5 minuty około, i test 400-metrowy, który mamy teraz w egzaminie na ratownika, 402 sekundy, czyli około 6 minut 40 sekund. Wyniki badań, proszę Państwa, zaskakujące. Autorzy też byli zaskoczeni. Wielowątkowe wyniki, jeżeli chodzi o związki między wiekiem a wynikami testów sprawnościowych i testu autorskiego. Związek między wiekiem badanych a wynikami testów sprawnościowych i testu autorskiego przeprowadzono korelację Pearsona. Analiza wykazała słaby ujemny wynik między wiekiem a wynikiem próby siły funkcjonalnej oraz umiarkowany i dodatni związek z wynikiem testu autorskiego. Oznacza to, że im starsze były osoby badane, tym krótszy był czas próby siły funkcjonalnej, czyli zwis na drążku o ramionach ugiętych, i dłuższy czas wykonania testu autorskiego. Nie odnotowano istotnych zależności między wiekiem a wynikami próby gibkości, skoczności siły, tułowia i biegu wahadłowego.
związek między długością posiadanych uprawnień w ratownictwie wodnym, a wynikami testów sprawnościowych i testu autorskiego w celu ustalenia związku i autorskiego testu przeprowadzono korelację Pearsona. Analiza wykazała słaby i ujemny związek między wiekiem a wynikiem próby siły funkcjonalnej oraz umiarkowany dodatni związek z wynikiem testu autorskiego. Analogicznie dla wieku badanych oznacza to, że im dłuższy był czas posiadania uprawnień przez badane osoby, tym krótszy był czas próby siły funkcjonalnej i dłuższy czas wykonania testu. Nie odnotowano istotnych zależności, tak jak poniżej. Podsumowanie. Wyniki testów sprawnościowych jako determinant wyniku testu autorskiego. W celu ustalenia, które testy sprawnościowe determinowały wyniki, przeprowadzono analizę wielorakiej regresji liniowej metodą prowadzenia. Poza wynikami testów sprawnościowych dodatkowo do modelu włączono dwie zmienne kontrolne, BMI oraz wiek, gdyż zmienne były skorelowane z wynikiem testu autorskiego. Analizy przeprowadzono oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Skracając już, do modelu włączono trzy wyniki, testy, które były istotnie związane z wynikiem testu autorskiego, test 400-metrowy, próba gibkości oraz próba siły funkcjonalnej. Wraz ze wzrostem wieku czas wykonania testu autorskiego wydłużał się, natomiast wraz ze wzrostem wyników w próbie skoczności czas wykonania testu skracał się. BMI, wynik próby gibkości, próby siły funkcjonalnej oraz test 400-metrowy nie był istotnym predyktorem do wykonania testu autorskiego. W grupie kobiet wraz ze wzrostem poziomu wykonania próby gibkości czas wykonania autorskiego testu skracał się i wraz ze wzrostem czasu wykonania testu czas wykonania autorskiego testu wzrastał. Wiek, wyniki próby skoczności nie były predyktorami. Wnioski. Obniżająca się populacyjnie sprawność fizyczna spowodowana siedzącym trybem życia oraz brakiem nawyku aktywności jest widoczna wśród młodych adeptów sztuki ratowniczej szczególnie. Jednakże u mężczyzn modelu istotnymi elementami sprawności fizycznej w odniesieniu do szybkiego wykonania autorskiego testu jest pływanie oraz siła funkcjonalna, próba gibkości, a u kobiet były to próby gibkości oraz próby skoczności oraz siły tułowia biegu wahadłowego oraz test 400-metrowy. Sprawność fizyczna nie jest dana, a jej uzyskanie nie powoduje jej posiadania w czasie. Zgodnie z koncepcją Health Related Fitness należy dbać o zdrowie całe życie, a tym bardziej w misji, jaką jest ratownictwo wodne. Z przeprowadzonych obszernych badań wynika, iż dbanie o sprawność fizyczną powinno różnić się w stosunku do wieku i płci. Należy wprowadzić elementy autorskiego testu do egzaminu na ratownika wodnego oraz weryfikować sprawność fizyczną, specjalną oraz ogólną. Szkolimy się do najtrudniejszych rzeczy, żeby nie musieć z nich po prostu korzystać. Korelacyjna zależność powodzenia akcji ratowniczej od sprawności fizycznej ukazująca się w niniejszych badaniach jest bezdyskusyjna. Proces stonięcia oraz nieodwracalne zmiany w mózgu pod wodą określają czas potrzebny do skuteczności akcji. Średni wynik na poziomie 10,5 minuty powoduje, że akcja będzie bez powodzenia. Dziękuję za uwagę. Serdecznie dziękujemy. Ja mam pytanie, bo jeszcze mamy pół minuty. Czy ten autorski test, który Wam proponuję, żebyśmy stosowali przy egzaminie, wyłączałby jakieś inne próby? Czyli to jest tylko dodanie, tak? Dodatek, ale taki... Proszę tam. Jest to dodatek, ale taki, że tak powiem, bardzo komplementarny i unifikacyjny, jeżeli chodzi o wszystkie zdolności przy ratownictwie wodnym, bo tam jest i holowanie, i dopłynięcie do osoby poszkodowanej, i opanowanie. Dziękuję. Poprosimy następnego prelegenta. Pan profesor Rustam Achmetow, Państwowy Uniwersytet imienia Iwana Franka w Żytomierzu. To jest bardzo blisko chyba aktualnie. Присутствующие, организаторы
и участники Конгресса. Вашему вниманию предлагается доклад по результатам собственных исследований, который посвящен усовершенствованию управления подготовкой квалифицированных спортсменов скоростно-силовых видов спорта на тему определения скоростно-силовых возможностей квалифицированных спортсменов с использованием электрофизиологического метода. Нормальное функционирование системы управления невозможно без данных о состоянии управляемой среды, в которой она находится, и без осуществления передачи информации вместо ее преобразования с целью создания команд управления, реализации этих команд и контроля за их эффективностью. При управлении такой сложной динамической системой, как спортивная подготовка, где управляющей системой выступает тренер, а управляемый спортсмен, необходимо учитывать все основные закономерности управления. И многократное, часто переменное под влиянием разных факторов состояние спортсмена должно постоянно учитываться путем внесения изменений в программу тренировочных занятий. Эта задача решается на основе принципа обратной связи, согласно которому управляющая система должна получать информацию об эффекте, который достигается тем или иным действием субъекта управления, то есть тренера, на управляемый субъект, то есть на спортсмена. Во многих видах спорта, и в частности в легкоатлетических прыжках, спортивный результат зависит от скоростно-силовых качеств. И потому разработка и использование адекватных способов оценки этих качеств есть одним из актуальных задач, которые стоят перед спортивной наукой. На сегодняшний день, в наше время предложены разнообразные педагогические тесты, которые позволяют оценивать скоростно-силовые качества спортсмена. К ним, в частности, можно отнести прыжок вверх с места по Балакову с помощью рук и без помощи рук, прыжок в длину с места, тройной прыжок с ноги на ногу и на толчковой ноге, рывок штанги, бег 30 метров со старта и сходу, метание ядра двумя руками вперед и назад через голову и так далее. Несмотря на определенную ценность этих тестов, они имеют один общий недостаток. При использовании педагогических тестов устанавливается сам факт, что один спортсмен, например, выпрыгнул вверх несколько выше, чем другой спортсмен. И вот на этой основе спортивные педагоги делают вывод, что спортсмен, который показал лучший результат в тестовом упражнении, владеет лучшими скоростно-силовыми качествами. Однако при таком тестировании сведения об истинных, то есть потенциальных скоростно-силовых возможностях спортсмена и степени их утилизации полностью отсутствуют. Образно говоря, в этих случаях полностью отсутствует информация, какой КПД, коэффициент полезного действия нейромоторного аппарата был реализован при выполнении тестового упражнения. И вот в наших исследованиях мы использовали электрофизиологический метод для оценки скоростно-силовых качеств квалифицированных спортсменов. Согласно этому методическому подходу, в качестве показателя степени утилизации силовых возможностей спортсмена используется числовое значение, отношение величины площади электромиограммы к
которая фиксируется во время отталкивания, экстраполированной площади, соответствующей максимальному m ответу мышцы, который вызывается косвенной его стимуляцией. А в качестве оценки скоростных возможностей используется показатель времени реализации отталкивания. Площадь интегрированной электромиограммы определялась в относительных единицах, а не в абсолютных ее значениях. В наших опытах в качестве двигательной модели был использован реальный прыжок в высоту с разбега. В экспериментах регистрация электромиограмм проводилась с икроножной, четырехглавой, большеберцовой мышцы толчковой ноги и четырехглавой мышцы маховой ноги прыгуна во время отталкивания при прыжках в высоту. Регистрация электромиограмм проводилась с помощью телеметрической установки «Спорт-4» со следующей записью на магнитограф Нихан-Когден. Телеметрические датчики жестко крепились с помощью специального пояса в области поясницы спортсмена. Обработка электромиограммы, то есть вычисление площади в условных единицах и временные характеристики, осуществлялась с помощью аналоговой вычислительной машины. Регистрация максимального M-ответа осуществлялась с медиальной головки икроножной мышцы. Для этого раздражался нерв под коленкой ямки прямоугольным импульсом продолжительностью 2 миллисекунды. Выбор икроножной мышцы обусловлен, во-первых, его высокой функциональной значимостью при осуществлении исследования движения, тобто при осуществлении отталкивания. И во-вторых, субъективными оценками всех исследуемых спортсменов, которые указывали на значительное напряжение данной мышцы в момент отталкивания. Кроме того, хорошо известно, что фактором, который наиболее тесно коррелирует с результатом прыжка в высоту, есть показатель силы, развиваемые именно мышцами икры. В наших экспериментах взяли участие 10 спортсменов, которые были разбиты на 2 группы. В первую группу вошли спортсмены, члены сборной команды Украины, которые в результате анкетирования ведущих специалистов, тренеров и спортсменов признаны спортсменами, которые отмечаются наиболее рациональной техникой прыжка в высоту. Полученные результаты брались за эталон при сравнительном анализе. А вот в другую группу в количестве 7 человек вошли спортсмены 2 и 1 спортивного разряда. Результаты исследования показывают, что амплитудные характеристики электромиограмм мышц во время отталкивания в разных испытуемых эталонной группы практически совпадают. Самое большое значение имеет икроножная мышца толчковой ноги, в среднем 630 относительных единиц. Далее, четырехглавая мышца бедра маховой ноги, 475 относительных единиц. Большеберцовая мышца толчковой ноги, 427 относительных единиц. Четырехглавая мышца бедра толчковой ноги, 302 относительных единиц и так далее. В целом, подобная тенденция в характере распределения мышечной активности в исследовании группах мышц наблюдается и у спортсменов, которые составляют вторую группу. Но у них наблюдается значительное снижение этого показателя в количественном отношении в фазе отталкивания, где он приблизительно вдвое ниже по сравнению с первой группой, то есть группой эталонов.
Различие изменений статистически достоверно. Как уже отмечалось выше, площадь электромиограммы в этом исследовании определялась в относительных единицах, то есть площадью интегрированной электромиограммы, а не абсолютных ее значениях. Сравнительный анализ показал, что амплитудные характеристики при отталкивании различаются не только у спортсменов второй группы, но и при выполнении ряда последующих попыток у одного и того же спортсмена. Надо сказать, что сейчас нет возможности сопоставить электромиографические характеристики отталкивания во время прыжков в высоту, полученных в наших опытах, поскольку подобные опыты ранее и в настоящее время не проводились. Однако наши сведения свидетельствуют о том, что электромиографическая картина существенным образом отличается у спортсменов, которые принимали участие в этих экспериментах. Особенно ощутимо это выявлено при сравнительном анализе показателей эталонной группы и второй группы. Таким образом, эти результаты показывают, что в технике прыжка в высоту с разбега существенное значение имеет межмышечная координация, и ее усовершенствование заметно влияет на достижения в этом виде спорта. Кроме того, эксперименты показали, что у спортсменов, которые входят в состав сборной команды Украины, значительно менее короткая фаза опоры, но существенно большая при этом электроактивность мышц. Это позволяет сделать вывод, что спортсмены высокого класса в значительной мере реализуют свои скоростно-силовые возможности. Об этом же свидетельствует степень использования силовых возможностей, которая оценивается, как отмечалось выше, по отношению площади электромиограммы к максимальному М-ответу, который вызывается косвенной стимуляцией икроножной мышцы. Следует сказать, что среднее значение степени утилизации силовых возможностей у спортсменов высокого класса, то есть у нашей эталонной группы, равняется 39,2%, тогда как у второй группы оно в среднем составляет 19%. Одна минута. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что применение предложенного электрофизиологического метода степени использования скоростно-силовых возможностей при выполнении спортивных упражнений представляет возможность индивидуально осуществлять подбор наиболее рациональных тренировочных средств и методов, направленных на усовершенствование этих качеств с учетом уровня подготовленности и квалификации спортсменов. Благодарю за внимание. И в заключение я не могу не сказать огромные слова огромной благодарности народу, гражданам Польши за ту поддержку, за тот бесценное качество, которое они проявили вот в этот тяжелый для Украины час. Низкий поклон всем вам и всем гражданам Польши за поддержку и дружбу с Украиной. Спасибо большое. Bardzo dziękujemy przedstawicielowi Ukrainy, tym bardziej, że te podziękowania dla nas
konferencji. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło wystąpić po raz kolejny w pięknej Bydgoszczy. Serdecznie pozdrawiam moich współprelegentów z Ukrainy, a więc Bogdana Kinzera, Bogdana Winogrodzkiego, którzy nie mogli przybyć tutaj z racji wieku, bo na granicy by ich nie wypuścili, stąd zrobię to wszystko samodzielnie. Jak Państwo pozwolą, zacznę od słów Horacego: nauka umacnia wzrodzoną siłę. A więc na początku chciałbym bardzo serdecznie również podziękować panu profesorowi Andrzejowi Ostrowskiemu za konsultacje, bogate konsultacje związane z tymi definicjami, które będę przedstawiał, z tego względu, że są różne teorie i często mówimy w ratownictwie wodnym prewencja, profilaktyka, prewencja, trochę to mieszamy, natomiast nie jest to błędem, bo patrzymy sobie na wyrazy bliskoznaczne. Profilaktyka to zapobieganie, ochrona, prewencja, przeciwdziałanie. Natomiast prewencja jest to też profilaktyka, przeciwdziałanie, zapobieganie, ochrona, uszczerzenie się. Z panem profesorem Ostrowskim żeśmy uzgodnili, że będę mówił o tym, że profilaktyka to są działania takie doraźne, profilaktyczne w skali całego roku, a prewencja to jest takie działanie w punkt, kiedy jest potrzeba interwencji. Tak byśmy tutaj to mogli na tym etapie zakończyć. Ja pamiętam ratownictwo wodne już trochę czasu temu, z tego względu, że kojarzyło się nam, w większości, przynajmniej w moim wieku, 2 miesiące, kiedy jest lato, kiedy trzeba motorówkę wyciągnąć, ładnie popływać, opalić się i wrócić po sezonie, po wakacjach do domu. A w tej chwili mówimy o działaniu w skali roku. Patrząc tutaj chociażby na jednostki, które się prezentują, to samo by nie przyszło, gdyby nie było działalności całorocznej. Wielki ukłon również do Sokolskiego WOPR tutaj w tym zakresie, bo obserwuję działalność praktycznie przez cały rok. A więc skoro... Tak jak wspomniałem, profilaktyka, każda działalność, której zadaniem jest zapobieganie szkodliwym zjawiskom, a prewencja bardziej prawniczy, tak mówiąc słownikowym językiem, zapobieganie czemuś, zwłaszcza przestępstwom. Prewencja polega na istnieniu zagrożenia karą, którą wywiera presję na potencjalnych przestępcach, usta mi się kleją. I tutaj zaczerpnąłem źródło właśnie ze słownika, praktycznego słownika współczesnej polszczyzny. Podarujemy sobie do dyskusji w kuluarach prewencję szczególną, podziały na negatywną, na prewencję pozytywną. Przejdę bardzo płynnie do podsumowania tych definicji, a więc jeszcze raz prewencja, zapobieganie przez reagowanie, a więc interwencja, natychmiastowe reagowanie, natomiast profilaktyka to ogół działań zapobiegawczych. Długo by można było mówić, Państwo tutaj są autorami, współautorami wielu działań profilaktycznych, które są realizowane, piękne programy edukacyjne, piękne działania wśród młodzieży, wśród przedszkolaków, wśród różnych grup społecznych. W związku z tym nie będę się rozwijał, ale pozwoliłem sobie Państwu tutaj jeszcze przytoczyć definicję marketingu, bo jak zadamy sobie pytanie, skąd Pani trafiła na kurs, to pewnie jak nie chodzi na pływalnię, to pewnie nie dotrze, a więc musi trochę w tej wodzie, mówiąc językiem roboczym, posuwać. A więc marketing też tutaj jest związany, za chwilę to rozszerzę troszeczkę. A więc najkrótsza definicja marketingu brzmi: zaspokajać potrzeby, osiągając zysk, pozwolę sobie skreślić, bo zyskiem jest wyłącznie nasze i innych bezpieczeństwo w tym działaniu. I jak popatrzymy sobie na COVID, o którym tutaj już teraz była mowa, mówimy o takiej części wspólnej. Doskonałym tutaj elementem charakteryzującym tę część wspólną właśnie prewencji, profilaktyki i marketingu jako elementu promocji jest bezpieczeństwo zdrowotne. Każdy z nas ma wpojone odległość, maseczka, myj ręce, już nieważne jaka kolejność. I tak jakbyśmy na to popatrzyli, to trochę z tego, trochę z tego, trochę z tego. Temat brzmi mojego wystąpienia jako element przydatny w szkoleniu w ratownictwie wodnym. Dlaczego? Ano dlatego, że każdy z instruktorów ma swoje specjalizacje. Jeden jest motorowodniakiem i więcej treści do tego programu ramowego dorzuci ze swojej działki motorowodnej.
Drugi, na przykład ja jako trener pływania, pewnie będę lansował wszystkie techniki pływackie i dobre przemieszczanie się w wodzie. To nie jest złe, to żeby tutaj nikogokolwiek nie obrazić. To sobie pozwolę przejść już do meritum sprawy, jaką jest działalność szkoleniowa. W ostatnim okresie w pandemii, proszę Państwa, napisałem wiele opinii prawnych jako biegły sądowy z zakresu ratownictwa wodnego od ponad 20 lat. Nawiasem mówiąc, od zeszłego roku rozpocząłem 5. kadencję przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. I stąd dla anonimowości pozwoliłem sobie przedstawić pewne wnioski z moich opinii, ale z zastrzeżeniem nazwisk, miejscowości, bo dla niektórych z Państwa, niektóre akurat się będą kojarzyć, ale proszę, powiedzmy tutaj o wyrozumiałość. I tak, opinia pierwsza, zdarzenie, wypadek. Nieumyślnie spowodowany ciężki uszczerbek na zdrowiu, niefortunny skok na głowę w 2014 roku. Celowo podaję rok, moja opinia 2015 rok, bo później jak wejdziemy w znajomość przepisów, żeby ktoś z Państwa mi nie zarzucił, że ja mówię w pewnym etapie mojego wystąpienia o miejscu wykorzystywanym do kąpieli, a trochę wcześniej mówię o tym miejscu, a trochę później miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. W związku z tym celowo tutaj Państwo sobie sami odpowiedzą, jaka definicja wynikająca z przepisów w tym zakresie jest istotna. I tak, pan X przybył przed rozpoczęciem dyżuru. Tutaj oczywiście sami wiemy, jakie zdarzenie, uszczerbek na zdrowiu czy wypadek, to oczywiście startują grupy prawników, którzy podsuwają osobie poszkodowanej podania, powiedzmy, umowy, że wywalczą pieniążki w sądzie, powiedzmy, na rehabilitację i tak dalej. I robi się pranie mózgu, powiedzmy, raz z gestora, a drugi raz być może samych ratowników. Natomiast tutaj, nie będę tego Państwu czytał, tylko tak opowiem, z panią z prokurator miałem spięcie, ale nie konflikt, nie nerwówka, tylko spięcie na temat oznakowania poziomego w ratownictwie wodnym. A więc poziome, powiedzmy, w układzie śródlądowym to są tak zwane napisy na pomostach. I pani prokurator bezwzględnie, a one mają wymiar szacunkowy, pani prokurator bezwzględnie podkreśliła, że dlaczego tak rzadko występują. No, pewnie by doszła do wniosku takiego, żeby na każdej desce pomostowej była napisana głębokość, ale byśmy nie uwzględnili suszy na przykład i różnej wysokości, głębokości wody w danym miejscu. No i w tym momencie sprawa została umorzona, bo kąpielisko jest elementem ośrodka wypoczynkowego, w którym przybył wcześniej Wczasowicz, oddał 3 skoki, trzeci skok już niefortunny, uderzył o pozostałość betonową na dnie i wózek, czego mu nie życzę, może jakaś rehabilitacja pomoże, ale praktycznie do końca życia. Opinia numer 2. Zdarzenie, utonięcie 3 dzieci na plaży nadmorskiej w 2018 roku. Ja ze względu na pracowity rok, już się widzę, osoby uśmiechają z tego rejonu, ja ze względu na pracowity rok akademicki dopiero opinię mogłem napisać w 2019 roku. Prasa roztrąbiła ten temat bardzo mocno. Byłem tak zwanym trzecim biegłym, który wyraził zgodę. Pierwszy biegły się okazał oszustem, bo był biegłym z zakresu ratownictwa morskiego. Drugim biegły mój kolega sympatyczny, któremu metryka już nie pozwoliła się skupić i żona go wymiksowała, powiedzmy, z tego działań i w tym momencie się skupiło na mnie. I tutaj proszę Państwa trochę głębiej, bo to były 4 tomy bardzo grubych akt. I proszę Państwa, pomimo, że jestem wychowany na medycynie sądowej Jachlińskiego, a więc wiem, jak wyglądają ciała pod wodą, co to znaczy skóra braczek, długo mógłbym opowiadać. Ale jak spojrzałem na zdjęcia osób już wyciągniętych, zaginięcie przez utonięcie z wody tej 3 dzieci, to nie miałem pojęcia, miałem pojęcie, ale nie pamiętałem tego, że w wodzie słonej do takiego czegoś może dojść i nie można rozpoznać z twarzy. Oczywiście znowu kuriozum, takie, że pan prokurator
mi zadał, tutaj pan Remigiusz mówił o tych strefach przy kąpielisku, zadał mi pytanie, co to jest strefa buforowa? Pozwoliłem sobie następną konsultację w tym zakresie uczynić z panem profesorem Biznerem z Akademii Wychowania Fizycznego w Wrocławiu. Nie mamy takiego pojęcia w ratownictwie strefa buforowa. Strefa buforowa występuje w rolnictwie, kiedy gospodarz wywozi na przykład nawóz w postaci gnojówki, musi być trochę przerwy, żeby dalej rośliny rosły już zdrowe. A więc pan prokurator chciał tych ratowników oskarżyć, że będąc na sektorze skrajnym, strzeżonym na plaży nadmorskiej, nie udzielili pomocy widocznym tam zaginionym dzieciom lub przypadkowo poszukiwanym. Trzecia opinia, poniesienie szkody podczas korzystania z atrakcji wodnej zjeżdżalni Z2 rodzinnej w akwaparku w miarę świeża, bo to 2020 rok. Tutaj powiem, że w szkoleniu musimy wyeksponować tak zwane zakresy czynności. Po to się robi audyty, po to się robi analizę zagrożeń, żeby te stanowiska były umiejscowione. Wypadek miał miejsce, nieszczęśliwy uszczerbek na zdrowiu, tylko i wyłącznie dlatego, że nie było tak zwanego ratownika czy osoby odpowiedzialnej kierującej ruchem według czasu zjeżdżania przeliczonego do osoby oczekującej. Nastąpił wypadek i w tym momencie tutaj powiedzmy takie zdarzenie miało miejsce. I kolejne zdarzenie, narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia poniesionego podczas korzystania z basenu solankowego w 2019 roku w sanatorium. Też niektórzy może kojarzą. Tutaj pracodawca zaniedbał szereg swoich obowiązków, nie było spójności. Ja to mówię o poprzedniej swojej pracy administracyjnej jako burmistrz. Nie była spójność regulaminu pracy z zakresem czynności i chciał zwalić na ratownika. A ratownik, no niestety, tyłem Doniecki, bardzo płytkiej, stał i sprzedawał bilety osobom wchodzącym. Chłopak, student chciał sobie po prostu dorobić. Natomiast niefortunne było to, że udzielił nie tyle co porady, tylko pani, która przyjechała do nas do sanatorium, poprosiła o koło. I ta pani w to koło ratunkowe weszła. A wskutek małej ruchliwości, o której mówił pan doktorant Damian, małej ruchliwości, małej sprawności fizycznej, przewróciła się niefortunnie na piersi i nie mogła się odwinąć. I piła wodę. Zachłysnęła się, trauma, odszkodowanie i poszło. A więc to tak w wersji skrótowej. I teraz tak humorystycznie, żeby to zakończyć. Ja przejeżdżałem swego czasu większość statutów organizacji ratowniczych. To jest zasada, która się przyjęła prawdopodobnie w Polsce. Zasada 3 razy P. Przepraszam, nie kojarzyć z wulgaryzmami. Tak, profilaktyka, prewencja, o czym tutaj już było dość tyle. Pływanie, a więc nauka pływania, doskonalenie, pomoc. A więc im większa będzie profilaktyka, prewencja, możemy tak to spuentować. Tego ja nie wymyśliłem, to mi żona polemistycznie ułożyła, żeby tak ładnie brzmiało. Tak bym to powiedział. Im większe będą umiejętności pływackie, to pomoc rzadziej będzie potrzebna. No i oczywiście klasyczne nasze stwierdzenie, już nawet nie wiem kogo to jest, lepiej zapobiegać niż ratować, ale dopowiem humorystycznie, bo jeszcze w Tomku mam 2 minuty. Tak, w ten sposób, że prowadząc zajęcia z klerykami w Wyższym Seminarium Duchownym, proszę nie kojarzyć, że jestem aż taki, zrobiłem przerwę po tej zasadzie 3 razy P, klerycy mi dopisali 5 razy P. A ja mówię, co to jest? No niech pan pomyśli. No jak pomoc nie zadziała, to jest prokurator, prokurator, płacz osób bliskich, no i branżowo pogrzeb. A więc w ten sposób to można powoli zakończyć. Natomiast ja swoich magistrantów tak przygotuję z zakresu ratownictwa wodnego, że jednej z prac magisterskich żeśmy ułożyli to działania sezonowe jako mini scenariusz działań profilaktyczno-prewencyjnych na dany rok kalendarzowy, a więc przed sezonem, w sezonie i po sezonie. I teraz się jeszcze będę posiłkował jednym cytatem na zakończenie, żeby wyczerpać limit. Szanowni Państwo, z wielkim szacunkiem do Państwa i podziękowanie, że mogliśmy wysłuchać. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo
innych osób. Dziękuję bardzo. I wybiła 16. Brawo dla Dariusza Stawskiego. Perfekcyjnie ten czas do ostatniej sekundy. Dziękuję. O, już jest prezentacja sportowa Ratownictwa Wodne. Dzięki Tomek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Krzysztof Piotrowicz i dzisiaj mam okazję i przyjemność po raz pierwszy w Bydgoszczy na konferencji zaprezentować temat związany ze sportem. Sportowe ratownictwo wodne, co mnie też bardzo cieszy. Już dzisiaj też to hasło padało kilkukrotnie. Już kilku naszych prelegentów też wspominało o sporcie w różnych aspektach tego sportu, ale było też o tym mówione. I faktycznie to też jest takie budujące, że od kilku lat tak naprawdę zauważamy, że zainteresowanie i tym sportem i w ogóle zainteresowanie tematyką sportowego ratownictwa wodnego jest coraz większe. Być może jest to związane z tym, że jest duża szansa na to, że w 2032 roku, czyli za 10 lat podczas Igrzysk Olimpijskich w Australii, sportowe ratownictwo wodne będzie jedną z konkurencji olimpijskich. Co prawda na tą chwilę rozmawiamy tylko i wyłącznie o konkurencjach na wodach otwartych, ale to jest jeszcze temat otwarty, więc liczymy, że też może ta część basenowa, w której nasi sportowcy są naprawdę bardzo dobrzy, też znajdzie się w tym programie zawodów. Tak jak wspominałem, sportowe ratownictwo wodne moim zdaniem najfajniejsza, najciekawsza dyscyplina sportowa, jaką można sobie tak naprawdę wyobrazić, ponieważ łączy w sobie bardzo wiele różnych elementów. Mamy elementy pływania na pływalni, elementy akcji ratunkowych w wodach otwartych z użyciem różnego rodzaju sprzętu, mamy konkurencję na łodziach wiosłowych, mamy konkurencję na łodziach motorowych, IRP, pierwszą pomoc na brzegu, różnego rodzaju konkurencje, które powodują, że ta dyscyplina naprawdę jest bardzo, bardzo widowiskowa i daje nam różne możliwości. Jak też widzimy tutaj na tym slajdzie, mamy też dosyć dużo sukcesów w tej dziedzinie, tak naprawdę w całej historii WOPR-u, a teraz i ratownictwa wodnego, a szczególnie w ostatnim 10-15-leciu tych sukcesów jest bardzo dużo, pozwolę sobie o nich powiedzieć trochę później. I to też powoduje, że w dzisiejszych czasach, kiedy to ratownictwo wydaje mi się, że jest troszeczkę rozproszone, nie mamy już jednego podmiotu, tylko tych podmiotów działających na arenie międzynarodowej, krajowej jest dużo, to też może być taka płaszczyzna, platforma takiego porozumienia, gdzie wszyscy możemy się spotkać, rywalizować ze sobą bez jakichś kłótni na szczeblach, po prostu wszyscy jesteśmy ratownikami, wszyscy jesteśmy na piachu czy na basenie i mamy po prostu spełnić te same normy i nie ma limitu. Jeżeli chodzi o historię ratownictwa wodnego w Polsce, to pierwsze wzmianki na temat zawodów, które się odbywały w naszym kraju, to są lata 30. Nie ma dokładnych dat, przynajmniej ja do takich nie dotarłem, ale możemy powiedzieć sobie spokojnie, że ten sportowe ratownictwo wodne sięga powiedzmy tego 47 roku, kiedy to przy Polskim Związku Pływackim w Warszawie powołany został referat ratownictwa wodnego. Właśnie przy Polskim Związku Pływackim, przy instytucji, która zajmuje się do dzisiaj sportem, powstały podwaliny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, czyli tego, co później, co przez lata tworzyło właśnie to ratownictwo i bezpieczeństwo na polskich wodach. Przez wiele lat działy się różne rzeczy, natomiast pierwsza taka ważna rzecz z zakresu sportu w Polsce to jest 1983 rok i organizacja Mistrzostw Świata w ratownictwie wodnym w Warszawie i bardzo duży sukces polskiej reprezentacji, która te zawody wygrała. Gwiazdą wtedy był Wojciech Blechary, który zdobył indywidualny tytuł mistrza świata. Co też bardzo fajne, chyba w 2012 roku w Muzeum Sportu w Centrum Olimpijskim w Warszawie powstała też gablota sportowego ratownictwa wodnego, nie tylko, ale głównie, gdzie można zobaczyć różnego rodzaju medale, w tym medale Wojtka Blechara, jest również wiosło Jacka Krawczyka, który złamał płynąc podczas wyścigu na łodzi wiosłowej podczas tych mistrzostw. Zapraszam, jeżeli ktoś będzie w Warszawie, to warto sobie tam wpaść i zobaczyć tą wystawę, tą gablotę. No i kolejna taka istotna data to 21 marca 2012 roku, kiedy to WOPR stało się członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To również świadczy o tym nierozerwalnym związku ze sportem, jeżeli chodzi o ratownictwo wodne.
Jeszcze jedna data, o której nie wspomniałem, w 2004 roku w Gdyni i w Sopocie odbyły się Mistrzostwa Europy Juniorów w ratownictwie wodnym. To też była taka kolejna istotna impreza sportowa organizowana w Polsce. Dlaczego też o tym wspominam? Jest duża szansa, że w przyszłym roku w Szczecinie, w Kołobrzegu odbędą się po raz kolejny Mistrzostwa Europy Juniorów w ratownictwie wodnym w Polsce, na co bardzo liczymy. I będziemy oczywiście trzymali kciuki za naszych zawodników. Jeżeli chodzi o rodzaje zawodów rozgrywanych w zakresie sportowego ratownictwa wodnego, możemy je podzielić na międzynarodowe i krajowe. Do międzynarodowych zaliczamy Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i Europy Łodzi pontonowych IRP, The World Games, które już na miesiąc odbędą się w Stanach Zjednoczonych, czyli takie Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, gdzie przez 2 dni również rywalizują nasi ratownicy sportowi, również z udziałem naszej reprezentacji, oraz Wojskowe Mistrzostwa Świata. Od niedawna też ILS włączył się w organizację tej części ratownictwa wodnego. Co ciekawe, one trwają właśnie teraz. Wczoraj i przedwczoraj w Holandii. Polska na ten dzień zdobyła 18 medali. Jest liderem i to jest naprawdę olbrzymi sukces. Pobiliśmy nawet, Adam Dubry w jednej z konkurencji pobił rekord świata. Natomiast jeżeli chodzi o imprezy krajowe, no to mamy oczywiście Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym letnie i zimowe na pływalni. Te zimowe są na 25-metrowej, letnie na 50-metrowej. Mistrzostwa Polskie w ratownictwie morskim, śródlądowe Mistrzostwa Polskie w ratownictwie wodnym, Puchar Polski w ratownictwie wodnym, Mistrzostwa Polski Łodzi IRB, Grand Prix i różnego rodzaju mniejsze imprezy, czy to o charakterze lokalnym, czy po prostu wymyślone przez organizatorów bądź jednostki. W każdym razie widzimy, że jest tego naprawdę całkiem sporo i każdy tak mógłby znaleźć coś dla siebie, bo sportowe ratownictwo wodne nie jest przeznaczone tylko i wyłącznie dla sportowców, ale szczególnie jeżeli chodzi o te wody otwarte, to tam konkurencje są naprawdę zbliżone do tego, co ćwiczymy podczas szkoleń, kursów ratowników wodnych i odzwierciedlają takie rzeczywiste akcje, które mogły się zdarzyć i każdy ratownik należący do WOPR-u czy do innych podmiotów może spokojnie brać w nich udział. Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata i Europy, jest to olbrzymia impreza, która trwa blisko 3 tygodnie. Około 6-7 tysięcy zawodników bierze udział w takich imprezach. One dzieją się z podziałem na konkurencje rozgrywane na pływalni, na morzu, na łodziach wiosłowych, w klasyfikacji Masters, Open, Junior, klubów. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Rozbywają się naprzemiennie przez 2 lata z Mistrzostwami Europy czy Mistrzostwami innych kontynentów. No i ich celem oczywiście poza rywalizacją jest to, aby ratownicy z różnych krajów spotkali się, wymienili swoimi doświadczeniami, podpatrzyli techniki stosowane w innych krajach i przełożyli je później na grunt krajowy. Jeżeli chodzi o zawody na pływalni w Polsce, to są te już wymienione wcześniej przeze mnie, czyli letnie zimowe Mistrzostwa Polski, Grand Prix w ratownictwie wodnym oraz zawody lokalne. W ramach tych zawodów rozgrywane są następujące konkurencje. Nie będę ich teraz tutaj czytał, natomiast z założenia mają być to akcje symulujące rzeczywiste akcje ratownicze. Oczywiście, jeżeli chodzi o pływalnię, jest nam to trudniej zrobić. To jest bardziej jego przełożenie tego, co może się wydarzyć na kąpieliskach, a przełożone na pływalnię. Natomiast jakby głównym założeniem tego sportu na pływalni jest doskonalenie technik. Czy to podejmowania na przykład osoby tonącej, czy używania różnego rodzaju sprzętu, tak jak pasy ratownicze, płetwy, czy techniki holowania. Ja ze swojej strony uważam, że najważniejsze w technice holowania to, aby była sprawna. Ćwiczymy różne techniki. Osobiście też widziałem filmy z Japonii, gdzie ratownicy byli holowani, gdzie poszkodowani byli holowani za włosy. Czy to jest dobra technika? Jeżeli skuteczna, to czemu nie? I ratownicy, już przygotowując się do różnego rodzaju startów i zawodów, tak naprawdę doskonalą te różne techniki, te różne umiejętności, czy to właśnie podejmowania osoby, czy holowania, czy zakładania szybkiego pasa ratowniczego, czy też płetw, bo poza tą taką rywalizacją sportową ważne jest to, żeby to, co się wypracuje podczas treningów i później przełoży się na zawody, żeby to też później wdrażać w codzienną pracę ratowników, czy podczas nawet szkoleń doskonalących nasze umiejętności. Jeżeli chodzi o zawody na wodach otwartych, to w tym roku jako Fundacja Ratownictwa i Sportu Wodnych Rescue House, ale też we współpracy z różnymi innymi jednostkami, tak jak Grupa Operacyjna Ratownictwa Wodnego, Ratownictwo Wodne z Poznania, WOPR Województwa Zachodniopomorskiego, Legionowskie WOPR, Sopockie WOPR, Lifeguard Gdynia, tych podmiotów jest naprawdę sporo. Organizujemy cykl imprez, tak jak tutaj widzicie, jest to Puchar Polski w Ratownictwie Wodnym,
Po raz pierwszy robimy zawody dla dzieciaków na specjalnie zakupionym sprzęcie, dopasowanych do możliwości, umiejętności dzieci, czyli specjalnych deskach ratowniczych. Robimy konkurencje dla dzieciaków od 8 do 16 roku życia. To będą pierwsze tego typu zawody w Polsce. Dopasowaliśmy regulamin, konkurencję do możliwości dzieci. Zobaczymy, jak to wypali, trzymajcie kciuki. Są to otwarte Mistrzostwa Śląska, Mistrzostwa Polski w ratownictwie śródlądowym już za 2 tygodnie nad Jeziorem Zegrzyńskim pod Warszawą. Zapraszam bardzo serdecznie. Po raz pierwszy robimy Międzynarodowy Puchar Polski w Mielenku i to są zawody, które są pod patronatem ILS-u. Jesteśmy oficjalnie wpisani do kalendarza imprez sportowych ILS. Będzie to pierwsza, tego typu impreza w Polsce, a zważywszy na datę 23-24 lipca, chcemy, żeby to również było związane z wspomnianym już dzisiaj 25 lipca, czyli Światowym Dniem Przeciwdziałania Utonięciom. Będziemy chcieli też w ten sposób troszeczkę tutaj ten dzień pokazać, uwidocznić, zaświętować. I oczywiście Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym, pierwszy weekend sierpnia w kątach rybackich. Dla nas, z naszego punktu widzenia, taka najważniejsza impreza w Polsce w sezonie wakacyjnym. Ale tych imprez też jest więcej. Często lokalne podmioty organizują swoje zawody, czasami gminy na wodach otwartych. My często też uczestniczymy, przyjeżdżamy, pomagamy w organizacji. Bardzo chętnie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to możemy takiej pomocy organizacyjnej udzielić. Jeżeli chodzi o konkurencje rozgrywane na plaży, to tak jak wspomniałem, one już bardziej przekładają się na te rzeczywiste akcje ratownicze. I te pierwsze powyżej kreski, którą widzicie, to są konkurencje, które są zapisane w regulaminie Światowej Organizacji Ratownictwa Wodnego ILS. Ich jest tam wymienionych trochę więcej, to jest 8, których my używamy, czyli pływanie, akcja z deską, akcja z pasem, sprint po plaży. Jeżeli chodzi o drużynowe, indywidualny bieg po plaży, wyścig na deskach, bieg pływanie, bieg, flagi plażowe. I tak jak wspomniałem, tutaj naprawdę nie trzeba być sportowcem, żeby w tych konkurencjach zorganizujemy, natomiast nie są one w regulaminie oficjalnie ILS, ale też chodzi też o to, że możemy wykorzystywać różne sprzęty, możemy sami kombinować z konkurencjami, z dystansami, z odległościami, dopasowywać się do swoich możliwości i potrzeb i też z tego zrobić zawody. Sprzęt używany podczas zawodów sportowych to tak naprawdę sprzęt, który jest używany w pracy ratowników, no może za wyjątkiem manekina, który jest używany w szkoleniach, czy tej przeszkody, która ma symulować właśnie jakąś przeszkodę zamieszczoną w wodzie. Natomiast jeżeli chodzi o dechy, zasobnik z liną, pasy ratownicze, płetwy, linę, kajak akurat jest sportowy, ale mogą być również dowody na kajakach ratowniczych stricte. To jest sprzęt używany też przez ratowników normalnie w pracy na kąpieliskach, więc wydaje mi się, że powinni być też tym sprzętem niejako obeznani i potrafić się nim posługiwać. Kolejną imprezą to są mistrzostwa, czy to w ogóle zawody na łodziach IRP. Bardzo fajna i widowiskowa konkurencja w Polsce, że tak powiem, od niedawna trochę raczkuje, chociaż mamy już w tej konkurencji dosyć duże sukcesy. Po raz 3-krotnie odgrywaliśmy Mistrzostwa Polski w IRP. Są 4 konkurencje, zespół składa się z 4 osób, tak naprawdę 2 pozorantów, sternika i krumena. Też od dawna nie było tych imprez, natomiast mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się znowu wspólnie z WOPR-em i z zachodniopomorskim WOPR dysponuje największą liczbą łodzi IRP, które możemy wykorzystać do przeprowadzenia ich ponownie w Polsce. I to, co wspomniałem, jeżeli chodzi o sukces reprezentacji Polski, to jest tylko wycinek od 2015 roku do 2021 roku, 56 medali, z czego drugie tyle w klasyfikacji masters i klubowych. No i wczoraj doszło 18 jeszcze do mistrzostw świata wojskowych, więc tak jak widzicie, jest tego naprawdę dużo. Jak wspominałem, IRP w 2018 roku również srebrny medal na Mistrzostwach Świata w Australii IRP, czyli duży sukces, biorąc pod uwagę, że wtedy dysponowaliśmy tylko 2 łodziami w całym kraju tego typu, to naprawdę szapoba. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli będą jakieś pytania co do tego, to zapraszam w kuluary, ale jeszcze jedno słowo muszę wtrącić. Jutro będziemy rozgrywali na pływalni konkurencję pokazową SERC, to jest symulowana akcja ratownicza. Na dole w recepcji są karty zgłoszeniowe. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę jutro wystartować w tej konkurencji, to bardzo serdecznie zapraszamy.
Ja też chętnie opowiem w kuluarach już, na czym konkurencja polega, bo to jest najmniej sportowa z konkurencji ratowniczych, najbardziej, że taka zbliżona do pracy ratowników. Zachęcamy wszystkich do udziału. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Krzysztof. Dzień dobry Państwu. Drony, znowu drony. Jak opowiadam znajomym o moim kursie instruktorskim, o tym jak wciągnęły mnie drony, jak wykorzystuję to do ratownictwa wodnego, to zawsze słyszę jedno stwierdzenie. Drony to przyszłość. I zanim o przyszłości, 2 słowa o przeszłości, 5 zdań o teraźniejszości. Pierwszy raz drony w Sopocie pojawiły się w 2015 roku. Jest to screen z Facebooka, który wtedy stworzyłem. Wtedy sprzęt przyjechał w furgonetce, rozkładali to ileś godzin, stałe skrzynie sprzętu, efekt i tak był mizerny. Wnioski, jakie wtedy się pojawiły, 3 wnioski. Po pierwsze, automatyzacja. Po drugie, dyspozytor ma wcisnąć guzik i nic więcej. Drony mają same wystartować, same zrobić robotę, same wrócić i się podłączyć do ładowania. I trzeci wniosek, parametry techniczne nie są najważniejsze. To, czy ten dron wytrzyma minutę dłużej, to nie jest ważne. Ważne jest, żeby ten system był skalowalny, żeby był zrobiony dla ratowników. I te wnioski sprzed 7 lat, one cały czas są aktualne. I my jesteśmy coraz bliżej tej sytuacji. Ale drony ratują. Grupa podhalańska GoPro, Limanowa, sekcja poszukiwanie pani, która wyszła w zimę z domu, screen z aparatury. Te szlaczki to są ślady tej pani na śniegu. I tylko wyszkolony pilot był w stanie rozpoznać, że ta jasna kropeczka to jest ta pani. Pani została odnaleziona i w stanie hipotermii odstawiona do szpitala, ale żyje. Tobr, hala konradzka, minus 17 stopni, 3 stopień zagrożenia lawinowego. Turyści już po zachodzie nie byli w stanie wrócić, a ratownicy nie byli w stanie tam do nich dojść. Za pomocą drona dostarczyli pakiety grzewcze oraz koce termiczne. Turyści przetrwali noc, rano ratownicy do nich poszli i oni żyją. Szwecja. Nagłe zatrzymanie krążenia, pacjent, pan 71 lat, screen z aplikacji, dron wystartował, podleciał pod adres, automatycznie opuścił defibrylator, zostawiając go na ziemi. Osoba z domu wyszła, zabrała defibrylator, użyła go zanim dojechało pogotowie i pacjent żyje. Bieszczady, grupa bieszczadzka GoPro, pan zaginął, 24 godziny go szukali, ściągnęli drona z systemem polskim SAR-UAV, kilka przelotów dronem, widać ślady, gdzie robi zdjęcia, system bezbłędnie rozpoznał, gdzie ten pan leży w trawie i pan żyje. Woda. Moje poszukiwania z Gdańska na prośbę policji. Rzekomo pani weszła do wody. Pani nie odnalazłem, ale ta pani do tej pory nie została odnaleziona. Nie wiemy, czy ona jest w wodzie, czy gdziekolwiek w innym miejscu, ale to jest ciekawe. 74 minuty to był łączny czas 4 lotów. Ja przeszukałem mniej więcej od 1,5 do 1,9 miliona metrów kwadratowych. Obecnie chyba wszystkie służby albo posiadają drona, albo myślą, żeby takiego drona posiadać. I ratownictwo wodne czeka na swoją pierwszą spektakularną akcję, gdzie drony będą miały swoją kluczową rolę. Prawo. W poprzednim roku uprawnienia pilota drona zostały dopisane do dodatkowych kwalifikacji przydatnych w ratownictwie wodnym. Jak wiemy, każdy ratownik wodny oprócz umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i aktualnego KPP musi posiadać co najmniej jedno uprawnienie przydatne w ratownictwie. Najczęściej to był sternik motorowodny. Teraz mamy pilota drona.
Trochę teorii. Zastosowanie dronu w ratownictwie wodnym, wszelkiej maści, monitorowanie, patrolowanie, ratownictwo, dostarczanie środków ratunkowych, czy to będzie defibrylator, czy to będzie cokolwiek innego, transmisja na żywo. Tak naprawdę katalog wykorzystania i pomysłów jest nieograniczony. Moim ulubionym są rekiny, ale to z Australii. To jest łańcuch życia na zdjęciu. To jest akcja prawdziwa, która była w Gdańsku, w Wielitkowie w poprzednim roku. Tak wygląda łańcuch życia w wykonaniu ratowników po godzinach pracy. Widać skuter, który jest na samym końcu. W środku są ratownicy z bojkami i oni idą, a ja jestem u góry. Zobaczcie, jak widać wodę z góry. Trochę o sprzęcie. Ja wykorzystuję małego Mavika, tego samego, którego grupa podhalańska wykorzystała do poszukiwania tej pani, którą odnaleźli. To jest ten sam sprzęt. Mam zestaw plecakowy, który jest tam z tyłu, można go obejrzeć. Mogę ten plecak zabrać z sobą na łódkę, nakłada, wysiąść w dowolnym momencie, a nawet mogę wystartować z pokładu. Duży, jasny obiektyw, ekran, kamera termowizyjna, 60 sekund. Tyle mi potrzebuje czasu od zdjęcia plecaka do wystartowania dronem. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, co było 7 lat temu? Jak przyjechali furgonetką, ileś godzin rozpakowywali sprzęt? 60 sekund. Drugim ciekawym rozwiązaniem jest też polski Peliksar, który potrafi holować osobę poszkodowaną. 80-100 kg człowiek w wodzie nie jest dla tego drona problemem. Co się, Sławek, śmiejesz? Tak, to jest Sławek. To są testy z konferencji On Duty, gdzie testowaliśmy prototyp bojki i w czerwcu, jeszcze w tym czerwcu, będziemy testowali drugą wersję tej bojki, która została wyprodukowana po wnioskach m.in. Sławka. Z tym dronem jeszcze jest jedna fajna sytuacja, ale to parę slajdów później. Jak szukać, żeby znaleźć? Po co wyważać drzwi, które są już otwarte, posiłkowają się 3 dokumentami, czyli polskim planem ASAR oraz 2 anglojęzycznymi dokumentami. Tak naprawdę w każdym z tych 3 dokumentów wzory poszukiwań są identyczne. Są to metody, jest to poszukiwania sektorowego, rozszerzających się kwadratów, czy poszukiwania równoległe lub wzdłuż zaginionego statku powietrznego. To są najbardziej popularne i najbardziej skuteczne wzory poszukiwania osoby z góry. Loty automatyczne. Trzeba pamiętać, że pilot, który ma aparaturę w ręku, musi kontrolować prędkość, wysokość, kierunek i jeszcze się skupić na tym, co widzi na ekranie. Zastosowanie lotów automatycznych powoduje, że pilot, programując lot, może skupić się tylko i wyłącznie na ekranie. Można to zaznaczyć, jak powiedzieć, obszar kwadratowy czy inny kształt, ale można również zaprogramować trasę wzdłuż molo. I w tym momencie dron wykonuje misję automatyczną, a pilot skupia się tylko i wyłącznie na ekranie. Termowizja, loty w nocy. Jak to mówią, Sopot nie śpi, Sopot wciąga. 3 zdjęcia. Pierwsze z lewej jest to zdjęcie zwykłej kamery. Zdjęcie po środku jest to zdjęcie z tego samego miejsca, ale już kamera termowizyjna. W żółtym kółeczku jest ciepły punkt. To jest mniej więcej 150 metrów od drona. To są 2 osoby w wodzie. Tak wygląda Sopot o 2 w nocy w wakacje. Jest więcej ludzi niż w ciągu dnia. Tak naprawdę, jeżeli jakakolwiek służba myśli o wykorzystaniu drona do ratownictwa wodnego, to kamera termowizyjna to takie must have. Jak my ćwiczymy? Ratownicy mi się chowają na molo, w marinie, za kamieniami, a moim zadaniem jest po prostu ich odnaleźć. Czy to jest za falochronem, czy to jest pod molo, tu widać tylko kawałek głowy i dłoni. To są loty w nocy. A w dzień? W dzień wykorzystuję manekiny. 2 manekiny, Rysiek z lewej, jego zaletą jest to, że on tonie, a Filip, jego zaletą jest to, że on nie tonie. Jak wyglądają te manekiny z powietrza? To jest Filip z 4 metrów. Tak wygląda Filip na termowizji. Niestety on nie jest ciepły. Będziemy go upgrade'ować, podkładając pakiety grzewcze z Decathlonu, podczepek na głowę i będzie już ciepły. Będzie łatwiej.
a Filip z 40 metrów wygląda mniej więcej tak. Trzeba pamiętać, że wody pilot musi się nauczyć. Nie ma takiej samej wody zawsze. Mamy falowanie, mamy przejrzystość, mamy refleksję od słońca, więc ten pilot musi nabrać doświadczenia i naprawdę dużo latać. A jak wygląda człowiek pod wodą? Tak. Mamy nurków złapanych przy okazji przy molo w Sopocie, ale jest Filip na 3 metrów głębokości. Tak wygląda Filip, 200 metrów od brzegu, 3 metry pod wodą. On wygląda jak człowiek, on jest koloru człowieka, jest tylko w majtkach. Czyli jeżeli jest zdarzenie człowiek pod wodą, zaginięcie, to tego szukamy. Tak wygląda ktoś pod wodą. Koncepcja szkolenia specjalistycznego, ponieważ pilot po szkoleniu jakby powiedzieć, dronowym potrafi latać, teoretycznie. I z mojego doświadczenia, moje doświadczenie pozwoliło mi do opracowania takiego 9-punktowego szkolenia specjalistycznego, który będę testował w Sopocie przez najbliższe 3 miesiące ze swoimi ratownikami, które obejmuje doszkalanie pilota do działań ratowniczych, które będzie obejmowało m.in. prawo, sprzęt, loty nocne, termowizja, wykorzystywanie dodatkowych oprogramowań, czy loty automatyczne. I również tu jest zapowiedź, że na jesień będzie druga edycja warsztatów. O warsztatach za chwilę. Warsztaty. W kwietniu zorganizowałem chyba pierwszego tego typu na taką skalę warsztaty dla służb ratowniczych. Zaprosiłem przyjaciół, firmy technologiczne oraz służby ratunkowe. Głównym celem warsztatów była wymiana doświadczeń oraz przetestowanie naprawdę bardzo różnego sprzętu oraz oprogramowania. Do Sopotu zjechały mi największe jednostki ratownicze. Na przykład nadgoplańskie WOPR, MOPR z Giżycka, byli przedstawiciele z kąpieliska morskiego w Międzyzdrojach, była służba SAR, 2 grupy GoPru. Przez 3 dni lataliśmy różnego rodzaju dronami. Pogoda naprawdę dopisała, mocno wiało, nikt się nie zapytał, do jakiej wartości wiatru ten dron będzie latał. Pierwsza ciekawostka. Defibrylator waży mniej więcej 1,5 kg. Ta walizka waży 5 i ten dron był w stanie przetransportować tą walizkę z brzegu na łódkę. 5 kg walizka, apteczka. Druga ciekawostka. Wystartowaliśmy dronem z jadącego samochodu. Proszę sobie wyobrazić, że jedziemy do akcji poszukiwawczej i zamiast na miejscu rozkładać drona, rozkładamy go w samochodzie i wyrzucamy go przez okno. Jesteśmy 2 minuty szybciej w powietrzu. A teraz jeden slajd, tak naprawdę film o przyszłości. Proszę sobie wyobrazić, że nad Zatoką Gdańską jest 7 dronów, które są w gotowości, czekają na platformach. Każdy dron ma jakikolwiek cargo. Cargo, czyli ładunek, który może dostarczyć na miejsce. Może to być defibrylator, może to być ampułki z lekarstwami, może to być pakiet grzewczy, kanapki, termos z herbatą, cokolwiek. Na środku Zatoki jest 3 poszkodowanych, 3 zdarzenia i dyspozytor definiuje, które drony mają na miejsce dolecieć. Jak myślicie, ile jest możliwych kombinacji wykorzystania tych 7 dronów w te 3 miejsca? Zaraz zobaczymy u góry. 1680 kombinacji. Ale system robi to za nas. Dyspozytorowi pozostaje wcisnąć Enter. To jest coś, o czym mówiłem na pierwszym slajdzie. To jest przyszłość. Ratownik robi tylko Enter. Drony startują, wykonują misję, lecą na miejsce, wracają, ładują się i odnawiają gotowość. Ten system był dzisiaj przez cały dzień dla Państwa do dyspozycji na dole. Sławek, który stoi z tyłu, jest autorem tego rozwiązania, a jutro część z tego rozwiązania będziemy pokazywali nad wodą. Bardzo serdecznie zapraszam.
Poproszę stąd następną prelegentkę tym razem. Poprosimy panią Szafijewę. Ratownictwa właśnie na My name is Sofia. I'm a coordinator of educational programs of the Beach Patrol Ukraine. We are working since 2015. Every year, Ukraine loses more than 1,000 lives as a result of drowning. In average, Ukrainians' dead bodies of the water are 5 times more likely than European Union citizens. According to the official data, 1,500 people drowned last year. Such a situation is unacceptable for a civilized state from any point of view, not from humanitarian, not from economists. However, this is places year after year. People are bathed in undeveloped reservoirs, drinking alcohol, ignore or do not know all safety regulation, and do not have first aid skills. There are more systemic reasons in there are few acceptable pools and well-prepared official beaches in the country. Our organization was founded in 2015 as a volunteer initiative. As a volunteer initiative. I'm so sorry. Then, not having enough special means and rescue equipment, we went only on the weekends to patrol city beaches, but we already knew then that it was simply not enough. Each subsequent year, we improved our equipment, material bus, our methodology, and at the same time, we improved ourselves. The main reason for such terrible statistic was the lack of a culture of the recreation near the water. People are used to ignore all the safety rules, and the first years was very difficult because vacationers did not understand who we are, what we want from them, and why we prevent them from relaxing in the way they used to. But later we began to observe a change contingent on the city beaches, and if earlier it was common to relax by the water with the alcohol, then later these people changed and at least began to appear on the beaches, families with children, and the beach became a really pleasant place to relax. First year of the beach patrol was only on a volunteer initiative. Volunteers, or lifesavers, began to patrol the busiest beaches in the Kyiv, and already these beaches one can observe a significant decrease in the critical cases. Further, a memorandum was conducted with the city, and since 2016 lifeguards began to appear on the beaches, and lifeguards were also invited to participate in competition among themselves in various rescue disciplines. Previously, we have the same requirements for lifeguards as for lifesavers. They had a bonus system, and in order for open another means of patrol, we necessary to work required number of hours. But this test wasn't popular because the requirements for the lifesavers were the same as for the lifeguards. And therefore, we decided to make a volunteering more acceptable to those who wanted to try and change the system to a modular one. And the heavier the model, the more requirements were for the volunteer. The simplest was scanning. The training didn't was so long, as the lifesavers was given a tour of a scanning technique, and subsequently with the help of videos from the pool, they learned to recognize the critical swimmers in the practice. After which they could go to the beach and help lifeguards to spot potential critical cases. The second model was about communicating with the surface. After this model, volunteers could already patrol the beach on foot, and if they notice a violation, danger of violation it. But if the lifesaver who knows this potential critical case could signal to the lifeguard and show the area where suspicious fin was spotted. The model also included the basic of the CPR and recovery positions. Rescue work was the third model. In the order to enter this model, it's necessary to pass the same exam before each season for the lifeguards. After this model, lifesaver could independently or in pair with the lifeguards, if it's necessary,
perform rescue operation due to the fact that the rescue operation is a big risk, and we must to be sure that we will not have a safe volunteer as well. This system gave everyone the opportunity to try themselves in a role of the lifesaver and make their personal contribution to this case. If previous years we had only 4 or 7 volunteers, this year we had training about 43 lifesavers. Volunteers include civil activists, journalists, government officials, Ukrainians from completely different spheres of life. In their free time, they came to the beach and helped the lifeguard to monitor area of the responsibility to avoid a critical situation on the beach. Also, every year we hold a competition in some rescue discipline among the lifeguards and volunteers. And every morning on the beach Venice, on the Hydro Park in Kiev, there are training with the lifeguards for everyone. People connect to us to gradually discover life-saving as something new, and they began to take interest in it. Also, we have educational activities to teach children to relax on the water safety. Our instructor conducted master classes for children lasting for 1 hour and told the children about rules of safe rest, the risk of relaxing by the water, how to act in critical situations. And also we have a junior lifeguard program. The aim is to involve children in the culture of life-saving by conducting team games and training in the camp. Children develop discipline, teamwork, and honestly gain basic skills in water rescue and home care. On the weekend, the children had the classes for 2 hours. We also have a plan to hold a competition among the children in future. In conclusion, I want to say we are trying to attach people to life-saving through the accessibility, since classes, training, volunteers do not incur any financial cost for them, and all they need to have in order to start in only time and desire. Unfortunately, now this is rare. But there are people who still go into the beaches and people continue to drown. And unfortunately, our volunteers, instead of saving people on the beaches in their free time, are forced to change the situation and join defense of the country. Someone is collecting humanitarian aid, and someone are forced to take arms and to go to the front. Thank you for supporting Ukraine. Все буде Україна. Thank you for the attention. Thank you very much. Great presentation. Prezentuję firmę Sorba, która zajmuje się sprzętem ratownictwa wodnego. Od 15 lat prowadzimy działalność właśnie w tym cyklu. Jako pierwsze łodzie ratownicze, które się pojawiły na terenie Polski, wytworzone z polietylenu, to właśnie były łodzie Woli. Są to łodzie niesamowicie wytrzymałe. Tu może...
Wytrzymałość tych łodzi polega na tym, że polietylen nie tyle co jest tak twardy i mocny, ile polietylen jest produktem bardzo elastycznym. I to powoduje to, że łódź ma znakomite parametry wytrzymałościowe. Można naprawdę bardzo dużo przeszkód postawić na użytkowaniu tej łodzi i ona sobie z tym da radę. Polietylen, cała łódź jest zrobiona z jednego kawałka, to jest w cyklu technologicznym olbrzymia forma, do której wsypany jest proszek polietylenowy i ona się zamyka, obraca i wkładają się do pieca o temperaturze 120-150 stopni. Polietylen się podgrzewa i później w odpowiednich miejscach chłodzą ją i wyskakuje już gotowa forma. Tak jak tutaj na zdjęciach, na filmie jest pokazane, naprawdę parametry tego są bardzo duże. To może przewinę trochę dalej. Można ją traktować po macoszemu. Te próby były na samym początku robione ze względu na to, że bardzo wiele służb, takich jak WOPR, jak Straż, jak OSP, jednostki, do których uderzałem z tymi łodziami, nie wierzyły, że polietylen może takie mieć parametry wytrzymałościowe. I początkowo pierwsze moje takie kroki były, jak się pojawiałem na jakichś pokazach albo targach, no to po prostu ludzie się pukali w głowę i mówią: co ty chłopie, z tworzywa chcesz łódkę nam sprzedać z polietylenu? Przecież to nie wytrzyma. No i dopiero później z czasem, jak właśnie takie filmy zostały zrobione, jak jeździłem po wystawach, to dopiero jednostki zaczęły po prostu doceniać ten materiał. Tutaj z kolei taką ciekawostką jest, że na samym początku próbowałem zrobić dziurę w takiej łodzi, żeby pokazać również, jak łatwo jest taką łódź naprawić. Jest ona zdecydowanie łatwiejsza do naprawy niż laminat, a zdecydowanie jeszcze bardziej łatwa niż różnego rodzaju łodzie z aluminium. To są ślady tylko takie po siekierze i nie udało mi się po prostu zrobić dziury. Tak samo wytrzymałość, jeśli chodzi o obciążenie, no to jednostka, która ma długości tak jak tutaj 4,35, no to spokojnie 10 chłopa na łódź weźmie i bez żadnego problemu będzie pływać. Drugim tematem, jaki... Oj, przepraszam. Tu jeszcze na dole mamy mapkę. To wszystko jest w internecie pokazane, w których miejscach pracują właśnie te łodzie. Czerwone to są jednostki straży pożarnej, niebieskie to są WOPR-y i indywidualne osoby zielone. To tyle, jeśli chodzi o łodzie. Jeśli ktoś będzie miał jeszcze jakieś pytania, to po sesji. Teraz następnym urządzeniem, które od 5 lat próbuję wprowadzić na rynek właśnie dla służb ratowniczych, to są drony podwodne. Początek tego też był bardzo ciężki. Były to raczej początki w fazie zabawek, bo te drony tylko mogły w jednej płaszczyźnie pracować
do 80 metrów i robić tylko zdjęcia i filmy. Natomiast w tej chwili technologia tak strasznie poszła do przodu, że po prostu nie nadążamy z dostawą, bym powiedział, sprzętu, który do nas doszedł. Czyli w momencie zamawiania następnej partii sprzętu już są nowe drony. Tutaj jeśli chodzi o firmy, które występują, to są na światowym rynku takie dwie podstawowe firmy. Może tu jeszcze... To są dwie podstawowe firmy. To jest Gladius i Fifish. Te firmy, biorąc pod uwagę cały świat, zawojowały właśnie tymi dronami. Ponieważ nie mamy dużo czasu, to postaram się omówić firmę Fifish. Ona jednak troszeczkę bardziej przoduje, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju technologie. Podstawową rzeczą w takich dronach jest to, że one mogą bez żadnego problemu zejść na głębokość 100 metrów. Bym powiedział, te najtańsze drony to już jest głębokość 100 metrów, natomiast bardziej zaawansowane technologicznie mogą zejść do 300 metrów. Poruszać się mogą we wszystkich płaszczyznach. Ja może poszukam jeszcze jednej. Do tego drona wrócimy. To jest jeden z nowszych dronów, który jest takim jakby robotem, którego można pod własne potrzeby konfigurować, czyli wszystkie elementy, które są dostępne, mogą być podłączone do tego drona i w zależności od potrzeb mogą być wykorzystywane. Taka wersja, bym powiedział, podstawowa jest w granicach w tej chwili 16 000, więc to są naprawdę już pieniądze takie, które dla służb nie stanowią zbyt dużego problemu. Tutaj właśnie pierwszą taką sekcją, którą można dopasować do drona, to jest albo kamera GoPro, albo z kolei czujniki wszystkiego rodzaju, które mogą być zainstalowane właśnie pod wodą, czy sonary. Tutaj jest z kolei urządzenie, którego można podłączyć bezpośrednio do dużego ekranu i śledzić całą transmisję na dużym ekranie. Naturalnie cały obraz i zdjęcia i filmy mogą być przekazywane w dowolne miejsce na świecie. Również jeśli chodzi o różnego rodzaju chwytaki, to one pracują na takiej zasadzie, że z pulpitu można sterować i na przykład podnosić zwłoki człowieka z dna. Nawet na samych silnikach ten dron potrafi podnieść wartość 10 kg. Natomiast ponieważ ten dron znajduje się na kablolinie, to można tym dronem wyciągnąć ciężar, który waży 50 kg. Tu z kolei są różnego rodzaju takie dodatki, które mogą być wykorzystane, jak na przykład miernik laserowy, wypuszcza laser i nad nim można dokładnie zmierzyć, jaka jest wielkość danego przedmiotu.
Tu z kolei są czujniki, które umożliwiają, w momencie jak się założy te czujniki, one umożliwiają to, że dron automatycznie będzie szukał swojej przeszkody. Przyjmijmy, że dronem zakładamy mu, że ma się zatrzymać przed przeszkodą 50 cm i on będzie szedł pełną prędkością 4 węzłów i w pewnym momencie, jak znajdzie przeszkodę, to się zatrzyma i autonomicznie będzie szukał sobie wyjścia i obejścia tej przeszkody. Natomiast ten z kolei ma za zadanie takie, że każdy dron ma w sobie wbudowane możliwość pływania, zadania odpowiedniej głębokości. Czyli możemy na każdym dronie, jeśli zejdziemy na głębokość 10-15 metrów, to my możemy zadać, że on ma pracować na tych 15 metrach. Natomiast ten czujnik może powodować to, że zadamy mu, że ma pracować 15 cm nad dnem. I on wtedy będzie szedł cały czas nad dnem, równolegle do dna i robił zdjęcia i przez cały czas filmował. Kamera jest też bardzo dużej rozdzielczości, to jest 4K, Full HD. Tu z kolei mamy dodatkowe urządzenia, które pokazują nam, gdzie ten dron się znajduje. Czyli na przykład przy tym urządzeniu możemy określić mu na mapie googlowskiej parametry, punkty. Waypointy określamy na mapach googlowskich i on wtedy będzie szedł równo po tych punktach, trzymając odległość na przykład 20 cm. Czyli tutaj już przeszukanie danego akwenu jest bardzo ułatwione dla operatora, bo mało tego, że ma trasę, powiedział, zaplanowaną, to również i odległość od dna również ma określoną. To urządzenie z kolei powoduje to, że w momencie jakichś wpływów nurtu, gdzie jest ciężko ustawić tego dronu w danej pozycji, to jest pozycjoner. I bez względu na to, jaki będzie nurt i zadamy mu, że on się ma zatrzymać na przykład przed zaporą, to on się zatrzyma i będzie utrzymywał cały czas tą pozycję na mapie. No tu różnego rodzaju chwytaki, podbieraki. Tym urządzeniem właśnie można wyciągać dużo i jeszcze większe, cięższe przeszkody, dlatego, bo to jest taki chwytak, który ma dodatkową linę, która powoduje to, że można większe ciężary, jeszcze nawet kilkutonowe, wyciągać. No już nie mówiąc o czynnikach takich jak badanie wody, jak sprawdzenie natlenienia na poszczególnych odległościach, na głębokościach, nasycenia solnego i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie czujniki do badania wody też mogą być. No to dziękuję. W razie większej ilości pytań bardzo proszę, będę z przyjemnością odpowiadała. Dziękujemy za tą prezentację i ostatnia osoba w tej sesji, która nas odwiedziła z warmińsko-mazurskiego województwa, pełnomocnik wojewody. Przedstawiam Państwu pana Macieja Rokusa, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego do spraw bezpieczeństwa i szef Grupy Specjalnej Płotwonurków RP. I na temat bardzo ciekawy, już chyba się otwiera prezentacja, przypadek czy ludzki błąd. Analiza przyczyn utonięcia. Zapraszamy. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Witam organizatorów dzisiejszej konferencji, szanownych gości, ratowników i wszystkich Państwa, którym będę miał możliwość powiedzieć kilka zdań na temat bezpieczeństwa i poszukiwania osób zaginionych, tych przyczyn utonięć w różnych sytuacjach. Tutaj mamy taki obraz akurat sonaru do okulnego przeszukania sektorowego. Dwie osoby wypłynęły kajakiem, dziewczyna z chłopakiem, w taką jesienną porą. Tu jest głębokość około 40 metrów w otoczeniu. Kajak nie posiadał komór wypornościowych. Czy powinien mieć? No u nas przepisuje, że te długości, jednostki do długości 7 metrów nie jest to podyktowane takim dokładnym, obwarowanym przepisem, że musi mieć, ale kajak dla mnie zawsze komory wypornościowe powinien mieć, bo stanowią one o tym, że utrzymuje się na wodzie i w razie wywrotki jest tym środkiem asekuracyjnym. No mówię w szczególności dla młodych ludzi. Zawsze każde życie człowieka jest oczywiście niezmiernie ważne. Tutaj akurat ten kajak te komory wypornościowe posiadał, co jest niesamowite. Posiadał też dodatkowe komory wypornościowe, które były lukami bagażowymi, ale nie było tych klap. Kajak był uszkodzony, nie miał uchwytów. Rozszczelniony był pomiędzy poszyciem a pokładem. W związku z tym doszło do takiej sytuacji, że dwie osoby tracą życie. Jeszcze bardzo ciężko było nam znaleźć, akurat tutaj koledzy wykonywali to zadanie z innej jednostki, a ja byłem biegłym sądowym mojej skromnej osoby dla tej sprawy, ale bardzo ciężko było namierzyć, ponieważ wiał wiatr, ten kajak zniknął pod powierzchnią wody, a po wiosłach była analiza kierunku wiatrów i na tej podstawie można było w ogóle obszar do zbadania wyznaczyć, a badania przy takiej głębokości jak 40 metrów nie są takie proste, szczególnie przy sonarze tym opuszczanym. Trzeba robić dużo takich oczywiście okręgów, które są gdzieś, muszą być odpowiednio postawiane obok siebie. Też występują tak zwana strefa martwa, o której należy pamiętać, te okręgi muszą na siebie zachodzić, a zmierzam tutaj do tego, że tylko by wystarczyły kamizelki asekuracyjne lub kamizelki ratunkowe i ci młodzi ludzie oczywiście nie straciliby życia. Już nie mówię o tym, że byli pod wpływem alkoholu, bo to były poprawiny po weselu, tam kolejnego dnia. Wypłynęli takim sprzętem bez środków asekuracyjnych, to minimum, to jest przynajmniej ta kamizelka asekuracyjna, ja uważam. Cokolwiek dziewczyna nie potrafiła pływać, a chłopak był w takim stanie, że no nie mógł pomóc drugiej osobie i również też samemu sobie. Tutaj wyposażeniem różne urządzenia na jednostce związane z prowadzeniem badań dna, prowadzeniem poszukiwań. Mieliśmy taką sprawę człowieka, który miał konflikt z żoną, bo zawsze jak analizuję sprawę, to muszę dokładnie wiedzieć, wokół czego się obracam i przy czym będę pracował, inaczej nawet poszukiwań nie podejmuje się, chyba że jest jakiś konkretny materiał, bardzo konkretny dowód w sprawie, że wiemy w jakim obszarze będziemy prowadzili te badania. Tutaj mężczyzna popełnił samobójstwo, wypłynął łódką, którą sam sobie wybrał spośród różnych łodzi przypadkowych, bo nie chciał swojemu przyjacielowi wędkarstwa, którym razem łapał ryby, żeby może nie myślał o tym, że to akurat ta łódka wziąć łódkę przypadkową. Nikomu nic nie mówił, dlatego szukaliśmy ogromny areał na jednym z jezior, prawdopodobnie jak pamiętam w okolicy Poznania. Tutaj widać na tym obrazie sonarowym, że jest takie przewieszenie na szyi i z boku. To jest oczywiście nie ma nic wspólnego z obrazem fotograficznym, bo to są urządzenia hydroakustyczne. W związku z tym nie jest ten obraz taki dokładny, jedynie z obrysów ciała, czyli z tych widzimy, że coś tam na tej szyi jest i ma taki specyficzny kształt. To jest 40 kg odważników, które człowiek miał na szyi. Więc to cała sytuacja czasami jest niepotrzebna. Też to są kwestie różnych emocji w życiu, podejmowania decyzji, też uważam, są inne rozwiązania. Może to jest poza ratownictwem gdzieś tam, ale też się wiąże z naszym życiem, a to myślę jest ważne. Przygotowanie do tego typu działania, przepiękna woda o bardzo dobrej tej przejrzystości w skali Sierczniego, to kiedy ten biały krążek jeszcze pod wodą opuszczony na lince, dobrze widać, to taka powiedzmy tutaj prosta skala. Piękna woda, przepiękne jezioro i warunki do, uważam, podjęcia ciała pośród tych wszystkich 400 różnych przypadków, gdzie dodawaliśmy ciała rodzinom. To było jedno z najładniejszych, najpiękniejszych
tutaj jezior w takiej przykrej sytuacji. Tutaj prowadziliśmy sprawę 8 lat, ponieważ młodzi ludzie pływali na skuterze wodnym, holowali za sobą obiekt. Śledztwo zostało skierowane jakby na inny tor, w taki sposób, że przedstawili zupełnie inne okoliczności wydarzenia, holowali ten obiekt, jak mówiłem wcześniej, frisbee czy jakiś tam inny holowany, już nie pamiętam. I z tego czasami obiektu wypadał człowiek. Wreszcie ten obiekt się uniósł ponad lustro wody, jakieś 8 do 10 metrów chwilami. Chłopak nie miał kamizelki i uderzył o lustro wody. A okoliczności były wtedy przedstawione takie, że miał płynąć na skuterze, obawiał się, że nie ma uprawnień, podpłynie policja i z tego skutera schodził do wody. Tylko że głębokość w tym otoczeniu była około 3,5 do 4 metrów, a tam ciało do 14 dni letnią porą, bo chodzi tutaj mi dokładnie o sezonowość. Już nie mówię o sezonowości rozkładu pod kątem antropologicznym, tylko chodzi mi o to, że w ciągu tych 14 dni w tak ciepłej wodzie zmienia się pływalność, wytwarzają się gazy oczywiście wynikające ze składu treści żołądka. Ciało unosi się i zmienia pływalność z pływalności ujemnej na pływalność ostatecznie oczywiście dodatnią. I takie ciało nigdy w tym miejscu nie wypłynęło, dlatego zastanawiałem się, co się mogło tak naprawdę wydarzyć, jak były faktyczne okoliczności tego wydarzenia, skoro z Akademią Marynarki Wojennej tyle lat temu zrobiliśmy tak ogromne areało i nie natrafiliśmy na ciało tego młodego człowieka. Dlatego postanowiłem, żeby zbadać całe jezioro, przedyskutować te okoliczności i po latach 8 od zaginięcia, zresztą mojego imiennika Macieja, natrafiamy na ciało jeszcze głębokość w otoczeniu około 30 metrów. Ja tutaj parametrów nie wpisałem, bo mi to nie wypada mi tego zrobić, bo to były materiały, które później gdzieś tam były przedmiotem różnych, nie tylko, przepraszam, że różnych, ale opinii i ekspertyz związanych z tym zdarzeniem. Chłopak był tylko w kąpielówkach, miał charakterystyczny złoty łańcuszek z krzyżykiem, oczywiście później badania DNA pozwoliły nam go, pozwoliły zidentyfikować oczywiście tożsamość tego chłopaka. Ciekawe było tyle to, że tylko z jednego napłynięcia, z jednego najazdu, znaczy najazdu napłynięcia urządzeniami mogliśmy zeskanować ten obraz. Pływaliśmy koło tego, na tym obszarze, pod innymi kątami, bo ustawialiśmy profile i nikogo nie stwierdziliśmy tam. Naprawdę ten jeden kąt, takie specyficzne miejsce charakterystyczne było, że udało nam się tego sympatycznego, zresztą bardzo nie mam tutaj zdjęcia, Macieja znaleźć. Chłopaki wtedy powiedzieli, przedstawili inne okoliczności wydarzeń. Powiedzieli, że to na skuterze pływali, tak jak mówiłem wcześniej, ktoś tam skakiwał do wody, więc zupełnie inne miejsce, to tam odległość kilku kilometrów, jezioro Nari jest jeziorem, to jest duży akwen. W związku z tym no, musieliśmy wielokrotnie podchodzić do tej sprawy. Przez takie właśnie historie, jakby młodzi ludzie powiedzieli czasami, co się wydarzyło, to by to było dużo łatwiejsze, ale to jest i strach, i emocje. Czasami gdzieś tam towarzyszy temu wszystkiemu no, jakiś alkohol, który tutaj już nie będę tego tłumaczył w takim gremium, to nie muszę o tym mówić, bo to jest jasne. Także to wszystko to są jakby składowe na całość różnych zdarzeń. I tu miałem taką sprawę chłopaka na Wiśle, który postanowił na skutek zawodu miłosnego wjechać samochodem do Wisły. Też po 7 latach udało nam się ten samochód wreszcie ujawnić. Całkowicie był mułem, znaczy tą konfiguracją demną był wypełniony, a przed pojazdem jeszcze widzimy, że jest tam jakiś obiekt. Sam byłem ciekawy, co to jest, bo nie umiałem zinterpretować tego razu, co to może być, ale jak wchodziliśmy pod wodę, to widać, wydobyliśmy to jest ogromny taki kubeł na śmieci, kontener taki, kontener może nie, ale taki kubeł. To na początku wydobywaliśmy ten kubeł, ale później podeszliśmy do samochodu. Ciało tego chłopaka było na tylnym fotelu, no już koledzy z Wydziału Kryminalnego to, że będzie tutaj zabójstwo i tak dalej, no to nie jest też tak, bo jak się człowiek oczywiście, tak tłumaczyłem wcześniej, ta pływalność dodatnia, ujemna i zerowa, jak się człowiek rozkłada, to ciało się unosi, no więc uniosło się pod sam dach, siłą nurtu wypchnęło też przednią szybę w samochodzie. Przemieściło się na ten tylny fotel po prostu samo, tak, a jeszcze tam jakieś znaleźliśmy butelki po piwie, wymyliśmy to wszystko wodą tam pod ciśnieniem z strażakami, zresztą myjemy ludźmi i udało nam się wypłukać to wszystko co w środku i natrafiliśmy na ciało w bardzo trudnym stanie, bo to były małe głębokości. Wyższa temperatura wody to nie 40 czy 50 metrów jak przy innych sprawach, w związku z tym no, trudny stan ciała, ale przynajmniej sprawę się udało rozwiązać. A kolokwialnie mówiąc, pracowaliśmy w sprawie Iwony Wieczorek, było prawdopodobieństwo, że ciało by się mogło znajdować na
stawach przy placu Regana. Te stawy sprawdzaliśmy tam oczywiście w ciągu 2 godzin, nikogo tam na nikogo nie natrawiliśmy. I taką, powiedzmy, tutaj ambicjonalnie poszedłem do sprawy, przemiły prokurator, mówię, słuchaj, nie po to tutaj tyle kilometrów jeździliśmy, żeby tak wracać gdzieś tam z powrotem do te 550 km, czy może masz jakąś robotę inną sprawę do zrobienia, coś do rozwiązania. I tak mi ostentacyjnie, sympatycznie wrzucił te akta, mówi, jak masz ten czas w nocy, to poczytaj. Ja mówię, no bo tam będziemy 2 godziny na tym placu Regana, pojechaliśmy na tą rzekę i za 2 godziny kolejne poznaliśmy ten samochód, a wydobywaliśmy go prawie 2,5 dnia. Bo z tym mułem, z tym wszystkim ciężko, linki się rwały i tak dalej. Nie była kwestia tam jakby do końca samej Idrodyny. W bardzo też takim niespecyficznym miejscu to ciało było, ten samochód był umieszczony. Tu, właśnie, nie ma tej przedniej szyby. Sam się ucieszyłem, że są tutaj jeszcze te zdjęcia z tego wydobycia i tak dalej. Właśnie, tutaj widzimy ten trudniejszy stan, o którym wspominałem wcześniej, to ciało na tym tylnym fotelu i zespół techników. I to wszystko później jakąś tam przygotowaliśmy opinię, żeby zrozumieć, co się tutaj wydarzyło i co spowodowało taki, a nie inny dla tej sprawy rozwój sytuacji. Tutaj mam przypadek chłopaka, jak oddawaliśmy matce, matka przyszła nad jezioro w nocy, koło godziny może 2, niosłem tego młodego człowieka, to był jeden mięsień, nie? To był facet, to był tak zbudowany, że ja do tego taki szacunek, mówię, kurczę, co tu się dzieje, że taki wspaniały człowiek, młody człowiek, a przejechał na rowerze 40 km, no typowy szok termiczny, także o tym mówię, że są te przyczyny, że do tej wody wchodzimy stopniowo, tutaj sami fachowcy siedzą na sali, to aż mi dziwnie o tym mówić, no ale te okolice Kostek, Łydek, pewnie pan Skalski gdzieś mnie tam słyszy, którego bardzo lubię, Dariusz, Pakwin, Kraków się w okolicy Szyi, no to wiadomo, że to są te miejsca, mówią na to wstrząsorodne, to nie jest dobre słowo może, ale te miejsca wrażliwe, gdzie nas dotyka szok termiczny, że do wody powinniśmy wyjść rzeczywiście stopniowo, niezależnie od tego, kto na ile tam jest wysportowany, na ile ma tych swoich możliwości, to o tym należy zawsze pamiętać i to tutaj jesteśmy jakby wszyscy równi, nie ma, że ktoś tam lepszy, gorszy, wyższy, niższy, to się nie liczy. Tak? Wchodzimy do wody stopniowo, jest ten czas na to, żeby się zaadaptować do tych warunków i wtedy możemy spokojnie rozpocząć pływanie. Miałem sprawę takiej chyba najbiedniejszej, czy skromniejszej matki, jakiej oddawałem ciało. Tu miała ścianę przy tej takiej czerwonej cegły, podłogę z gliny, taką pompę jak na pompowania wody, jak na cmentarzu, bo tam robiła nam herbatę. I dawaliśmy tutaj ciało, pamiętam, po 7 latach od zaginięcia chłopak popłynął kajakiem. Akurat nie ma tej sprawy, ale tak o tej sprawie pomyślałem. Kajak się przewrócił, jeden chłopak się uratował na środku jeziora, to było jezioro Głęboczek w okolicach lotniska w Szymanach, koło Szczytna. I tam właśnie też taka sytuacja, no gdyby była taka mizerka, nie umiał pływać, no ta matka płakała, mówi, najlepszy mój syn, mówi, nigdy mi słowa krzywego nie powiedział, mówi, najlepszy mój chłopak, tak. Ciężka rozmowa była, gdzieś mi też tam się nogi często, bo to są trudne momenty w życiu, to nie są takie zwykłe rozmowy, proste. Tylko trzeba też zrozumieć różne sytuacje i udało nam się, to nie jest ten chłopak, jestem tutaj gdzieś indziej, bo sporo jest tych różnych spraw, to jest też troszeczkę inne urządzenie. Ale też chłopak prawdopodobnie, który tutaj wypadł ze skutera wodnego, bez kamizelki, płynął z instruktorem, ze swoim szefem, przepraszam, który miał zakład tam naprawy różnych tych sprzętów z napędem spalinowym, motorowodnym. Nie było kamizelki i na jednym z zalewów pod Gliwicami no niestety nie był w stanie zdążyć dopłynąć do niego i pomóc mu i ten chłopak, zresztą strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej, prokurator wtedy napisał w takich dokumentach, że jak z Ochotniczej Straży Pożarnej to musiał umieć pływać. Zaskoczony byłem taką sytuacją, a drugie zdanie padło tyle lat temu, pamiętam, że na skuterze to jest specyficzny tam kadłub i nie ma miejsca, żeby ułożyć te kamizelki, a na jednostce ma być tyle kamizelek, ile jest osób, no nie muszą być założone, a z łuku bagażowego jakby je otworzył, to i tak by jej nie zdążył założyć. No to takie uzasadnienie, że jak powiem szczerze, no przy tak tragicznej sprawie rozbawiony byłem. Nieładnie, że tak mówię, ale no nie sam mogłem w to uwierzyć, że takie czasami jest podejście. Ale one miało swoje uzasadnienie, o czym nie chcę tutaj mówić, bo oczywiście zrozumiałem ten mechanizm takiego pisma. Gdzieś on tam nie pozostaje bez znaczenia, bo tego nikt by tak nie napisał, tylko po prostu coś tam było organizowane w sprawie. Tutaj mam taki kamieniołom.
Rzeczywiście mój błąd, nieprawdopodobny, bo ściany wysokie. Szukać takiego chłopaka na lotnisku, pracownika lotniska, jednym z lotnisk w Polsce pod Krakowem. I tutaj myślałem, że on skoczył z tej ściany pionowej. Minuta została, przepraszam. Minuta, tak, dziękuję. Z tej ściany pionowej, a jednak się okazało, że zupełnie gdzieś indziej, bo nie umiał pływać, więc gdziekolwiek by nie wskoczył na skutek jakichś wewnętrznych rozterek, to wtedy i tak dalej. Tu badania tego kamieniołomu. Minuta czasu, to tak sobie jeszcze sam przypomnę. Jeszcze pokrywę lodową pod uciskiem tego kadłuba. No, cieniutka pokrywa, to można było tam się przygotować. Piękne miejsce dla takich smutnych okoliczności. Poszukiwania studentki w Krakowie, 17 lat. Chodzi o sprawę skóry. To rozmowa na 1,5 godziny, więc 1 minuta na pewno nie wystarczy. Ja sobie tylko tak jeszcze szybciutko tylko spojrzę, czy będzie coś jeszcze, o czym chciałem wspomnieć. A pociski też czasami się zdarzają i tak dalej. To już prace podwodne z materiałami pirotechnicznymi. Jako ciekawostka też działanie oczywiście w nocy, bo to nie ma specjalnie żadnego znaczenia. Do poszukiwań to ja w ogóle bardzo lubię pracować w nocy, bo jest cisza, spokój i tak jak w kinie. To wszystko można sobie spokojnie zobaczyć. Tutaj miałem, to już ostatnia może kwestia, po 10 latach od zaginięcia. Ta łódka miała przewozić drewno, nie miało też komory wypadnościowej, specyficznie komór była specyficznie zbudowana. Łódka zatonęła. Ja to kolega to dociągnął te 2 razy, bo to ciało było 200 metrów dalej. Człowieka, matka zmarła po 4 latach, a my ciało oddawaliśmy siostrą tego właśnie dżentelmena, pana Pawła, który popłynął po drewno do lasu. Ja bym już podziękował z całego Bardzo serca. dziękujemy. Pan Maciej Rogus, pełnomocnik wojewody warmińsko-mazurskiego. Dziękujemy, brawa. Dziękuję przede wszystkim, że mogłem tutaj gościć Orkowi skali z całego serca. Dziękuję bardzo. Poprosimy teraz przedstawiciela firmy Lerdal. Jestem przedstawicielem firmy Lerdal i dziękuję tutaj panu profesorowi Aleksandrowi Skaliemu za zaproszenie. Nasza firma zajmuje się ogólnie dystrybucją sprzętu szkoleniowego różnorakiego, jeżeli chodzi o medycynę, od sprzętu ratowniczego przez symulatory medyczne, centra symulacji medycznych. Dzisiaj na tej konferencji jestem tutaj przywiozłem trochę sprzętu szkoleniowego takiego do RKO, do BLS-ów. I przy okazji prezentacji tego sprzętu zorganizowane zostały też takie małe zawody w RKO w pierwszej pomocy, w których udział wzięło 16 osób ogólnie. Wyłonionych najlepszych wyników, najlepsze wyniki były 4. 4 osoby uzyskały wynik w RKO na poziomie 100% dokładności, czyli idealny, więc zawody nie zakończyły się w pierwszej turze. Doszło do dogrywki. I w dogrywce zostały wyłonione 3 pierwsze miejsca i tutaj może posiłkuję się trochę notatkami, które mam w telefonie. Więc tak, chciałbym zaprosić tutaj na scenę i wręczyć nagrody, którą ufundowała nasza firma. I tak, za trzecie miejsce pan Juliusz Stankiewicz, Nadgoplańskie Wody. Tutaj dla pana nagroda voucher na sprzęt z naszej firmy w wysokości 500 zł. I teraz drugie miejsce zajął pan Arendt i pan Arendt ma na imię Szymon Arendt, także Nadgoplańskie Wody. Więc 2 osoby z tej samej jednostki, pierwsza tura 100%, druga tura prawie 100%. Więc gratuluję Państwu. I za zajęcie drugiego miejsca jest także voucher na wysokość 500 zł do zakupu sprzętu w naszej firmie oraz
sprzęt ratowniczy CPR meter o wartości około 2500 zł, więc łącznie około 3000 zł. I nagroda główna dla koleżanki pani Agnieszki Starzyńskiej za zajęcie pierwszego miejsca. Więc także 2 razy idealnie wykonana pierwsza pomoc na naszych fantomach i tutaj bez konkurencji kompletnej. Tutaj dla pani voucher w wysokości 1000 zł na zakup sprzętu w naszej firmie dla jednostki oraz także CPR meter, więc wartość nagrody około 3500. No i to wszystko z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie i dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Jeszcze raz brawa dla tych, którzy byli najlepsi w tej 16. Brawa. Ja pozwolę, że ja chciałbym w imieniu wszystkich organizatorów podziękować firmie Lardal, która wspiera nasz kongres od samego początku, to znaczy od 2011 roku i zawsze była naszym partnerem. Bardzo dziękuję za stabilność, dobry sprzęt, który się nie psuje i bardzo dobrą współpracę. Dziękuję. Przejdziemy do następnego. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. To bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję.
Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt Jak nie okej, no to mogę spróbować tego. Są bohaterowie, dają radę. Tak. Nie, bo nie zbiorę tego, nie pokażę obrazu. Znaczy ja nie puszczę do netu, tutaj się będzie wyświetlało, natomiast ja nie jestem w stanie to przeczytać. W środku to ważna rzecz, bo najprawdopodobniej jak na koniec mi to wszystko zrobi, to będzie mi się zapisywać wyniki tutaj. Tak, co miałem mieć tam? Znaczy ja je muszę mieć gdzieś zapisane, żeby móc musicie pobrać, tylko musi mi pan pokazać gdzie. Co potrzebujemy? Potrzebowalibyśmy, co mamy? Potrzebujemy którąś z naszych przejściówek, HDMI. Z Maca z czym wychodzimy? Z HDMI. Z Maca wychodzimy. To jest do Maca, a to jest HDMI. Czyli co musimy zrobić? Wejść. Próbujemy? Próbujemy, mamy... Dużo czasu. April. Znaczy, jeśli jest to problem... They have a USB-C, so it should work. These devices in the meantime, they're really magic. Tak. Can connect nearly everything to everything. Yeah, but Apple is don't always work special. if you forget it. Trochę mało, dobra. Na co za ten jest? I can tell you of the rollout of C65, what we do in DLRG, my biggest pain are all the Apple users. SharePoint is not working. And you know what? You get a DLRG laptop and we are done, and then it works. If you want, April, please help yourself. There's no service. Even in my company, there's no service for Apple. Are you still working A już muszę logować? No. In? HP? Będę mogła przyjść? No, it never worked. Super, wspaniale. No? No, it was with Sanofi in Frankfurt, then it was Novartis and Lonza in France. Now I'm back in Switzerland. Now I'm back with Merck, the pharma guys in Darmstadt. So you're back in Germany? Yep. Switzerland was nice and Austria as well, but after 8 years abroad, I said, time to go home. For certain reasons. Yeah. Yeah, but you don't pity about Switzerland and so.
Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. To bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also like to discover something new. Hello guys, my name is Tafaza. My name is Tatenda Mugadza. My passion for music started as a young age. I remember my parents would always be scolding me for always listening to music. So what I plan on doing is starting a business like right now. We managed to start a small franchise of ourselves. Hopefully one day I'll be able to open up a record label company. My hobbies are sewing and studying different languages. I think that I have this ability from my grandmother because she made the great carpets and this is like our family heritage. My passion for fashion started when I was a young boy, and when I came to Poland, my love for it just kept on increasing, and due to the flexibility of my studies, I managed to do a course online.
I like Bydgoszcz very much. It's very beautiful in winter, but when it comes to summer, it's even twice as beautiful. In dormitory, we have there people from different nationalities, like Zimbabwe, Ukrainian, Turkey. We discuss the different stuffs, like cultures. The university is located by a place where there is the lake and it's near town. The university offers a lot of extracurricular activities, like we have an indoor basketball court and netball court, and outside we have a street basketball court. We also have a gym. I like the teaching staff, as they always ready to help us. If we don't understand something, they give their advices and make it clear. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. To bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata i właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba i chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy.
Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera. When I think about my future, I just see like the sun. It's just like too bright. And WSG is playing a huge role. Hello everyone, my name is Liha. I'm a student from Kazakhstan, a second-year student of international tourism. I'm here in Poland because I love traveling and I also... osoby. Bardzo prosimy, żeby w tym czasie się właśnie logować, ponieważ będziemy mieli wiedzę, ile osób jest tutaj ankietowanych. Mamy z Polski, Kazachstanu, Niemiec, Finlandii, Wielka Brytania, Ukraina, super. Tu się już będą logowali wszyscy, którzy będą uczestniczyć w naszej ankiecie internetowej. A ja chciałbym przedstawić Państwu 4 ekspertów, którzy siedzą z nami. Pierwszą z nich to już poznaliście Państwo, pani prezydent organizacji norweskiej. Będziemy mówić sobie tutaj po imieniu, Claire. Welcome, Claire. And, pamiętajmy, że Claire jest również przedstawicielem ILSI i ILS. Kolejną panią, którą mamy, to jest Gosia Krzystkiewicz, która reprezentuje Fundację Bezpiecznie do Brzegu, którzy się po prostu zajmują nauką pływania. To jest organizacja, która bardzo chce, jako taki głos trenerów, instruktorów, którzy się zajmują tą nauką pływania, chciałaby zaprezentować swoją koncepcję na to, w jaki sposób to zrobić powszechnie. Oczywiście Aleksander Skalgi, reprezentujący zarówno Ukrainę, Polskę, jak i ekspertów w dziedzinie nie tylko nauczania powszechnego, ale od niemowląt do studentów, którym nadajecie jako WSG uprawnienia instruktorskie. No i oczywiście miło powitać pana prezesa Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, który w Polsce jest zainteresowany tym, żeby nauka pływania mogła znaleźć się w szkole jako, i teraz to, co jest naszym celem tutaj tej naszej dyskusji, jako nauka pływania potwierdzona, konkretne umiejętności potwierdzone, uwaga, na świadectwie szkolnym. Może ostro, ale chcieliśmy zadać takie pytanie sobie, czy jest to możliwe, żeby kompetencje wodne na zaliczenie były na świadectwie szkolnym. Pytanie jest, w której klasie i co egzaminować? Jaki test zrobić? Co to znaczy umieć pływać? Co to znaczy umieć pływać? I pierwsze pytanie, które się pojawia, to oczywiście będzie pierwsze pytanie również najpierw do ekspertów. Co Wy uważacie za definicję umiejętności pływania, czy wodnych kompetencji, czy przetrwania w wodzie? I może zaczniemy, tak będziemy różnie, raz
od jednej osoby, raz od drugiej. Może najpierw oddamy głos panu prezesowi WOPR, ze względu na to, że tak, już mikrofon idzie tutaj do ciebie, Paweł. No mamy największe doświadczenie w WOPR-ze, bo już mieliśmy coś takiego jak kartę pływacką. Dzień dobry. Słychać? Słychać. Tak, w dawnych czasach karta pływacka była. Chyba wszyscy starej daty ubolewamy, że jej nie ma z różnych przyczyn. Natomiast najprościej z punktu widzenia ratownika osoba, która umie pływać, to jest taka, która nie potrzebuje w wodzie naszej pomocy. Po prostu jest w stanie wypłynąć i wrócić. W zależności od swoich kompetencji, umiejętności jest w stanie wpłynąć dalej lub bliżej. Natomiast najprościej chyba powiedzieć, jest to osoba, która umie poruszać się w wodzie z miejsca jednego do miejsca drugiego. Problemem w tej chwili, żeby ocenić to, co mówimy już tak idąc daleko, stopień tej kompetencji, to jest kwestia, ile ta osoba musi przepłynąć, ewentualnie jak. To są różne tak zwane stopnie, które tam mieliśmy, już pływam, karta pływacka, specjalna karta pływacka. Są to pewne kompetencje umiejętnościowe, wytrzymałościowe. Natomiast na podstawowe pytanie odpowiedź, co to znaczy umieć pływać? Dla nas, dla mnie, dla ratownika, to jest taka osoba, która nie potrzebuje mojej pomocy w wodzie, czyli jest w stanie popłynąć i wrócić w każdych warunkach, czyli do tego dochodzi jeszcze tak zwany szacunek do wody, kiedy wiemy, że do tej wody, do danej wody nie powinno się dać. Paweł, jaki egzamin i w której klasie? No wracając do szczęsnej karty pływackiej, która była, ona obejmowała 200 metrów stylem dowolnym, w tym co najmniej 50 metrów na plecach. To nie są style ani grzbietowy, ani styl klasyczny, to jest sposób płynięcia, czyli dla dziecka na brzuszku i na plecach. Z tym, że na plecach może być więcej. Skok do wody z wysokości 0,7 metra. Dlaczego 0,7? Bo każdy basen to ma. Jest to najprostsze. I przepłynięcie 5 metrów pod powierzchnią wody, pod lustrem wody. W sumie te kompetencje obejmują główne rzeczy, czyli umiejętność ułożenia się na plecach, umiejętność poruszania się w wodzie, czyli przemieszczenia się z miejsca, gdzie się wpadło do wody, do najbliższego bezpiecznego pomostu, łódki, czegokolwiek. Umiejętność, przezwyciężenie strachu przy wpadnięciu do wody i zanurzenia głowy oraz umiejętność zanurzenia się pod wodą, wstrzymania oddechu, na przykład przy konieczności wyjścia spod przewróconej łódki, kajaka czy czegokolwiek. I to są te kompetencje. Z praktyki wiemy chyba wszyscy, że właściwie nie da się osoby nie nauczyć pływać. To muszą być specyficzne już elementy, nie wiem, psychofizyczne, żeby dana osoba, nie można było tego strachu czy tej obawy przezwyciężyć. Można to zrobić odpowiednimi środkami, odpowiednią nauką, nie taką jak jeszcze... To może później. Która klasa, Paweł? Jak najwcześniej, nie później niż 7. Czyli koniec szkoły. Uważam, że 8. klasa to jest czas na naukę, żeby zdać egzamin 8-klasisty. 7. klasa, przedostatnia, to jest deadline, gdzie dziecko powinno umieć pływać w jakimś stopniu. Im wcześniej, pamiętajmy, że kiedyś w 2. klasie była obowiązkowa nauka pływania. Nie wiemy, czy to nie jest za wcześnie dla niektórych dzieciaków, które w ogóle nie miały kontaktu z wodą. Pomijam, że zajęcia z nauki pływania powinny być nie 28 godzin w roku, tylko przez kilka lat. W związku z tym jest to oswojenie z wodą. Najpóźniej 7. klasa, czy najpóźniej 11 lat. Czyli tak, mamy podsumowanie. Głos prezesa WOPR jest taki: karta pływacka, skok z wysokości, dostaje wpis na świadectwo. W dużym uproszczeniu. Claire? How about your country in Norwegian? How about your definition? How about your proposal? Okay, thank you. I think the syllabus in school in Norway is already been established. So there are certain levels and competence checks on the list in terms of swimming ability. So in the 4th grade, you have to be able to swim. That's the first one. As I mentioned earlier, do you hear me, guys? Okay. As I mentioned earlier, closers. Closers. As I mentioned earlier, swimming ability is one of the fundamentals that we really need to learn. Everyone should learn how to swim. But then again, repeating, going back to the data, the drowning data are speaking into itself. 80% of the drowning incidents in Norway are swimming able to swim. The ability is there. There is something missing. And that, the dot on the I think that is the water competence. The respect of the water,
and knowing your ability, your limits and stuff like that is important as well. Another thing, this is a very important aspect. One of our employees in the Norwegian Life Saving Society, he did a presentation 10 years ago, probably. He said, the moment you woke up and then you decide that today I'm going out for a swim, the process of drowning starts. Does that make sense? First time I heard it, it was like, you gotta be kidding me, right? How can you drown when you wake up, dry as hell, and go into the swimming area? But what he was pointing on was the fact that you can assess how safe you will be acting in water environment, how safe you are of the knowledge that when you go out in that water, you still have the ability or the excess energy to get back into the shore. We have 10 rules in Norway in terms of bathing rules, which it requires safety nets. It's always that if you're going to go out for a swim, you don't have to go out away from the shore, but swim along with the shore. In that case, you know you're safer. It's going to be easier for you to exit the water. So that's one of the competences that you should think about. I agree, if you're a good swimmer, the chances or the risk of drowning probably will be much lesser. But still, remember, you never know how the body reacts in cold water areas. You never know the local knowledges of what are the risks that might happen while you're out there swimming, enjoying yourself. You know, we have a lot of experience in Norway with our lifeguards. You know, a lot of these young muscles and really talented people, they want to go swim further away from the beach, but they do not take in consideration that they will have to swim back the same length. So that's one thing I think. Swimming ability, yes, but water safety and water competence by using our attitude and respect of the water and knowing our own limits. And that's important to know that there are limits, both in physical and psychological when we're out in the water as well. Thank you. Thank you. Your definition in your presentation in the fourth grade level in secondary school or primary school, in the primary school, it was a jump 100 meters on the stomach and dive, take a big object, and be floating 3 minutes, yes, and start back on the back, okay, and exit. Okay. Once again, mamy następną definicję, norweską definicję, która jest trochę zbliżona pod względem umiejętności, ale zwróćcie uwagę, że mamy tutaj różnicę, czyli skok do wody bez ograniczeń, bez wysokości, 100 metrów na piersiach, jest dodane nurkowanie w trakcie, wyciągnięcie przedmiotu, pozostanie 3 minuty na powierzchni, no i powrót 100 metrów do brzegu z wyjściem. Jak dobrze zrozumiałem, Claire, również dodatkowo jest sprawdzana wiedza na temat umiejętności zachowania się nad wodą. Yes. Yes, okay. Exactly. Thank you. Alexander, how about you? No przede wszystkim chciałbym powiedzieć, iż problem, o którym teraz rozmawiamy, ma naprawdę w Polsce podstawowy i globalny charakter i tu chciałbym troszeczkę wyjaśnić dlaczego. Mamy Główny Urząd Statystyczny, tak zwany GUS, z którego pobieramy dane statystyczne. To znaczy GUS można przeczytać wiele różnych wersji o tym, ile procent społeczeństwa bliżej tylko. Ile procent społeczeństwa polskiego umie pływać, ale nigdy Państwo takiego nie znajdziecie w statystykach GUS-u, ponieważ statystyka GUS-u mówi następująco. 75% Polaków potrafi pływać.
75% Polaków deklaruje, że potrafi pływać. Natomiast co to znaczy potrafi pływać? Czy po spadnięciu do wody po prostu dopłynie do brzegu 5 metrów? Pamiętajcie, że statystyki Światowej Organizacji mówią, że większość osób tonie 2 metry w średnim, oczywiście to średnie dane, w średnim 2 metry od bezpiecznego miejsca, to tak mówią statystyki. Co to znaczy potrafi pływać? Czy pływać w basenie płytkim, czy pływać w basenie głębokim? Co to znaczy potrafi pływać? Czy w jeziorze z zimną, ciepłą wodą, czy na morzu, czy może przy jakichś prądach. Więc każdy to definiuje dla siebie sam. I to tak było od dawna, niestety do dnia dzisiejszego tak jest. 6 lat temu dzięki współpracy z ILSE, a szczególnie z Norweską Federacją i oczywiście z DLRG, tutaj chcę od razu przekazać pozdrowienie, podziękowania dla Matsa Naubaja, z którym bardzo dobrze my współpracowali. Chcieliśmy w Polsce wprowadzić taką definicję, bo na przykład w krajach skandynawskich, w Niemczech są definicje na poziomie rządowym, gdzie jest konkretno określono, co to znaczy, kiedy człowiek umie pływać i jeżeli w ich statystykach napisano, że 75% Norwegów albo Niemców umieją pływać, to my konkretnie wiemy, co to znaczy. W polskim niestety takiego nie mamy i podjęliśmy takiej próby 6 lat temu przez Ministerstwo Nauki. Wnioskowaliśmy o projekcie z grupy Sonata BIS o właśnie stworzeniu takiej definicji na podstawie badań. No niestety jeden z recenzentów napisał, iż te badania absolutnie nie są istotne dla społeczeństwa i teraz ja bardzo się cieszę, kiedy Światowa Organizacja Nacji Zjednoczonych mówi o tym, że ten problem jest istotny dla całego świata. Więc to jest taki pierwszy problem, my tego nie mamy. I druga sprawa. Dzieci w szkole uczą się jeździć na rowerze. Jak sprawdzić skuteczność jazdy na rowerze dzieci? Jedzie albo nie jedzie, tak? Są jakieś testy, wydawane karty pływackie, więc dlaczego nie może być, karty rowerowe, przepraszam. Dlaczego nie może być tego, aby dziecko w szkole, przecież to jest placówka edukacyjna, nauczyło się pływać? I już po wyjściu, może być, zgadzam się, może być 7. klasa, może być wcześniej, na pewno Terry, który tutaj siedzi, on na pewno nie zgodzi się ze mną, powie, że trzeba od urodzenia pływać, uczyć pływać i to najlepiej, bo badania naukowe stwierdzają, iż dzieci, które zajmują się pływaniem od urodzenia są bardziej inteligentni w przyszłości, ale to musi powstać. Jaka definicja? Ja mam wersję bardzo taką pośrednią pomiędzy polską definicją, propozycją, a norweską i skandynawską. Moja wersja brzmi troszeczkę inaczej. Człowiek po spadnięciu do wody, nie skoku do wody, a po spadnięciu do wody, bo incydenty bardzo często stają się nie po skoku, a po przypadkowym wypadnięciu. Po skoku na główkę to oczywiście wykluczamy stąd. Przypłynięcie 100 metrów na brzuchu, zatrzymanie się na czas 1 minucie w pozycji pionowej z uniesieniem głowy nad wodą, znalezienie zadanego kierunku ruchu i przypłynięcie 100 metrów na plecach, zatrzymanie się, zanurkowania do głębokości 2 metrów, wypłynięcia, zatrzymanie się na 1 minutę na powierzchni wody, znalezienie bezpiecznego miejsca wyjścia z wody, dopłynięcie do tego bezpiecznego miejsca w bądź jakiś sposób i wyjście z wody. Co do definicji narodowych, to chciałbym powiedzieć, że oczywiście definicja, którą mają Norwegowie, ona również podpada pod lokalne warunki. Zimna woda, inne warunki, tak, pogodowe. Jeżeli weźmiemy na przykład Hiszpanię, no to dla nich zimna woda nie jest bardzo wielkim zagrożeniem. Ale ja uważam, iż definicja musi być uniwersalna, bo jak człowiek umie pływać, to znaczy umie pływać i w Norwegii, i w Szwecji, i w Polsce. Dziękuję. Ile czasu trzeba... W jakim wieku? W
w jakim wieku ja uważam, iż dziecko musi uczyć się pływać od samego początku. W jakim egzamin? Egzamin. Osoba, która uczy się w 5. klasie, myślę, że powinna. 5. Okej, dziękuję. Teraz oddajemy już głos Gosi Krzystkiewicz, Fundacja Bezpiecznie do Brzegu. A jakie jest Wasze zdanie? Dziękuję serdecznie. Jako fundacja wywodzimy się bardziej z takiego perspektywy społecznej i trenerskiej. I naszym celem jest podniesienie świadomości na temat utonięć, ale rozmawiając z ludźmi na temat utonięć, potrzebujemy dawać im również narzędzia, jak zapobiegać tym utonięciom. I oczywiście pływanie jest jakby odpowiedzią na to. I również się borykamy z brakiem definicji pływania. Również borykamy się z tym, że ludzie oceniają swoje umiejętności pływackie bardzo subiektywnie. Tak jak pan Aleksander powiedział, to są dość wysokie statystyki, gdzie ludzie oceniają swoje umiejętności pływackie na podstawie swoich doświadczeń, jak byli uczeni, niekoniecznie w szkółkach, może sami, może w rodzinie, odnoszą się po prostu do swoich doświadczeń. Więc brak tej definicji pływania jest zauważalny również w naszej pracy. My wyszliśmy od takiego stwierdzenia, tworząc nasz program dotyczący właśnie tego zagadnienia, definicji pływania, że nie każdy musi pływać stylem sportowym, ale każdy powinien sprawnie i bezpiecznie poruszać się w wodzie. W tym sprawnym i bezpiecznym poruszaniu się w wodzie dla nas istotne jest to, że woda to jest absolutnie inne środowisko niż ląd. Bardzo oczywista sprawa, w którym musimy sobie wypracować nowe nawyki ruchowe. Nauczyć się pracować z oporem wody, nauczyć się pływalności ciała, wyporu i umiejętnie pracować z tymi siłami, które są w wodzie. Więc jeżeli chodzi o naszą propozycję definicji, to mamy opracowane 10 punktów. Więc posłużę się tutaj naszą listą. I tak jak mówiłam, ten ruch w wodzie interpretujemy przez te siły, które są w wodzie i których musimy się nauczyć wykorzystywać. 3 pierwsze punkty w naszej definicji pływania to jest pozycja bezpieczna, dryfowaniem. Utrzymanie pozycji bezpiecznej, dryfowania przez dłuższy czas, przybranie pozycji bezpiecznej z pionu, przybranie pozycji bezpiecznej przez obrót przez bark, czyli tak zwana śruba. Jeżeli chodzi o wykorzystanie oporu wody, to dla nas też jest istotny skok z brzegu do wody z utrzymaniem głowy nad wodą, tak zwany skok ratowniczy, o którym oczywiście domyślam się, że wszyscy tutaj wiedzą. Jeżeli chodzi o wykorzystanie oporu wody, to również chcemy zwrócić uwagę na wykorzystanie oporu wody pod wodą, przemieszczając się, zmieniając kierunek płynięcia. Chcemy też mówić w naszej definicji, żeby było zawarte wyporność i tutaj proponujemy takie ćwiczenie jak skok na proste nogi i wypłynięcie w pozycji korek. Oczywiście chcemy też mówić o ergonomii ruchów wody i umiejętności poruszania się ciągiem w wodzie, płynięcia ciągiem. Tak, żeby poznać właśnie swoje limity, o których mówiła, zdaje się, Claire.
Chcemy też zwrócić uwagę w naszej definicji pływania na wyporność, ale pod względem pracy z płucami i regulacji pojemności płuc, czyli jak pływać na pełnym zanurzeniu. Chcemy też mówić o regulacji oddechu i jak robić fikołek, jak zachowywać się, jak kontrolować wydech podczas przewrotu w wodzie. I to, co jest dla nas ekstremalnie ważne w naszej definicji pływania, to jest również wpadnięcie do wody w ubraniu. Wydaje nam się to niezbędne, aby każdy, kto potrafi pływać, wiedział, jak to jest wpaść do wody w ubraniu, przepłynąć kawałek ciągiem w ubraniu, ewentualnie ściągnąć to ubranie oraz wyjście z wody w odzieży, w ubraniu i jak reagujemy na to i jak się zachowuje nasze ciało. Jeżeli chodzi o wiek, trudno mi jest to w chwili obecnej określić. My cały czas testujemy naszą definicję pływania. Przede wszystkim też stworzyliśmy ją w takim celu, że głównie toną osoby dorosłe i też dla nich chcieliśmy mieć narzędzie, żeby też to dorosłe osoby się testowały, czy potrafią zrobić takie, czy mają takie sprawności, czy potrafią zrobić takie ćwiczenia. A jeżeli chodzi o początkowy wiek, przykładowo 7 lat. Super, dziękuję Gosiu. Mamy 4 definicje, teraz będzie Państwa ruch, ale zanim poproszę o następne głosowanie, to skomentuję poprzednie. Zaznaczyliście swoje kompetencje wodne. One się zbliżyły, bo 7-6 to co Aleksander przed chwilą powiedział, że 75% deklaruje, że potrafi pływać. Na sali mamy 76% jakby kompetencji tych określonych w skali do 10, więc można powiedzieć, że na sali mamy reprezentację naszego społeczeństwa, ale chodzi też o to, że deklaracja jest daleka od faktycznych umiejętności. Zatem teraz pytanie jest kolejne do Państwa, poprosimy kolejne pytanie. I to jest pytanie właśnie o te definicje, które Wam się tutaj przedstawiły. Pierwsza, która była przedstawiana jako definicja A, to jest Paweł Błasiak, karta pływacka. Definicja B to jest Claire i to jest norweski system egzaminowania. Definicja C to jest Aleksander, skali to jest definicja poszerzona o te umiejętności, które były wskazane, czyli dodatkowo pozycja stojąca przez minutę, dodatkowo pozycja stojąca przez minutę na koniec nurkowania i wyjście z brzegu znalezionego. I Państwo już wybrali, ale głosowało tylko 9 osób. Wrócę jeszcze raz. Okej. Pomiędzy definicją B a C tutaj to jest oczywiście tylko 9 osób, które głosowały. Nie wiem dlaczego tylko 9, ale przechodzimy do następnego pytania. Jeśli mamy B i C, poprosimy o następne pytanie. Teraz pytanie jest ponowne do Państwa. Dotyczy to pytanie, jeśli byśmy przyjęli, że definicje dwie, które się pojawiły, B i C, wybierzmy, że one są bardzo podobne do siebie, bo różnią się naprawdę niewiele. W związku z tym, jeżeli byśmy przyjęli, że ta definicja jest obowiązującą definicją w Polsce, jeżeli chodzi o certyfikację, to jak myślicie, ile procent społeczeństwa potrafiłoby zdać egzamin określony przez ekspertów przed chwilą jako C i B? Czy poniżej 25, czy pomiędzy 26 a 50, 51, no i mamy już wyniki. Dziękuję, więcej osób głosowało, 18 osób. Większość z Was uważa, że jest to poniżej 50% społeczeństwa, które no, potrafiłoby zrobić ten egzamin.
Więc jest wyzwanie dla nas, jeżeli 50% społeczeństwa tylko potrafi pływać, ma kompetencje wodne, to jest wyzwanie, skoro mamy drugą połowę, którą trzeba o nią zadbać. Dobrze, to przechodzimy do drugiej rundy. Pytanie jest, czy można systemowo i powszechnie, mamy w Polsce 5 250 000 dzieci w systemie szkolnym. Mamy od 3 do 4 lekcji wychowania fizycznego w systemie szkolnym. Nauczyciel wychowania fizycznego ma kompetencje po studiach do tego, żeby podstawowe umiejętności jako nauczyciel móc wdrażać w systemie szkolnictwa powszechnego jako powszechne. Pytanie jest zatem takie, czy my jako nauczyciele, środowisko, jesteśmy w stanie wdrożyć taki system za pomocą tych lekcji wychowania fizycznego w szkole. Wyobrażam to sobie w ten sposób. Mamy w Polsce tylko 1000 basenów, więc co z pozostałymi miejscami, więc musimy skorzystać z wód otwartych, więc czekamy na maj, czerwiec, wrzesień i nauczyciele pełnią funkcję osób, które przeszkalają w jakiś sposób zorganizowany, na przykład przez szkołę i gminę jest miejsce na wodach otwartych z wykorzystanym kąpieliskiem do tego, żeby przygotować te dzieci i poddać egzaminowi, takiemu jak Państwo tutaj zaproponowali. Organizuje to szkoła, bo musi to być na świadectwie wpisane. W związku z tym przychodzi nauczyciel, który jest oczywiście przeszkolony w odpowiedni sposób wcześniej, żeby ten egzamin przeprowadzić. No i pytanie jest, czy to jest możliwe w ogóle w społeczeństwie zrobić powszechnie. I takie pytanie, które się zaraz do Państwa pojawi, to będzie takie, czy uważacie, że jest możliwe wprowadzenie powszechnego programu nauczania kompetencji wodnych w szkole w Polsce? I to jest pytanie do Was. Krótkie wypowiedzi dwuzdaniowe. Może teraz zaczniemy od drugiej strony. Czy uważasz, że da się zrobić to w Polsce? Nie tylko uważam, że się da, ale jest to konieczne, bo tak jak już dzisiaj padło kilkukrotnie, jest to pływanie, jest to nasze prawo do przetrwania. Uważam, że się da i musimy to zrobić. Dziękuję, Tomasz. Ja bym chciał troszeczkę pozwolić sobie dłuższą wypowiedź. Przede wszystkim tutaj Tomasz dotknął jednocześnie takich 3 bardzo ważnych wątków. To czy da się i jak to zrobić, to znaczy dotknął do metodyki, a jeszcze dodał o systemie szkolnym i o ilości basenów, czyli bardzo szerokie pytania i nie da się na niego bardzo krótko odpowiedzieć, ja postaram się. Przede wszystkim udowodniono naukowo, iż dziecko można nauczyć pływać za 10 zajęć. Ja mam taką przyjemną nauczyć pływać, że potrafi pływać. To znaczy... Nie, ale proszę, obracamy się w tej definicji, którą sobie określiliśmy, że B i C jest najbliższą. Tak, za 10 zajęć. Tak, za 10 zajęć. Wokół tego się obracamy. Tak, bo nie mamy definicji. Potem będzie jeszcze, Aleksander, pytanie o liczbę godzin, więc nie Aha. Dobra. Mam taki komfort, że u mnie na przykład wiele zajęć prowadzi się z osobami nie tylko z Polski, ale z zagranicy, na przykład i studentami z Zambii, które nie wchodzą do wody po prostu, bo mają dużo krokodyli. I studentami na przykład z Kazachstanu, które nie wchodzą do wody, bo na przykład nie mają basenu i tutaj bardzo cieszę się nawet na tej sali jest pani Nurgul, która po zajęciach w basenie za jeden raz już oswoiła tam ten pierwszy etap oswojenia z wodą, poślizgie, leżania za jedno zajęcie, więc to tylko kwestia metodyki i dobrego przygotowania. Natomiast mamy w Polsce przepiękny system, który nazywa się, system zresztą rządowy, to nazywa się program Umiem Pływać.
Corocznie wydają się ogromne miliony złotych na naukę dzieci pływaniu w szkołach. Tylko ten program ma jeden zasadniczy błąd i jestem przekonany, że fachowcy z kultury fizycznej i sportu ze mną się zgodzą, bo ten program przewiduje zajęcia raz w tygodniu, a każda teoria, metodyka wychowania fizycznego mówi o tym, iż zajęcia będą mieli skuteczność i następstwo, jeżeli ich powtarzalność będzie nie mniejsza jako 3 razy w tygodniu. Więc modyfikując ten proces, ten program w taki sposób, aby te zajęcia były w ścisłych okresach, to znaczy niech ta szkoła prowadzi nie przez całej pół roku te zajęcia, niech prowadzi te zajęcia 3 miesiące, to można będzie osiągnąć skutku. I ten program już jest gotowy. A jeżeli chodzi o powszechną naukę pływania w Polsce, wprowadzając taki powszechny program, ja uważam, że to można zrobić, ale trzeba do tego podchodzić bardzo skutecznie, metodycznie i mieć odpowiedzi na pytanie, dlaczego tyle zajęć, dlaczego te właśnie zadania i musi być obowiązkowo to, czego nie ma u nas, to weryfikacja. Co z tego, że setki milionów złotych wychodzą na naukę pływania dzieci z rządu do szkół, jeżeli pierwsze nie weryfikuje się, ile dzieci tak naprawdę chodzi na te zajęcia, a ile dzieci po prostu mają zwolnienie. Bo szkoła ma w klasie 25 osób i na tych 25 osób jest dofinansowanie, a połowa z nich nie chodzi. Drugie, w teorii tam jest napisane, że jest weryfikacja. Proszę mi powiedzieć, gdzie wy widzieliście w tym programie, przynajmniej ja wiele jeździłem po Polsce, nie widziałem nigdy tej weryfikacji, tych umiejętności. Wydali pieniędzy, przeprowadzili zajęcia i co dalej? Nic. Więc do tego trzeba podejść bardzo, bardzo skutecznie. I jedna remark na rachunek definicji skandynawskich, jeżeli chodzi o definicję umiejętności pływania. Mnie imponuje, iż w Niemczech, w skandynawskich krajach, Norwegii, ta definicja była uzasadniona, każdy punkt tej definicji był uzasadniony wieloletnimi badaniami, dlaczego właśnie to jest potrzebne. I myślę, że my musimy również to poprowadzić u siebie. Przepraszam za długą wypowiedź. Claire? I would say yes, but there is a combination of other aspects as well, right? So it has to be a consensus in the society and the Polish society. You know, what happened in Norway didn't happen overnight. It demanded a lot of, you know, persuasion for the lawmakers to make it happen. It also required persuasion for the parents to allow their children to swim outside, outdoor. So it has to create consensus. You know, all of us want to, you really wish to have this or aspire to reach it. And that is a process that will, you know, eventually happen. You see it in Norway, it happened in Norway. So. Thank you. Paweł? No nie bardzo się z Aleksandrem zgodzę, że osoby, które w ogóle nie umie pływać w 10 lekcji jesteśmy w stanie nauczyć, żeby zdał ten egzamin, który Aleksander założył, ale może się tak zdarzyć. Natomiast tak, jeżeli jesteśmy w stanie wprowadzić piłkę nożną do szkół, to jesteśmy w stanie również wprowadzić naukę pływania do szkół. To jest kwestia priorytetów, co jest ważniejsze w danym momencie. Tak, uważam, że pływanie raz w tygodniu to jest minimum, które być powinno, przy czym tuż przed tak zwanym zaliczeniem, przed egzaminem, to co powiedział Aleksander, 2-3 razy w tygodniu przez 3 miesiące zajęcia intensywne, żeby wzmóc tą naukę, żeby dzieciak się nauczył i zaliczył, a potem, żeby to utrzymywał, jeżeli chce raz w tygodniu. Pamiętajmy tutaj o systemie naszego szkolenia. Nie jesteśmy w stanie w tym systemie szkolenia wprowadzić 3 godzin dodatkowych zajęć pływania. Po prostu nie jesteśmy, więc patrzmy na to realnie. Fajnie by było, gdyby wszystkie dzieci mogły pływać 3 razy w tygodniu. Zaczynać zajęcia 3 razy w tygodniu od basenu, ale niestety realnie tego zrobić nie jesteśmy. Natomiast w pełni się zgadzam, że nauka pływania powinna być intensywna i jesteśmy w stanie to zrobić
Boże, no robiliśmy to, nie? Kiedyś w drugiej klasie. I było, to chyba było 28 godzin nauki pływania było. Dziękuję. Dziękuję, Paweł. Tu już w międzyczasie pojawiło się pytanie do Państwa. Jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę dołączyć, 15 osób, entuzjazm jest powyżej 50%, więc 6,1 ocenia szanse na powodzenie tego programu powszechnej nauki kompetencji wodnych w szkole. To spada, więc dołączają pozostali, więc może kolejne pytanie, które się pojawi, uszczegółowi teraz konkretne elementy, które mogą mieć wpływ na to, czy ten program mógłby być w ogóle zrealizowany w szkole, bo pytanie następne, które się pojawia, tu bardzo krótko do ekspertów, bardzo bym prosił, są 4 możliwe odpowiedzi. Chciałbym, żebyście Państwo odpowiedzieli tak, nie, tak jak mają do wyboru również nasi goście na sali. Po kursie online z dobrymi materiałami przygotowujemy nauczycieli, czy musi być kurs na pływalni kilkudniowy, żeby przygotować nauczyciela wychowania fizycznego do wdrożenia tego w systemie szkolnym, dobrego przygotowania i przeegzaminowania. Czy uważasz, że nauczyciele w polskim szkolnictwie są gotowi na to, żeby od razu to zrobić? Tak, nie? Lub wymagają szkolenia jakiego? Czy wystarczyłoby szkolenie online, dobrze zakończone egzaminami, z materiałami, z manualami instruktorskimi, czy jest wymagane według Was spotkanie się na płycie i przygotowanie tego instruktora do rzetelnego przeprowadzenia procesu? Może teraz z drugiej strony. Paweł. Instruktor dziecku musi pokazać. Online się nie nauczy pokazywać. Okej. Claire? It's so nice to be answering from one experience. I think yes, it's but physical. You have to be on the spot and do the practice because swimming ability and water competence require physical attendance. So yes, I think it is possible. We have experienced it in Norway, but this is one of the challenge actually. We had the law and everything the syllabus was in place, and then we forgot the teacher that was already in place. The new student teachers, they are learning water competence at their university. So yes, it's possible. Thanks. Ja uważam, że trzeba obowiązkowo kontakt taktylny z instruktora z dzieckiem. Uważam, że potrzebne obowiązkowo wejście instruktora do wody, żeby oni sami na sobie odczuli to, czego będą uczyć dzieci. Materiały learningowe mogą być dołączone do tego, ale nie mogą zamienić tego kursu. Ja również uważam, że nauczyciel powinien być z dzieckiem, ale też jesteśmy w XXI wieku i też wiele jest rozwiązań online, więc niektóre teoretyczne rzeczy, oczywiście, że to może być miks, ale sama praktyka powinna być w wodzie, bo ją musimy poznać, ją musimy wytłumaczyć dziecku i wytłumaczyć dziecku, jak się poruszać w wodzie. Więc zdecydowanie to powinien być taki praca już w wodzie nauczyciel-dziecko. A jak przygotować nauczycieli? Na pewno też przygotować ich na tyle rzetelnie i profesjonalnie i w pełni, żeby to znowu nie była ich interpretacja i subiektywna ocena tego programu. Bo jakby do tej pory cały czas bazujemy na subiektywnych definicjach, co to znaczy pływać, więc tu widzę zagrożenie, że też może gdzieś się takie pojawić. Okej, dziękuję. Zerknijmy tutaj w takim razie. Myślę, że tutaj eksperci są zgodni co do tego, tak jak Państwo na widowni. Większość odpowiedziało, że też jest potrzebny kurs dla nauczycieli. Kolejne pytanie jest krótkie, tak, nie? Czy uważasz, że można wdrożyć program w oparciu o punkty testowania wodnych kompetencji zlokalizowane tylko na wodach otwartych? Ponieważ my mamy tylko ten maj, czerwiec, wrzesień, październik, taki można powiedzieć dostępny, bo jeżeli byśmy się mieli trzymać w Polsce zasad
wpuszczania dzieci do wody, no to mamy czerwoną flagę 14 stopni. Jeśli jest temperatura wody poniżej, no to właściwie już nie moglibyśmy uczyć. Więc pytanie, norweski przykład, no to chyba w ogóle byśmy nie weszli do wody. Więc czy nasze społeczeństwo jest otwarte na to, żeby wpuścić również małe dzieci na wody otwarte i tam uczyć, no i egzaminować? Tak. Muszę troszkę rozwinąć. Mi się podoba bardzo system nauki tych kompetencji wodnych na wodach otwartych i tak naprawdę Claire otworzyła mi dzisiaj oczy na to. Dlaczego? Dlatego, że większość utonięć jest na wodach otwartych. Ale znamy też warunki polskie. Polskie dzieci są chronione przed wyjściem na deszcz, na wiatr i co dopiero do zimnej wody, więc do tej pory myślałam, że powinniśmy się tego uczyć na basenie, ale po dzisiejszym wystąpieniu Claire uważam, że jest możliwość i pewnie potrzeba też, żeby takie nauczanie było na wodach otwartych i podpieram to właśnie stanowisko statystyką. Ludzie toną w wodach otwartych. Ja uważam, iż system można zmienić, tutaj się zgadzam, nawet nie wiem, czy prawnie nie byłoby problemów, jakby zaraz rzucać dzieci do wody i zaczęło się, aby mama i tak dalej, żeby prawniki byli u nas. Natomiast przypominam, że metodyk jest wiele. Przypomnę metodykę pana z Lwowa, profesora Pyżowa, który prowadził niesamowity program, zachęcam was do poczytania, nauczania dzieci oddychania w takich bankach z wodą w przedszkolu i później w tydzień, tak jak on ich nauczył sobie zimą, jesienią, uczył ich oddychać do wody. Prosto mam dużo fajną metodykę, ale później z nimi w tydzień nauczył się pływać w czasie ciepłym, kiedy woda była ciepła. I to nie było jedno, dwa dziecka, to było 550 dzieci. Więc jeżeli prawidłowo do tego podejść i wytłumaczyć, a mało tego zachęcić, to myślę, że to się uda, tym bardziej, jeżeli to będzie na świadectwie szkolnym. You know already my position on this. The answer is definitely yes. I think one of the evidence that we can propose from Norway is Norway is a country where swimming pool is actually built on the 50s. So most of those swimming pools are now not functionally in terms of the needs that we have. And also the fact that even though it's cold, water competence is more than swimming, right? And learning how to swim in the open water doesn't really need to be out in the deep end of the water area. So I will be more than willing to stand here and say, yes, water competence outside is most definitely possible. Thanks. I know your statesman. Paweł? Biorąc pod uwagę liczbę basenów w Polsce, tak, uważam, że można to robić na wodach otwartych, aczkolwiek ponieważ ja i większość z nas pochodzimy z dużych miast, początek podstawowej nauki pływania powinien być w wodzie najbardziej wygodnej dla dziecka, czyli bezpiecznej, wygodnej. Mniej się na pewno będzie bał w basenie niż na wodach otwartych, natomiast nienauczanie, brak kontaktu z wodą otwartą jest tym problemem, który potem może wyniknąć w przyszłości. Natomiast osoby toną na wodach otwartych, osoby toną tam, gdzie nie ma ratowników, a na basenach są ratownictwa, dlatego tam tych utonięć jest mało. Poza tym na kąpieliska i na baseny przychodzą z reguły osoby, które jakoś pływają i się kąpią. I tyle, ale uważam, że tak. Dziękuję, czyli podsumowując można powiedzieć, że eksperci sugerują, że jednak pływalnie wykorzystujemy, wody otwarte wykorzystujemy pod przygotowanie. A pytanie tutaj zgodnie potwierdzili, że sam test umiejętności pływania powinien być na wodach otwartych jako po prostu egzamin końcowy, bo on najbardziej symuluje zdarzenie rzeczywiste. Najmniej mnie zachęca brak optymizmu z sali. 15 osób, 9 osób powiedziało, że jest to niemożliwe.
mamy szansę na to wpłynąć, mamy szansę ludzi przekonywać do tego, więc każda rozmowa, myślę, że ku temu dąży. Przechodzimy do następnego pytania. Właśnie, Aleksander, od Ciebie zaczniemy, bo to pytanie dotyczy właśnie liczby godzin, liczby zajęć w roku szkolnym, ale dla tego poziomu jednego, jakbyśmy mieli tylko i wyłącznie traktować to, że ten egzamin, który jest egzaminem, który tu określiliśmy jako BC, Wasza definicja, czy jest możliwy w ile lekcji do zrealizowania, tak? Na jednym poziomie szkolnym. W moim zdaniu tutaj nie zgodzę się z panem prezesem, ponieważ wszystko zależy od umiejętności i podejścia do dziecka od instruktora. Dlatego nam bardzo ważno mieć bardzo dobrze wyszkolonych instruktorów i dlatego nie mogą oni przez internet dostawać to już powiedziałeś. Testy, tak. Jest to dobrze przygotowany nauczyciel. Bardzo dobry i taki dobry przygotowany nauczyciel jest w stanie nauczyć dziecka pływać, czyli aby on osiągnął kompetencje pływackie, w moim zdaniem za 3 miesiące, ale pod warunkiem, jeżeli te zajęcia będą regularne, to znaczy i minimum 3 razy w tygodniu, to potrzeba jest 3 razy w tygodniu, aby było następstwo treści, aby była kontynuacja tej wiedzy i umiejętności. Wyobraźcie sobie, że wy sobie uczycie się jeździć na rowerze i siadacie na ten rower raz do roku na godzinę. Albo siadacie na ten rower codziennie po godzinie. Kiedy wy macie większą szansę? To niezaprzeczalnie fakty teorii i metodyki wychowania fizycznego. Więc uważam, że można to zrobić w 3 miesiące intensywnej pracy. Jeżeli te godziny, które przeniesienie u nas na rok w procesie nauczania pływania, umiem pływać, my mamy tyle tych zajęć, tylko te zajęcia rozciągnięcie na pół roku. To nic nie zmienia, jeżeli my ich częstotliwość ich zwiększymy i postawimy ich częściej. Człowiek, który się nauczył pływać, umie to przez całe życie. A rozciągając proces nauczania, czyli 1 raz w tygodniu, co to znaczy? To znaczy, jak on nauczył się robić poślizg, czy te podstawowe kompetencje pierwszego etapu nauki pływania, oswojenia z środowiskiem wodnym, to za tydzień on był już na WF-ie, grał w piłkę, był na spacerze i tak dalej i te kompetencje, te umiejętności zanikają, więc instruktor musi pół zajęcia się cofnąć, powtórzyć to wszystko i później zacząć wszystko ponownie. A zajęcia ile trwa? 45 minut. To znaczy, że koniec zajęcia to już jest faktycznie faza zawieszenia i z gry. Praktycznie podczas zajęcia 45-minutowego my mamy tylko 15 minut na nauczanie. Więc uważam, Aleksander, że zwiększyć 9 godzin, 3 razy w tygodniu, 3 miesiące, nie więcej, 3 miesiące, 30 godzin. 30 godzin. Claire? Wow. How about you? I think we're cheating a little bit in Norway, I must admit this, okay? At school, I think we have around 10 hours swimming lessons. Okay. But the children are really active in doing after-school activities with swimming lessons as well. So I would say when my kids were younger, I said, okay, we have swimming lessons at school at that time. And they're not young anymore, they're over 20s. But as parents, we made the decision that it is not enough to go to the school and put all your future decision on that to learn how to swim by attending the school with 6 to 10 hours. So it's I basically would admit that in Norway we are cheaters in terms that we send our children to swimming lessons outside the school system. So if we're gonna really test
on the 6 to 10 hours that we have in Norway, I think there is an uncertainty in terms of we are cheaters, but since most of our children are on swimming lessons after schools. Okay. So I'm kind of guilty on answering this. Okay, I understand. Paweł? W pełni się zgodzę z Aleksandrem, że te 3 miesiące, 3 razy w tygodniu, to jesteśmy w stanie dziecka od zera nauczyć do zdobycia karty pływackiej, do przepłynięcia tych 200 metrów, umiejętności skoku, opanowania zanurzenia głowy i pływania pod wodą. To jest te 30 godzin. Mniej więcej tyle samo, co było 30 lat temu, czyli 28 godzin zajęć w drugiej klasie. Tak, ja byłem uczony pływać i w dalszym ciągu podtrzymuję, że w 10 godzin się tego nie da zrobić. Ja się będę powstrzymywać od określenia, ile godzin potrzeba na przygotowanie dziecka, tym bardziej, że rozmawiamy też, nie rozmawiamy o konkretnym programie jeszcze, ale ja się zastanawiam nad tym, czy jeżeli dana osoba zaliczy taki program, czy nie powinna go powtarzać, bo Pan powiedział, że raz jak człowiek się nauczy pływać, to pływa do końca życia, ale jak nie pływa i nie sprawdza się na przykład co sezon i nie przygotowuje się do tego, to później subiektywnie uważa, że potrafi pływać, a tak naprawdę jest to tylko jego ocena, więc bardziej pod kątem tego, ile godzin trzeba poświęcić na przygotowanie dziecka do takiego egzaminu, wolałabym się zastanowić, jak często powtarzać taki egzamin, może później już samemu. Może pierwszy certyfikat powinien być oficjalny, ale później jako dorośli, odpowiedzialni ludzie powinniśmy się sami certyfikować, sprawdzać regularnie, tak na dobrą sprawę. Okej, dziękuję. Widownia, jak widzicie, przeważająco tutaj pokazała, że 10 lekcji wystarczy, 11 do 15 lekcji wypowiedziało się też 5 osób, że jest to wystarczające. Powyżej 15 godzin, czyli wypowiedź Aleksandra też się mieści tutaj w tej ostatnim histogramie, ale myślę, że też tutaj w tych wypowiedziach to jest dosyć istotne, że musimy pamiętać, to przypominam, bo wszyscy wiecie o tym, że mamy od 7 do 13 lat wyznaczone w postaci wytycznych ILS-u rekomendowane próby dla każdego wieku. W związku z tym de facto my tutaj tylko zadaliśmy pytanie o ten kluczowy test egzaminacyjny, który daje nam taką gwarancję spokoju jako dla taty i mamy, która puszcza dziecko nad wodę i wie, że oni są po prostu bezpieczni. Ale wiemy o tym, że te dzieci powinny się uczyć tych kompetencji wodnych od pierwszej klasy do ostatniej klasy szkolnej. I to się chyba wszyscy zgadzamy. Więc ja tylko bym chciał poprosić o następne pytanie, bo teraz będzie pytanie dotyczące właśnie takiej certyfikacji, bo jeżeli byśmy wprowadzili w system szkolny zaliczenie w każdej klasie, to by sprawę ułatwiało, bo bierzemy rekomendacje ILS-u i w każdej klasie robimy wszystkie próby, które są rekomendowane przez Światową Organizację. Ale jeśli byśmy musieli przyjąć założenie, że w systemie szkolnym mamy tylko jeden moment, w którym jest na świadectwie potwierdzana ta umiejętność pływania czy kompetencji wodnych, tu różnie wskazywana przez ekspertów od 3., 4., 5., 7. klasy, to czy to tylko na świadectwie szkolnym powinno się pojawić, czy powinno być tak, że jeszcze oprócz tego to dziecko dostaje jakiś certyfikat w stylu karty pływackiej, jak kiedyś było, które upoważnia na przykład do tego, żeby móc wypożyczyć sprzęt nad wodą, tak kiedyś u nas było. I teraz to pytanie kieruję do ekspertów. Może zaczniemy od Pawła. No, ze względu na swój wiek powinienem powiedzieć, że to był bardzo dobry sposób. Zresztą chyba po prostu wypożyczający sprzęt mieli pewność, powiedzmy, że mieli pewność, że osoba biorąca sprzęt jest oswojona z wodą, co w tej chwili nie jest pewne, wręcz raczej jest pewne, że z wodą oswojona nie jest. Tak uważam, że powinien być certyfikat dla dzieciaka, ponieważ jest to dla niego frajda.
To jest dla niego wielka radość, kiedy dostanie nie tylko świadectwo, tylko dostanie jakiś certyfikat. Dzieci to lubią i jest to dla nich bardzo często pierwszy dokument. Na świadectwie było pytanie też w którym wieku? W którym momencie? Nie. Tak, oprócz świadectwa powinien być dodatkowy dokument. Sorry, someone's talking in my ear. Well, yeah, the question. The answer is simple. I think certification at all levels of our lifetime is essential. When you rent a kayak in Norway, you have to have an evidence that you are actually able to swim. Yeah, and also bear in mind in my presentation, the swimming ability was tested in the 4th grade, but we don't stop there. We continue our progress throughout the school system, the basic system of the school until the 13th level. So it doesn't stop there, and after that, if you want to do some water recreation in Norway, you have to have a certification that you are able to swim, and also water competence. Ja tutaj absolutnie z Pawłem zgadzam się. Sposób motywacji dzieci poprzez wręczenie im specjalnego świadectwa jest bardzo ważny. Oczywiście jeszcze bardziej ważne jest to, aby to było w systemie szkolnym, to znaczy przyznane przez szkołę, że oni znają się zajęcia obowiązkowe, a nie dla chętnych, ale jeszcze bardziej ważne jest budowanie takiej wiedzy albo takiego społecznego rozumienia znaczenia tego, że ty umiesz pływać. Budowania renomy dla tych osób, które faktycznie umieją pływać i chcą do tego dążyć poprzez różnego rodzaju kampanie również społeczne, a może jakieś dodatkowe ułatwienia, jak na przykład wypożyczenie, ale oczywiście musi być i to, i to. Nie ma wątpliwości, że dzieci powinny dostawać certyfikat. Jest to motywujące na pewno i aspirujące. Ja do tej dyskusji chciałabym dorzucić jeszcze coś dla dorosłych, bo my cały czas jakby mamy świadomość tego, że toną dorośli i chcemy też dorosłych zmotywować do tego, żeby siebie sprawdzali i swoje kompetencje wodne. Wydaje mi się, że dla dorosłych też taki certyfikat może być istotny. Mamy już elektroniczne dowody osobiste. Dlaczego tam coś takiego nie powinno istnieć? Sprawdzajmy siebie jako dorosłych również często, regularnie. Może motywować będzie nas to, że osoba, która się regularnie sprawdza swoje kompetencje wodne, może budować w jakiś sposób społeczeństwo obywatelskie. Może tacy ludzie mogliby być wolontariuszami na plaży, pomagać ratownikom. Zaangażujmy tych ludzi, którzy mają te kompetencje wodne, żeby nasze kąpieliska też były bezpieczniejsze, bo motywujmy też dorosłych. Toną dorośli, w Polsce jest to ewidentne, więc dzieci tak, dzieci są zawsze entuzjastyczne do takich programów, a wydaje mi się, że też potrzebujemy programów, które będą motywować dorosłych. Super wypowiedź, jeżeli chodzi o dorosłych, bo w naszym kraju nie mamy takiego problemu, jeżeli chodzi o statystyki, jak dominują w innych krajach, gdzie mają wysoko rozwinięte gospodarki. Ludzi jest stać na to, żeby mieć basen w domu i dlatego też te utonięcia wśród dzieci są na wyższym poziomie wskaźników utonięć. Ale ta propozycja, żeby dzieci stanowiły taką trampolinę dla dorosłych, żeby one też dopingowały swoich rodziców, dziadków do tego, żeby się egzaminować, jest na pewno bardzo fajnym pomysłem, bo tak to zrozumiałem. Wy odpowiedzieliście tak, bez żadnych, specjalnie trochę to pytanie dodatkowe było z opłatami, żeby zobaczyć, czy to jest taka pewność widowni, taka naprawdę 100%, czy jednak z jakimiś warunkami. Dziękujemy, że jest taka jednolitość w tym myśleniu wśród ekspertów również. I ostatnie pytanie. Z racji tego, że
My uważamy, jak wszyscy tutaj, że to jest potrzebne. No to potrzebne jest, żeby to się znalazło w szkole, no to musi być to związane ze zmianą prawa. Zmiana prawa w każdym kraju jest bardzo trudna. Jeśli by móc to zrobić innym niż normalny system przez polityków, to w naszym kraju, nie wiem jak w innych, ale jest możliwość złożenia projektu ustawy obywatelskiej. Ja teraz zwracam się, bo nie ma tu polityków na sali, czy uważacie, i to jest ostatnie właściwie pytanie w dzisiejszej zabawie, że jest możliwe, że w polskim społeczeństwie, jakbyśmy wyszli z kartkami i poprosili o podpis pod ustawą, która będzie mówiła, żebyśmy wdrożyli w system szkolny obowiązkowo na świadectwo egzamin kompetencji wodnych, czy ludzie by podpisali taki projekt ustawy? Musielibyśmy zebrać co najmniej chyba 100 000 podpisów, jak więcej? Nie wiem. 100 000, prawda? 100 000 podpisów. Czy uważacie, że jesteśmy w stanie zebrać te 100 000 podpisów pod projektem obywatelskim ustawy, w którym byłoby napisane, że nauka pływania na świadectwie jest obowiązkowa, a minister edukacji narodowej ma wydać rozporządzenie, prosta ustawa, 2 zdania, 2 paragrafy, które minister edukacji narodowej ma wydać rozporządzenie, które będzie to szczegółowo regulowało. Co wy na to? Od ciebie zaczniemy teraz. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Możemy to zrobić integrując środowisko organizacji, które się zajmują bezpieczeństwem nad wodą, różnymi naszymi siłami, naszymi metodami przebijać się do świadomości społecznej, rozmawiając z ludźmi, rozmawiając z mediami, nagłaśniając problem utonięć, mówiąc o rozwiązaniach. I myślę, że przygotowując razem taką ustawę i taki projekt, jesteśmy w stanie zebrać te 100 000 podpisów. No, żyjemy w kraju demokratycznym, więc pytanie, czy możemy, uważam, że absolutnie niekorektne. My musimy to zrobić wspólnie i chcę powiedzieć, że z punktu widzenia rządowego Polska już zrobiła ten krok, podpisując pod rezolucją ONZ o zapobieganiu utonięciom. I teraz, jeżeli my to zrobimy wspólnie, to Polska może być pierwszym krajem na świecie, która realnie będzie wykonywała rezolucję ONZ. To jest moja opinia. Dziękuję, Claire. I think, no, I don't think. I believe it's possible. Once you put a face on the drowning evidence that's happening, the cost of drowning, I don't think any politician will be able to say no. And entering again back at this conference, I heard the last speaker talking about how it felt to, to find a drowned person. Experiencing that, a fatal drowning, and then experiencing the experience of their families. I don't think anyone with their right mind and right heart will be able to say no to have a drowning prevention and swimming skills at school. Thank you for the support words. Mamy błędy w rozporządzeniu, mamy niedoszczegółowioną ustawę chociażby o co to jest kąpiel. Nie wiemy, co to jest umiejętność pływania, więc na polityków nie ma co liczyć, że nas poprą. Bardzo bym chciał, żebyśmy zebrali 100 000 podpisów. Uważam jednak, że będzie to bardzo trudne z uwagi na właśnie społeczeństwo, że będzie ono uważało to za ograniczenie jakiejś wolności. Duża część będzie chciała, może nie dotrzemy do nich, żeby to podpisali, natomiast znaczna część powie, że jest to ograniczenie wolności, przecież moje dziecko i tak umie pływać. A wprowadzanie tego w ustawie, jeszcze w świadectwie, to obawiam się, że może być problem mentalny. Ale bardzo chętnie byłbym zaskoczony, że się uda, naprawdę. Ja pierwszy się podpiszę. Wiem, że ty się pierwszy podpiszesz.
Ale ten brak optymizmu w Twojej wypowiedzi, Paweł, to pokazuje realnie jakieś zagrożenie, które jest rzeczywiście przez Ciebie tutaj zdiagnozowane, bo wyniki z sali 15 osób twierdzą, że szansa powodzenia tego działania jest tylko 50%, więc... My jesteśmy ze środowiska wodnego, inaczej na to patrzymy. Większość społeczeństwa jest spoza, oni ratownika widzą jako ograniczenie. Więc egzamin na kartę pływacką na świadectwie będzie kolejnym ograniczeniem. Na wszelki wypadek nie podpiszę. Okej. No właśnie nam minął czas... Tak ktoś powie, nie ja, sorry. Właśnie minął nam czas dyskusji. Godzina 15 była przewidziana na ten ring. Nie wiem, czy Aleksander... Ja bardzo serdecznie dziękuję Wam, ekspertom, za wypowiedzi. Uczestnikom tej dyskusji interaktywnej też bardzo dziękuję za swoje wypowiedzi, bo one od razu pokazywały nam Państwa opinie. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos jako komentarz, sugestie z sali? Okej, to Andrzej Ostrowski, Pan Profesor, proszę bardzo, ostatnie. Bardzo mi miło, że ten temat jest poruszany. Ja pracuję w Zakładzie Sportu Wodnych i nauczanie pływania zajmuje mnie do tej pory prawie 40 lat. Prowadziłem szkołę pływania swoją prywatną przez 20 lat. Przerzuciłem się na te łódki, które pokazywałem. W związku z powyższym mam parę doświadczeń w tym zakresie. Robiłem badania, nazwijmy to naukowe, o szybkości uczenia się pływania dzieci. Przez 3 lata, co 5 tygodni, czyli przez 7 sprawdzianów w ciągu roku, gdzie przećwiczyłem 1000 niecałe osób i moje uwagi w tym zakresie są tak, 10 lat. Ale wspomnę tylko, że w systemie szkolnym są tak zwane zajęcia obowiązkowe z WF-u i do wyboru. W podstawowej są 2 do 2, natomiast w szkole średniej jest 1 do 3 do wyboru. I jeśli ktoś, szkoła, dyrektor wybierze pływanie, to wtedy to pływanie jest obowiązkowe jako ocena z WF-u. Ale przy okazji powiem, że w ramach WF-u koncepcja obecna, która obowiązuje nas, to jest nie umiejętność, tylko chęci właściwie. Czyli chęć uczestnictwa i odchodzi się od oceny uzyskanych umiejętności i kompetencji na rzecz związane z chęcią ćwiczenia i brania udziału, kształtowania tego do przyszłości, czyli do życia w zdrowiu przez całe życie. To tak ogólnie. Natomiast jeśli chodzi o to pływanie, no to jak Państwu powiedziałem, 3 lata, co 5 tygodni sprawdzian, około 300 osób rocznie, to wszystko jest w porządku, tylko wyniki są różne. To znaczy około połowy dzieci, przychodząc w 10 roku życia na te zajęcia, już coś umiało pływać, czyli brawo szkoły pływania. Druga rzecz, około połowy nie umiała. Ja to oczywiście dzieliłem tych uczniów na tych, co umieli, nie umieli, jaki poziom, tam były 4 poziomy umiejętności. No i przyszedł egzamin końcowy, było w ciągu roku 32 lekcje. Oczywiście oceniałem po 5 lekcjach, 10, wszystko jedno, ale tych, którzy odbyło 32 lekcje w ciągu roku, czyli wszystkie było 10% dzieci. Tych, których w związku z powyższym było ciężko mi obliczyć statystykę, no to przyjąłem, że te, co odbyły przynajmniej 25 lekcji, to było około połowy. Program przewidywał nauczanie, adaptacja środowiska wodnego, potem nauczanie pływania na grzbiecie i nauczanie pływania krablem na piersi. Oczywiście miałem do tego przygotowane swoje testy. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to znaczy, że jest niewierny. Więc zapraszam do mojej monografii, którą opracowałem w tym zakresie i tam wszystkie te informacje są wypisane. Można napisać moje nazwisko w internecie i wyjdzie, jak się ta monografia nazywa. I jak się okazało, połowa dzieci nie odbyła więcej niż 25 lekcji, około, bo to nie będę dokładnie strzelał. Ale z tych, co odbyli te 25 lekcji lub więcej, w tym przedziale, około 10% się nic nie nauczyło. Czyli startując od zera,
skończyło na zerze, bo to była taka grupa dla mnie 0. 10%. Oczywiście tam są w tym moim opracowaniu przyczyny tych niepowodzeń. Zresztą teraz ostatnio wydaliśmy artykuł w czasopiśmie ze Szwajcarii na temat przyczyn niepowodzenia, czy determinanty osobnicze jako przyczyny niepowodzeń w uczeniu się pływania. Tak też zapraszam do przeczytania, jeśli ktoś jest zainteresowany. A osób, które spełniły wymogi programowe, czyli nauczenie się 2 technik pływania, zaczynając od zera, to było około 10%. Około 50% z tych, co odbyli wszystkie lekcje, nauczyło się na grzbiecie, czyli 10-50, reszta była na okresie adaptacji wstępnej. I tak wyglądają wyniki. Oczywiście wyniki podnoszą końcowe naszych dzieci to, że przyszli już wcześniej umiejąc pływać coś nie coś i oczywiście było łatwiej uczyć i potem szkoła się wywiązuje, wykazuje wynikami, że one istnieją. Średnio istnieją. Ale wracając do tego dalszego pytania i tych, co to znaczy umieć pływać, to moje zdanie jest takie, że każdy umie pływać do pewnego momentu. Jeśli nie wierzysz, to przepłyj Atlantyk. Czyli umiemy, ale nasze możliwości wynikające z wychłodzenia i ze zmęczenia maleją, dlatego się ludzie topią. W związku z powyższym trzeba szukać rozwiązań nie tylko uczenia się pływania, co też oczywiście, ale najważniejsze, co Państwo widzieliście na moim ostatnim slajdzie, to było pływać w miejscach bezpiecznych. I tam akurat był przypadek, jak leżały osoby na wodzie, na Morzu Egejskim, gdzie jest duży wybuch. Ja Wam powiem tylko tyle, że koło mnie na wsi jest taki miejscowy, nazwijmy, biznesmen, wykopał żwir i zostały dołki. Zrobił tam kąpielisko duże, gdzie przychodzi czasami około 10 000 osób w ciągu dobrego weekendu, znaczy w dzień. I w związku z powyższym zagrożenie utonięcia było ogromne. Co wymyślił? Wybudował w okolicy plaż brodziki dla dzieci w głębokości 40 cm. Takie powiedzmy jak piaskownice, trochę większe, z natryskami i tak dalej. I zbudował basen. I jeszcze ja mu powiedziałem, że on nie może być, a basen 50 metrów, nie może być większy, głębszy jak 120. I tak podzielił pasami w poprzek, że jest szerokości tam 20 parę metrów, od 40, 60 aż do 120. I mam takie zdjęcia porobione, strefę kąpieliska na jeziorze, gdzie woda jest bardzo czysta, bo jest wodą powiedzmy tam źródlaną i obłożenie tych basenów. To po prostu na tym kąpielisku przy jeziorze wyznaczonym, zabezpieczonym jest około 10%. Reszta jest przy basenach, więc rozwiązaniem na to, by się ludzie nie topili, to trzeba im stwarzać warunki ku temu, by pływali w bezpiecznych miejscach. Inaczej mówiąc, że nikt nie pójdzie do wody z myślą, że się chce utopić. Nagle to coś zaskakuje. I to jest tego przyczyna. Czy to wysiłek, czy to ubranie i tak dalej. Poza tym te próby, o których tu Państwo mówiliście, to wszystko były próby na tak zwanych golcach, jak ja to mówię, czyli w spodenkach, majtkach. Ale ludzie, ci, którzy mają wypadki, nie są tak ubrani. Z reguły są obciążeni czymś, ubraniem, które nie waży, ale z wodą waży, ogranicza ruchy. Także tutaj tych aspektów związanych z umiejętnością pływania jest ogromnie dużo, a jednym z nich i ważnym oczywiście jest ta umiejętność pływania, o której tutaj rozmawialiśmy. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy. Ja myślę, że obiecałem, że zdążymy skończyć szybciej, więc poproszę, żebyśmy już na tym zakończyli naszą dyskusję, a przenieśli ją do kuluarów, ponieważ będzie okazja to zrobić, kontynuować te nasze dyskusje przy piwie, tak, Aleksander? Szanowni Państwo, informuję, iż w tej chwili my zakończymy naszą online transmisję i po zakończeniu transmisji opowiem, co będzie dalej. Bardzo chcę podziękować... Przepraszam. Bardzo chcę podziękować wszystkim... To jest degustacja. Oczywiście. Bardzo chcę podziękować wszystkim, którzy przyszli, wzięli udział w tej debacie, bo i Wasze opinie, które my widzieliśmy tutaj na ekranie, bo to jest początek czegoś, co nazwę wymyślił pan prezes Zarządu Głównego WOP, tak? Team
2507 i dzisiaj tutaj ten team zaczął się budować. Ta idea zaczyna się budować. Więc bardzo dziękuję i zakończymy naszą translację. Tylko czekam informację od naszej spółki technicznej. Cześć, mam na imię Anastazja. Studiuję zarządzanie firmą. Wybrałam Polskę dlatego, że zawsze chciałam mieć europejskie wykształcenie i Polska jest krajem bardzo otwartym dla obcokrajowców. Jestem Żenia, przyjechałem z Charkowa, studiuję grafikę i multimedia. Dzięki praktykom na uczelni znalazłem pracę w studiu grafiki, gdzie mogę rozwijać swoją pasję. Cześć, jestem Antonina Pawliuk i mieszkam już w Bydgoszczy od 2017 roku. Przyjechałam na studia na turystykę międzynarodową. Zanim przyjechałam do Bydgoszczy z Kijowa, tam studiowałam. Wykładowcy Wyższej Szkoły Gospodarki zupełnie inni. Oni bardziej otwarci i idą na kontakt i cieszę się, że zawsze mogli czymś pomóc, coś poradzić. Praktykuję jogę, która pomaga mi zrelaksować i zacząć dzień w dobrym duchu. Tu bez problemu łączę studia z pracą i mam czas nawet na pasję. Restauracja, którą otworzyłam, nazywa się Kuchnia Świata. I właśnie do tego jest powiązane z moimi podróżami, że w każdej miejscowości, w każdym lokalu łapałam coś dla siebie, co mi się podoba. I chciałam to pojednać po prostu w jednej restauracji i otworzyć ją tu w Bydgoszczy. Wykorzystanie najnowszych technologii druku oraz profesjonalny sprzęt, zaplecze doświadczonych kolegów daje mi szansę na znalezienie pracy w designie i reklamie. Studia można połączyć z pracą, tak samo z praktyką i uczelnia daje dużo miejsca dla aktywności studenckiej. Lubię pracować z ludźmi, dlatego zostałam wybrana jako przewodnicząca studenckiej organizacji AIS. Dla mnie to jest dobra praktyka jako przyszłego menedżera.